Dzień dobry Państwu. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam i jestem ogromnie wzruszona, mając zaszczyt powitać Państwa na konferencji naukowej Zrozumieć zmianę demograficzną, organizowaną przez Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk w ramach trzeciego Kongresu Demograficznego. Nazywam się Elżbieta Gołata, jestem przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja wybrzmi jako głos środowiska naukowego w trudnej, ale ważnej sprawie zmiany demograficznej w Polsce. Trudno jest zabierać głos w tych kwestiach, gdyż są to problemy niezmiernie złożone, wymagające nie tylko szerokiej wiedzy, ale także wyjątkowej dojrzałości oraz poczucia społecznej odpowiedzialności. Program konferencji został starannie przemyślany. Przygotowując konferencję naukową w ramach trzeciego Kongresu Demograficznego, chcieliśmy spojrzeć na procesy demograficzne w sposób kompleksowy, a nie jednostronnie. Bo tak jak na starzenie się populacji trzeba patrzeć z perspektywy podstawy piramidy wieku ludności i z perspektywy jej wierzchołka, tak na proces prokreacji trzeba patrzeć z uwzględnieniem stanu zdrowia ludności, sytuacji na rynku pracy, a więc ekonomii, nie wspominając o sferze społecznej i bezpieczeństwie socjalnym. Program konferencji ujmuje kompleksowo problematykę głębokich przemian demograficznych w Polsce, jakie zaszły po 1989 roku. Będziemy je rozważać na tle trendów demograficznych w Europie. Celem konferencji jest bowiem przekazanie wiedzy o zachodzących przeobrażeniach procesów demograficznych, by lepiej zrozumieć ten etap rozwoju demograficznego i jego wielorakie konsekwencje demograficzne, w tym te istotne dla perspektyw rozwojowych Polski i Europy. Jest to niezbędne do sformułowania adekwatnej odpowiedzi na dokonującą się zmianę demograficzną, zarówno w perspektywie europejskiej, jak i poszczególnych krajów, które formułują swoje strategie demograficzne. Proszę Państwa, konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem stosunkowo nielicznego w Polsce środowiska demografów, ale środowiska badaczy reprezentujących inne dyscypliny, które zajmują się również zmianą demograficzną. Witam serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich uczestników tutaj bezpośrednio w Pałacu Staszica, jak i tych, którzy połączyli się z nami zdalnie. Szczególnie miło jest mi powitać pana profesora Romualda Zabielskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Particular pleasure to greet Professor Romuald Zabielski, Vice President of the Polish Academy of Sciences. Pana profesora Andrzeja Bułko, dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo gorąco chciałabym podziękować panu dziekanowi za wsparcie, jakie od samego początku udzielał nam i dopingował do organizacji tej konferencji. Jest to dla nas bardzo cenne. Bardzo dziękujemy. Chciałam powitać panią Barbarę Sochę, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Witam serdecznie panią profesor Józefinę Hrynkiewicz, przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej, organizatora trzeciego Kongresu Demograficznego oraz wszystkich członków Rządowej Rady Ludnościowej. Jest z nami pan dr Dominik Roskrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Witam serdecznie pana prezesa oraz dyrektorów urzędów statystycznych i dyrektorów departamentów Głównego Urzędu Statystycznego, a także gorąco witam wszystkich pracowników urzędu,
dzięki których ogromnej pracy mamy dostęp do rzetelnych danych. Serdecznie witam władze naszych uczelni, rektorów i prorektorów, dziekanów i dyrektorów instytutów, którzy w większości łączą się z nami online. Gorąco chciałabym powitać również dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników tych instytutów. Witam także przewodniczących i członków komitetów naukowych i problemowych Polskiej Akademii Nauk, łączącą się z nami panią profesor Agnieszkę Cybal-Michalską, przewodniczącą Komitetu Nauk Pedagogicznych i panią profesor Katarzynę Kaniowską, przewodniczącą Komitetu Nauk Etnograficznych. Oraz witam serdecznie pana doktora Konrada Prandeckiego, przewodniczącego Komitetu Prognoz Polska 2000, który dołączył do nas osobiście. Witam serdecznie przedstawicieli Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkich innych instytucji, dla których problematyka zmiany demograficznej jest ważna, którzy są zainteresowani poznaniem złożoności procesów demograficznych. Szanowni Państwo, do dyskusji zaprosiliśmy nie tylko badaczy z Polski, ale też czołowych przedstawicieli środowiska demograficznego w Europie, chcąc podkreślić rolę wspólnego namysłu nad sytuacją demograficzną w Polsce i na całym kontynencie. Dyskusja o płodności i zmianach rodziny, o stanie zdrowia i umieralności, o migracjach wewnętrznych i zagranicznych oraz towarzyszących im przekształceniach struktur ludności prowadzona będzie w ujęciu interdyscyplinarnym. I cordially welcome our invited keynote speakers, researchers from foreign centers, such recognized Chciałabym również gorąco authorities in the field of powitać demography zaproszonych gości, as Dubravka Sujca, Vice President of the European Commission for Democracy and Demography, Professor Helga de Walk, President of the European Association for Population Studies, Director of the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Professor Tomasz Sobotka from Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital, who joined us który in jest person. tutaj obecny osobiście. I welcome Professor Gerda Neyer from Witam Stockholm również University, panią profesor Gerdę Neyer z Uniwersytetu Professor Jakub Sztokholmskiego, Bijak from University of profesora Southampton, Jakuba Professor Bijaka z Anne Uniwersytetu Gauthier Southampton from the Netherlands Interdisciplinary oraz profesor Demographic Anne Gauthier Institute, z from University of Holandii, Groningen and Uniwersytetu Director of the Groningen. Generation and Gender Program. który jest dyrektorem programu Welcome to badania Dr. Andreas ludzi. Edel Witamy również profesora Andreasa Edela z Instytutu Maxa Plancka z badań demograficznych. Professor Axel Borsch-Schupan from Max Planck Institute for Witamy również profesora Schupana, również z Instytutu Maxa Plancka z Monachium. Retirement and Employment in Europe. Thank you for accepting our invitation to participate in the conference. Thank you for your substantive contributions, for your commitment and willingness to share the results of your research with us. Last but not least, witam serdecznie członków Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności członków Komitetu Naukowego Konferencji Zrozumieć Zmianę Demograficzną oraz wszystkich prelegentów. Wiem, że niektórzy z Państwa przyjechali do nas z daleka, z zagranicznych ośrodków, w których prowadzicie Państwo badania. Przyjechaliście tutaj, by podzielić się z nami ich wynikami. Bardzo to doceniamy. Proszę Państwa, udział bezpośredni w konferencji zadeklarowało około 80 osób i pewnie tyle z nas jest na sali, ale hybrydowy charakter konferencji pozwolił na rejestrację się również osób, które połączyły się z nami zdalnie. Takich osób jest ponad 300.
Przyznam, że zainteresowanie konferencją bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. W moim odczuciu jest to efekt nie tylko hybrydowej formy konferencji, ale także bezdyskusyjny dowód na ważność problematyki, jak również brak merytorycznej, naukowej dyskusji w tym zakresie. Jeżeli zależy nam na skutecznej polityce społecznej, to bezwzględnie podejmowane działania powinny wynikać z badań i analiz demograficznych i merytorycznych. Mam nadzieję, że te 2 dni obrad pozwolą sprostać oczekiwaniom wszystkich państwa. Proszę Państwa, witając wszystkich bardzo serdecznie, chciałabym się zwrócić do gospodarza tego miejsca, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Romualda Zabielskiego o otwarcie konferencji. Panie profesorze, bardzo proszę. Zabielski, Vice President of the Polish Academy of Sciences, to officially open this conference. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, otwieram konferencję. Hereby open the conference. Szanowni Państwo zgromadzeni na tej sali, ale także odbierający nas przez internet. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycony, ale także bardzo szczęśliwy, dlatego że ten rok to jest rok specjalny dla Polskiej Akademii Nauk. Obchodzimy w tym roku 70-lecie Polskiej Akademii Nauk i jak to na głównych naszych uroczystościach pan marszałek Senatu powiedział, obchodzimy 70-lecie tej perły nauki, którą mamy. Trzymajmy ją i pielęgnujmy ją i rozwijajmy. Z tego też tytułu w tym roku pojawiło się bardzo wiele ważnych konferencji, spotkań, publikacji i Państwa konferencja doskonale wpisuje się właśnie w ten trend mądrych, dobrych, ważnych spotkań traktujących o bardzo ważnych rzeczach. Akademia to przede wszystkim 350 akademików wybieranych przez najtęższe umysły tego kraju, ale to także blisko 70 instytutów naukowych o bardzo wysokiej renomie na całym świecie, ale także dużo ponad 70, bo blisko 90 komitetów naukowych. Tu mamy jeden z przykładów, ale tak jak słyszałem, to i scientific activity involved in the Polish Academy of Sciences is on a very impressive level across Europe and worldwide. We have quite a number of researchers dealing with such issues. Nie przyszło zajmować się komitetami w tej kadencji i staram się to robić jak najlepiej. Przed Państwem nie ocena będzie także aktywności, ale tego typu działania tylko im plus. Ale wracając do konferencji, zrozumieć zmianę demograficzną, taki jest tytuł tej konferencji. Myślę, że to jest bardzo mądry tytuł, świetnie streszczający. Ja kładę tutaj główny nacisk, główny akcent na to pierwsze słowo, zrozumieć. Co z tego, że zrozumimy statystykę? Stress which needs to be laid in the field of statistics. Statistics, of course, can be a very interesting science in which many interesting things can be shown. Myself, I'm a biologist, and I know very well what kinds of things can be done with statistics. But statistics is not just that. It's also something much more. It's a whole set of tools necessary for understanding specific phenomena, and especially complex phenomena such as demographic changes, the aging of society, the prolongation of lifespans, which are amazing changes that have happened in recent time, even in terms of life expectancy. And so even the death rate among infants is still has dropped phenomenally. And although still in terms of life expectancy, we're still quite a long way away from Japan, but we are already quite close, and that's showing
how much progress has been made in our country since 1989, the transformation. Bo patrząc na program konferencji, bardzo wiele tych elementów jest tutaj dotkniętych. Mnie bardzo bliskie jest zdrowie, bardzo bliska jest profilaktyka i chociażby to, co się dzieje teraz z pandemią, ale zaskoczę Państwa, nie pandemią COVID, z pandemią otyłości i dynamiką, jak ta otyłość narasta w populacji, właśnie populacji polskiej i co najgorsze wśród dzieci. I co jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, w województwie mazowieckim ta dynamika jest najwyższa w porównaniu z innymi województwami. Nie wiem, jak my to robimy tu na Mazowszu, ale to tak mówi statystyka. Co ciekawe, większość klasy średniej, czy inaczej, odsetek klasy średniej mieszkającej na terenie Mazowsza jest stosunkowo najwyższy w porównaniu z innymi województwami. Dalej, mamy 3 miliony osób z insulinoopornością bądź cukrzycą typu drugiego. To też są alarmujące, biorąc pod uwagę, że i jeden problem, i drugi problem, to znaczy nadwaga, otyłość i insulinooporność, cukrzyca typu drugiego, prowadzi do zwiększenia liczby rodzących się dzieci z syndromem czyli wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. A taki obywatel nowo urodzony, to jest dzieci z wagą poniżej 2,5 kg w dolnej siatce centylowej. A taki obywatel urodzony z takim syndromem już jest około 4-krotnie bardziej podatny na choroby metaboliczne, szczególnie właśnie insulinooporność i cukrzycę typu drugiego. To mówi medycyna, to mówią badania medyczne, które bardzo się cieszę, że także tutaj zawarte są w tym programie, że także o tych sprawach Państwo będziecie mówić. Nie przedłużając, bo konferencja już jest otwarta, oddaję głos Pani prowadzącej i życzę naprawdę dobrych obrad i wiele dobrej wiedzy. I oby ta wiedza nie została tutaj, oby rozeszła się do społeczeństwa, ale co jeszcze ważne, Pani Minister, żeby trafiła do polityki. Polska Akademia Nauk jest taką instytucją, jest takim think tankiem, który budżet państwa finansuje, sponsoruje, ale jednocześnie jest to think tank, który dostarcza rzetelnej wiedzy. Tu, o czym mówimy, nawet jeżeli mówimy o fake newsach, to mówimy o nich od strony naukowej, to znaczy je demaskujemy, ale przede wszystkim dostarczamy dobrej rzetelnej wiedzy i oby ta wiedza była wykorzystywana in the pursuit of reliable and thorough scientific knowledge which is necessary for ensuring our further stable development. Thank you very much. Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Proszę Państwa, trzeci Kongres Demograficzny już po raz trzeci właśnie jest organizowany rok następujący po przeprowadzonym w Polsce Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań. Organizatorem kongresu jest Rządowa Rada Ludnościowa, is the i Government nasza Council on konferencja się Population, program tego kongresu and our conference wpisuje. is part Bardzo of that poproszę właśnie broader teraz conference panią phenomenon. profesor Józefinę I'd like to thank now and przewodniczącą invite Rządowej Professor Rady Józefina Ludnościowej, Hlinkiewicz, jako Chair of the Government organizatora Council on Population, tego kongresu, as the organizer of this broader oraz congress, pana doktora Dominika Roskruta, as well as jako Dr. współorganizatora, ponieważ Dominic Główny Roskut Urząd Statystyczny jest a co-creator of that współorganizatorem because Kongresu his institution Demograficznego. Statistics Bardzo proszę. Poland is part of the organizer of the Congress. Szanowny Panie Prezesie, Panie Mr. President, Przewodniczący, Szanowna Pani Mr. Przewodnicząca, and Mrs. Chairman, Panie Prezesie Mrs. Chair, Głównego Urzędu Statystycznego, Szanowni Państwo, którzy President of przyjęliście the zaproszenie i Statistics uczestniczycie bezpośrednio bądź ladies and gentlemen dzięki here who have odpowiednim decided urządzeniom to technicznym w dzisiejszej bardzo attend this ważnej konferencji. conference in Witam person wszystkich and online. Państwa w imieniu Rządowej Rady like to Ludnościowej, greet all of you inicjatora on behalf of trzeciego the Kongresu Government Council on Population, Demograficznego w the Polsce, organizer of który the third organizujemy Demographic wspólnie Congress
in Głównym Poland, Urzędem which we Statystycznym, are organizing ale together także with ze Statistics wszystkimi Poland, urzędami as statystycznymi well as with działającymi w miastach regional wojewódzkich w Polsce. statistics offices Inauguracja operating in the trzeciego voivodeship kongresu capital odbyła cities się in Poland. 27 stycznia. Niestety w warunkach inauguration pandemii. Wobec tego Took place uczestniczyło w niej in bezpośrednio January, tylko 8 unfortunately under osób. pandemic Mam jednak nadzieję, conditions, że nie and zaszkodziło unfortunately to only 4 individuals took part in person. pomysłom zorganizowania kongresu demograficznego w formie rozproszonej, a więc w formie 20 kilku konferencji, które odbywają się zarówno w miastach wojewódzkich, uczelniach, jak w miastach powiatowych, a także w gminach wiejskich. Zależy nam najbardziej na tym, żeby z dobrą wiedzą demograficzną, z dobrymi analizami, z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego dotrzeć tam, gdzie podejmowane są decyzje. A decyzje podejmowane są wszędzie. U pani minister podejmowane są decyzje, ale także decyzje podejmuje wójt, który rządzi tylko niewielką często gminą. Podejmuje prezydent, każdy, kto podejmuje decyzję, musi mieć wiedzę, dla kogo ta decyzja ma służyć. Dlatego podstawowym celem trzeciego Kongresu Demograficznego jest upowszechnienie rzetelnej wiedzy, wyników Narodowego Spisu Powszechnego, ale także wyników pogłębionych badań i analiz dotyczących zmieniającej się, bardzo głęboko zmieniającej się sytuacji demograficznej w Polsce. Jesteśmy w Polskiej Akademii Nauk. Jesteśmy dokładnie w Pałacu Staszica. Mam z tą salą akurat bardzo dobre wspomnienia sprzed 46 lat, ponieważ tutaj obroniłam swój doktorat, który napisałam pod kierunkiem pana profesora Jana Szczepańskiego. Dlatego też pozwolę sobie przypomnieć, że statystyka ludności w Polsce ma bardzo ważne miejsce także w historii Polski. A skoro jesteśmy w sali Stanisława Staszica, to może przypomnę, co pisał w 1809 roku Stanisław Staszic, który w procesie odzyskiwania niepodległości pisał tak w swojej pracy o statystyce Polski. Krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kraj chcą oswobodzić i tym, którzy chcą w nim rządzić. Tak pisał w roku 1809 Stanisław Staszic, fundator tego budynku, w którym jesteśmy i wielki organizator nauki w Polsce. Ale już w roku 1916 na to sformułowanie Staszica powoła się Eugeniusz Romer w przedmowie do pracy Geograficzno-statystyczny Atlas Polski, który wydał w 4 językach. Atlas opracował dla tych, jak pisze sam, którzy chcą Polskę oswobodzić i tych, którzy chcą w niej rządzić. Praca była pomyślana jako akt walki o wolność, pisał Romer. Zgodnie z jego intencją Atlas stał się podstawą przy ustaleniu granic Polski niepodległej w Paryżu i w Rydze, na Śląsku, na Pomorzu, na Warmii podczas plebiscytów. Do Staszica odwoła się także Ludwik Krzywicki, pisząc o wynikach pierwszego po odzyskaniu niepodległej Polsce spisu powszechnego ludności z 1921 roku. Państwo potrzebowało rzetelnej informacji statystycznej i demograficznej. Rozpoczęliśmy w końcu własny byt państwowy. Polska odzyskała niepodległość. Ale rozpoczęła tę niepodległość nie mając budżetu rzeczy, to jest znajomości własnych zasobów, sił wytwórczych, ludności. Państwo, jak dobry gospodarz, potrzebuje rozporządzać dokładnymi wiadomościami o liczbie swoich obywateli, o podziale ich według wieku, wyznania i płci, o ich uzdolnieniach zawodowych, o liczbie gospodarstw rolniczych i warsztatów pracy przetwórczej. Dlatego też, nawiązując do tej pięknej historii, która tak wielką wagę przywiązuje do statystyki ludności,
By Chcemy bringing w up ramach this trzeciego kongresu long dostarczyć tradition rzetelną initiated by wiedzę demograficzną, Stanisław Staszic, aby ci, co rządzą i we would chcą like to rządzić, contribute to this dysponowali long-term znajomością project of własnych supplying zasobów. reliable Podczas kongresu and thorough zaprezentowane information zostaną upon także which wyniki strategies Narodowego and Spisu decisions can be Powszechnego Ludności i Mieszkań During this z conference, while we discuss the 2021 results roku of the oraz national census pogłębione analizy wyników and spisu. providing also W further analysis naszym of kongresie the są data, przewidziane konferencje naukowe, seminaria, otwarte debaty oraz our third statistical congress includes various events, conferences, and meetings. program trzeciego kongresu. The framework program for the entire third Środowisk lokalnych congress includes uwarunkowane various sytuacją demograficzną, local kształtowaną w events procesach powstawania i as well rozwoju as rodzin oraz wpływ phenomena zmian that demograficznych are, na are sytuację affecting społeczną i the gospodarczą social and oraz socioeconomic wpływ situation sytuacji and społecznej the i gospodarczej influence of na the procesy socioeconomic situation, in turn, on demographic phenomena. Chciałam bardzo podziękować pani profesor I'd like to thank very much Professor Elżbieta Gołata for organizing this conference, za podjęcie tej decyzji, for making this wykonanie decision, wielkiej pracy. and for Dziękuję undertaking pani the dyrektor great effort that it has taken. Stany Thank you very za much. uczestnictwo w przygotowaniu tej konferencji. Dziękuję panu prezesowi. We'd like to thank Oczekujemy, że Polska Akademia Nauk powoła Vice President specjalny Zabielski może instytut, który będzie zajmował się problematyką to ensure that the Polish Academy of Sciences throws its weight behind the investigation of wdzięczni za udział pana prezesa demographic issues, and we're very grateful for your personal involvement w dzisiejszej konferencji. in today's Dziękuję conference. wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu tej konferencji. I'd like to thank Dziękuję everyone panu who's prezesowi Roskrutowi, participated in preparing this pani dyrektor confirmation, Szałtys Professor oraz pracownikom Dr. Roskruth, wszystkich urzędów statystycznych, Głównego and Urzędu all the Urzędów Statystycznych w heads Polsce of the za various pracę statistical offices in poświęcają, Poland aby for their przygotować dobre materiały work statystyczne. that they Życzę, perform to ensure reliable dorobek tej statistics. konferencji był na tyle ważny i ciekawy, I trust żeby demografia jako that the przedmiot outcomes of this nauczania conference wróciła will be na wydziały wielu monumental enough szkolnictw. to ensure that the issues of demography will return to their proper position within the educational system in Poland. Dziękuję pani przewodnicząca. Thank you very much, Mrs. Chair. Now I'd like to invite Dominique Dziękuję pani Roskruth. przewodnicząca. Bardzo króciutko, szanowni Thank you very much. państwo prezesi, I'd like to just państwo thank przewodniczący, the leaders of the institutions represented here for organizing this conference. wszyscy szanowni państwo organizatorzy. W imieniu Głównego Urzędu Statystycznego wypada mi tylko podziękować za to, że to So, on behalf of Statistics Poland, all I can do is thank you for the efforts that are being shown profesor Hynkiewicz również for raising interest in such issues, and also for Pani Professor mamy pewne ograniczone Hynkiewicz for możliwości, możemy zejść z organizing the entire third prezentujemy Congress with us, rzeczy, powinniśmy koncentrować się na to, by and for raising awareness of the various issues that we need to concentrate on, najbardziej wiarygodne, jak najbardziej rzetelne. so that our statistics and our demographic knowledge should be as effective as possible, as good quality as possible. Z najtańszych systemów statystycznych And na świecie. of course, it's not, we have one of the most cost-effective statistical systems in the world. Głowy tę odpowiedzialność, świadomość tego, And of course, all the time in the back of our minds, we always have potrzebujemy często an awareness of how important the tools that we have at our disposal are, jest realizowane and at the same time, statystyki, trying to make sure that the budgetary pełen ich potencjał expense is put to the very best use. w serii takich wydarzeń jesteśmy w stanie tę wiedzę And upowszechniać. it's Czasami wydają się to proste wyniki, wonderful that in such an event we'll be able to dig deeper into their significance. pogłębioną, przestrzenną zjawisk, procesów, które There are many fundamental and very profound and multifaceted phenomena that need to be investigated. powołany jako pierwszy urząd, co też świadczyło o głębokiej świadomości ówczesnych elit tego, jak ważna jest wiedza, którą my dysponujemy. No, ale oczywiście te liczby, które prezentujemy, to Of jeszcze nie course, jest wiedza. the numbers that we are presenting as statistical office is not yet knowledge, and knowledge is still far away from wisdom. So we hope that jointly together we'll be able to
process as a team the information that we gather, including with the assistance of the next generations. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, just like our speakers have said, knowledge about the demographic changes in Poland is very important to everyone, all of those in governmental office, those making decisions. But Poland is not Europe. Poland is just part of the entire continent and part of the entire world. Demographic change is underway everywhere. We asked the Vice President of the European Commission, the Commissioner for Democracy and Demography, to share her reflections with us concerning the challenges ahead, concerning demographic change in Europe. We'd like to give her the floor. Dear ladies and gentlemen, thank you for the invitation Dziękuję to bardzo address za you today. zaproszenie na As European dzisiejszą Commission Vice konferencję. President for Jako Democracy and wiceprzewodnicząca Demography, I Komisji believe that Europejskiej do addressing spraw demographic demokracji i change demografii is key to uważam, policy że zrozumienie making. istoty zmian Otherwise, our demograficznych ma efforts to kluczowe implement znaczenie our dla priorities planowania under the strategii Green Deal and politycznych the i digital społecznych. transition W cannot przeciwnym be razie nasze impactful. wysiłki spełzną na Demographic niczym. change is nothing new. It is part of the history of humankind. But today, the breadth and depth of demographic change brings both challenges and opportunities. The European Commission ensures that demographic concerns are integrated into the development of all our policies because it significantly affects all aspects of our lives. Demographic change also has a significant impact on the European Union's geopolitical outlook and its position in the world. Tackling demographic change is ultimately about ensuring that no one and nowhere is left behind. This very real sensation can lead to a loss of faith in democracy. Indeed, demography was mentioned by citizens in their recommendations resulting from the Conference on the Future of Europe. For citizens, addressing this issue is, and I quote, a critical ingredient of Europe's overall resilience. The conference proposals call on the European Union institutions to ensure support to people throughout the entire life cycle and to aim at all generations. This is why the European Commission, by establishing this new portfolio, ensures that demographic concerns are integrated into the development of our policies right across the board. We have devised a new policy tool to help us with this, the Atlas of Demography. This atlas identifies those areas most acutely affected by demographic trends and provides data at the granular level. We kicked off our work on demography in 2020 with a report on the impact of demographic change. It was the first of its kind and laid the foundation for the Green Paper on Aging, for the ongoing long-term vision for rural areas, and for our upcoming communication on brain drain and mitigating population decline. Since the launch of the report, we have faced a number of events that are impacting our villages, our regions, and member states. It is time for an update, which we plan to publish in the second half of this year. Under the new light of Brexit, COVID, and the war in Ukraine, it will assess if trends have changed or if the crises have reshaped or confirmed what we anticipated. Demographic change is clearly the third transition we are all going through. The megatrend of aging is impacting our entire continent. Aging is not just about growing old, it's about our entire life because we are aging from the day we are born. The aging of our population calls for a reassessment of investment and policy measures in education, knowledge and skills. And we know that lifelong learning is most effective when it starts early in life. In fact, evidence shows that access to high-quality early childhood education and care has a lasting effect on achievement in school and beyond. Moreover, acquiring and updating skills throughout life helps people remain employable, to advance professionally, and be more satisfied. Therefore, social cohesion grows. As the importance of lifelong learning grows, we must also make the teaching profession more attractive, because the age of the teaching population is a concern too. In fact,
Upcoming waves of retirement could result in potential shortages in the teaching workforce. In addition, experienced teachers, the largest group of teachers nowadays, received their initial teacher education decades ago. And this is why we need to invest in continuous teacher education. We must ensure that there is this valuable transfer of knowledge between generations. The Commission agrees that to ensure intergenerational fairness and good living standards for all citizens, young and old, immediate action is required. It will be a priority to adapt social security systems so that they leave no one behind, while keeping them fiscally sustainable and ensuring intergenerational solidarity. Dear ladies and gentlemen, demographic information is valuable when reflecting on how to forge our way forward in a global and changing world. There is much for us to continue to reflect on, together across all generations. Thank you. Bardzo dziękujemy pani wiceprezydent za to przesłanie, w którym wyraźnie pani wiceprezydent zaznaczyła, jak głębokiej zmiany demograficznej doświadcza cały świat, w tym Europa i Polska. Pani komisarz nazwała tą zmianę trzecim przejściem demograficznym. Myślę, że to bardzo ważne słowa, które powinny nam uświadomić nie tylko głębokość tych zmian, ale także kompleksowość, wszelkie procesy, które dotyczą tej zmiany. Tak jak pani komisarz powiedziała, starzenie to nie tylko to, że jesteśmy coraz starsi, dotyka ono bowiem naszego całego życia od momentu narodzin. Us from the moment we are born, all of us. Pozostajemy po tym przesłaniu Ladies and merytorycznym, gentlemen, przechodzimy właśnie do from this merytorycznego wymiaru naszych introductory rozważań. discussions, we will now be moving on to the substantive portion of our content. So I'd like to immediately follow through by inaugurating session 2, Demographic Change in Poland and Europe. Myself, as the chair of this session, I would like to ask the speakers to come up. Professor Helga de Valk is joining us from online. I'd like to ask Deputy Minister Socha to join us on the podium. Professor Irena Kotowska. Professor Maciej Duszczyk will also be joining us from online. So I'd like to ask President Dominik Rozkut to join us again on stage, this time as a substantive speaker. I'd like to make sure that we have good connection with Professor Helga de Valk, the President of the European Association for European Studies. Professor de Valk will present us a talk on the topic of demographic trends in Europe, the young, the old, and diversity. Nie ma połączenia z We panią don't have connection prezydent? with her. No to w takim razie zmienimy So in that case, we'll have to change the order. W takim razie w pierwszej kolejności In that case, first of all, o zabranie głosu I would like to ask panią minister Barbarę Sochę. Ms. Minister Barbara Socha to take the floor. Jest? Szanowni Państwo, nie wiem, czy jestem słyszany. Ale Przepraszam bardzo. Tak. Czy nie może słychać? Tak, słychać. Znaczy mamy jakieś, ponieważ ja jestem komórki, mamy jakieś my nie mamy, nie słyszymy głosu, również pani profesor. Przepraszam bardzo, to jest pan profesor Duszczyk. This is Helga, ale Mr. pani Professor profesor Duszczyk Helga is de Valk speaking, też jest. Bardzo prosimy panią Professor profesor Helga de Helgę Valk, de Valk. Ja widzę panią I profesor. can see O you. zabranie... I'd like to ask zabranie you, głosu. Professor Helga de Valk, to take the Good floor. morning, Helga.
We are very happy that you Dzień was dobry, able Helgo. to connect Bardzo with się us. cieszymy, że Yes, You please. can hear me, but I cannot hear you. That's the problem. So that's why I didn't hear when you were introducing me. So I can give my talk, but I think the settings that you are used to cannot hear you. But if it's okay, I'm happy to start my presentation. Okay, as we hear you, ponieważ słyszymy pani profesor. please, the floor is yours. Yeah. Should I get started? Yes, okay. Pani Izo, proszę napisać na czacie do pani profesor. You can start. Jest. Bardzo Państwa przepraszam, że problemy techniczne. Thanks for this very kind invitation to have me here. And I'm very sorry that I'm not live there, which would have made it much more easier to present, I guess. But I'm very happy that this technique seems to work, and Mam nadzieję, że wszystko będzie. hopefully share some insights with you that are helpful to start and kick off this conference. Once again, it's a pleasure for me to be here, and I'm very sorry that I couldn't come live. But what I would like to do today is get through some of the demographic trends in Europe. And originally, when I handed in my abstract, obviously there were certain developments that were not pronounced yet. But I thought I really need to give them some attention here in this presentation as well. So let's talk about European situation. I do this on behalf also as a president for the European Association of Population Studies, obviously, to give the wider European perspective on demographic trends in Europe. Well, we all know three elements in demographic change are important: fertility, mortality, and migration. Each of these elements will come along in this presentation, although I will pay less attention to mortality than to the other two elements. If we look at the population in Europe and population decline versus growth in Europe, we see quite a diverse picture. I think that's one of the first important messages of my presentation, that it's really, if you look at a European perspective, there is not just one perspective. Now I'm showing you here by country only. If we go even further into regional levels, there's even more variety. What this map shows is for 2020, excuse me, from Eurostat data, the population change in that specific year. And if the color is light yellow, it means population decline. If it's more orange, it still means population growth. Well, as you can clearly see, there's huge diversity across Europe in terms of population growth and decline. Population, particularly in Eastern Middle European countries, and Italy is clearly declining. Some of the other countries it's still growing. But interestingly enough, the legend, as you can see, of dark orange color is quite diverse. And if you look at the European countries like France and Spain, but also Sweden, you see that there is still population growth in 2020, but it's only marginal. It's around 60,000 people, and in France about 110,000 people in that specific year. The largest number in that category is actually found for Turkey. But since that's only one category, it all sounds very orange now in this map. So there's really diversity in decline and growth, but overall we see countries declining or having just a small growth only. This is partially related, obviously, to migration and fertility. So depending on how many children are born and how many people arrive, we see quite some diversity. And as you can see in this graph, also again for Eurostat data, I summarized the top 10 countries who are receivers of migrants. And 2020 again, you can see how many people came to the 2027 total. But the largest receivers in order of numbers are actually Spain and Germany, and then followed by France. As we can see from there, well, now I'm too fast. Here. Then it's the Netherlands and Belgium. So this is not proportional on the legislation. Size is just the absolute numbers of people arriving in that particular year.
But not all countries have people arriving. So if you look, for example, in the emigration and the narrative migrations, migration, there you see that, for example, Italy is pronounced there, and that also partially relates to the population decline in combination, obviously, with low fertility levels. Something that will be addressed later in this conference by other people as well. If we look in 2020 into death rates, we see again a different picture across Europe, where you find on the one hand countries that have low death rates, mainly in the Nordic countries and some of the Western European countries, where on the other hand you see that particularly in some of the Eastern European countries, we see higher death rates. So the combination of obviously fertility, migration, and mortality also indicates the population change that has happened in these countries. So the combination, for example, as we saw before, with migration and death rates result in growth or decline. And again, here you see that there's huge diversity across Europe. So there's not just one European picture. We really need to take into account the diversity that is present in each of the countries. Well, although I originally didn't intend to when I was sending you the abstract, because that was slightly earlier here, I thought it would be really relevant to link these developments also to the current COVID pandemic, as well as to the conflict in Ukraine, given the really very temporal effects of all this. I really think we need to study this immediately as the markers as well, and not just wait too long. Even though many of these effects obviously will only be shown much later. So the demographic changes that are happening due to the pandemic, but also to the conflict in Ukraine, are obviously not always immediately visible. It takes some time to materialize. I would like to discuss especially the COVID pandemic, two elements: fertility and migration. So if we go to how the COVID pandemic actually affected fertility, there were originally several ideas of how that could be having an effect. Some people suggested that it would increase fertility, others actually thought it would decline. On one hand, obviously related to people spending more time together in families. On the other hand, linked to also the economic and also the health uncertainties that are present. What we found in previous research in the meantime has been going on since the COVID pandemic started and has been conducted at many demographic centers in Europe. On one hand, it was shown there was an increased gender inequality during the COVID pandemic. And it's important that, especially when we think about fertility, it's couples making these decisions, and this decision-making process take into account also the situation, so the economic situation, for example. And we should distinguish their intentions and actual behavior. And it was interesting to see that at the moment, both the intentions of having children and also the behavior seem to be pretty much aligned. So one of the colleagues in Bonn University, this was published in Nature at the end of 2020, made kind of a how theoretically you think about how the COVID pandemic would actually affect fertility. This was still when we were in the first wave, so this was just more hypothetical, and it was then tested in some of the research that I will discuss in a minute. I think it's important to think about middle income countries and higher income countries, as was done by Aswe and colleagues here. But I'm focusing at the moment here in the European case, mainly in high income countries. So the expectations were that work-life balance would be reduced, and indeed this was also shown, as I was mentioning, in the fact that especially the gender equality in the household was reduced, so women took more jobs than before. In terms of combining house, their work and caring tasks, family relatives and children. So the work-life balance decreased. On the other hand, due to the COVID pandemic, the economic uncertainty increased. And that also meant that potentially fertility declines. Also the access to having artificial help with getting pregnant probably be declined. All in all, meaning that fertility would decline. And in the long run, obviously, that would also imply that the COVID pandemic would then result in population size declining, but also population aging even more pronounced than already expected before the COVID pandemic started off.
Well, this was a theoretical model. I'm not paying attention to the bottom part of the figure, even though it's very interesting. I think for the presentation is probably too much at the moment. So in the next step, there were certain studies done that also actually looked at the actual observed fertility patterns. And here I start with some countries in Western Europe, France, Belgium, and Austria, and these come all from the human fertility database from the Black Institute for Demographic Research. And this is an observation between 2020, so they start off of the pandemic until the half of 2021. And if you see orange, it's a decline in birds. If you see blue colored, it's an increase in the number of birds. And what we clearly see here is that there was an effect immediately into 2020 and 2021 of the pandemic. And for some countries, it's even more pronounced for others. But this was clearly the case in each of these three countries. And there was only a small revival later in 2021, where again, also in France, you see again with the new waves of the COVID and also decline. The defined diversity across Europe again is shown if we now look at what happened in the southern European countries. So looking at Italy, Portugal, Spain. Basically, across the whole period, you see a decline in birds, and there's also not a revival happening much, particularly not in Portugal. There you still see a decline in fertility. Spain seems to be catching up a bit again, but still you see large decline in birds over a much longer period of time than the other countries that I just showed. If you look to Croatia, Slovenia, and Hungary, the effect seems much more later. So, for example, also in Hungary, there seems to be a smaller dip, and seems to be an increase again much rapidly. Whereas in Slovenia, we really see a decline once again, but it increases afterwards. So this shows again that also these external effects of the COVID pandemic are not the same across Europe. So if you think about demographic change, also future effect of demographic change and the role of the pandemic, there's not just one European picture. You should really bear in mind the diversity there, and also the diversity how the pandemic hit. For example, the Italian case that I just showed, obviously in the first wave, they were hit extremely hard, and you see that also reflected in the fertility patterns that are already observed. On the other hand, thinking about the COVID pandemic might be a large impact also on migration, not just towards Europe, but potentially also within Europe, with some of the borders closed during the pandemic, and particularly in the first wave of the pandemic. The question remains, is this just a short-term fact, or will this also have a longer-term impact on migration? I will show you, first of all, a figure from the Netherlands. I apologize for the local speaking in Dutch. On the top part, you see immigration between January in the blue line, dark blue line, from January 2021 until December 21. So that's the whole year. And then immigration in 2022, you see in the light blue line, we can observe this for the first months. Where you see that migration remained relatively stable for the first half year, and then you basically see after the second and third wave of the COVID pandemic laxed, you see in the summertime an increase again in immigration. The same happens on the bottom part, immigration, so people leaving the country again around the summertime shortly after. There's an increase, and that remains relatively flat. But for the immigration, we see an increase over summer, and then again the third wave arriving in the wintertime, it reduces again. So there seems to be a clear effect of the pandemic, and also when we see the figures for 2022 in the light blue line, in January still relatively lower levels, but it increases immediately if again some of the measures also that were imposed by the government were relaxed. Does this work out the same for everybody? Was one question we had in one of our projects. So do we indeed see these patterns of immigration to the same extent for all people? On the top part, you see the immigration of those first generation. So these are migrants who are coming to the Netherlands and who are not born in the Netherlands themselves, also have two foreign parents.
So the left top graph shows for 2018 in dotted lines, for 2019 solid line, for 2020 in orange line, that immigration from first generation is clearly lower across the whole year as long as we could observe it until October 20. For all months that we can observe. So it seems to be less immigration for particularly people who are from first generation. If we compare that with the graph just below it, immigration of Dutch-born, we also see the graph, the line between 2020 and orange line to be lower than in the other years, but the difference is not that large as it is for the other group. So again, here you see that it's much more affecting those coming from other countries, immigrants, than it is affecting people from Dutch origin who are returning to the Netherlands. Then look to the second half of the graph on the right hand side, the immigration, so people leaving the Netherlands, both from foreign descent as well as Dutch-born people. You see that the effects of immigration seem to be much larger for the ones that are born in the Netherlands. So people are clearly not emigrating to countries as much as they used to do. This can be an effect of that they postpone it, but it can also be that they in the end not emigrating at all. There seems to be a postponement effect. As you can see, the drop in May, June 2020 is much steeper and seems to recover a bit after, but it remains at a lower level. Again, important message here is that we need to take into account diversity. If we think about how this COVID situation affected people, not just cross-country, but also people within one country. And the same here, if we look at the COVID pandemic on the left-hand side, I just focus on that. It's immigration, and we look at the difference in 2020 for different origins coming to the Netherlands. And as you can see, this quartile 1, 2, and 3. It's the first quarter of the year, second quarter, third quarter of the year. It mainly affects Africa, America, Asian migrants, and to much less extent European migrants. So if you look at immigration, there were fewer people coming from Africa, America, and Asia, Oceania, compared to numbers in 2018 and 2019. But for Europe, those effects seem to be much less. So again, important to take into account diversity also when we think about COVID pandemic migration. I would also like to highlight some of the elements that I think is important to think about my population change in current context. I think we cannot avoid mentioning this, and I think also it's important that we start thinking about the long-term consequences of how the conflict in Ukraine might affect population change in the country, but also in Europe at large. At the moment, we have close to 5 million refugees, some that were recorded across Europe, and we have about 3 million people that have temporary protection. For the current, it's the first time actually that the EU is applying this protection scheme in a joint way, which was installed 2 years ago, and the first situation where this was really also implemented. So many of these Ukrainian refugees get temporary protection in the different European countries, which implies that they have at least residence permit for 1 year. I'm not going into debate about how much uncertainty this creates for families and individuals, and both positive pros and cons of these schemes, but obviously there's much to say about that. In any case, if we think about where these refugees may arrive to, again, Poland, and you will all know, and I guess this will be a topic that we turn into the conference, is one of the main countries where Ukrainian refugees are hosted at the moment, followed by Germany and Austria. We see some of the other European countries with smaller green dots. They're everywhere. They dispersed into the different countries of Europe to a much smaller extent in many countries than compared to the 3 largest receivers, and obviously people also went to Russian Federation. So these are data, the most recent data from last Friday from UNHCR.
Well, the long-term demographic consequences of war like this are related, obviously, to the situation that was already ongoing in the country. For example, population decline that was already happening in Ukraine due to relatively low fertility, but also already a long tradition and still ongoing immigration now, mainly based on as a refugee, but also before there were already many people leaving the country, resulting already in the declining of the population. The expectations by colleagues, our demographic colleagues from St. Andrews, Kulu and his colleagues who wrote a paper end of March on this, the potential and long-term demographic consequences of the conflict in Ukraine. They estimate that the decline of the population due to the conflict will be between 16 and a third of the population. So it's accentuated beyond what was already going on. And it's even more accentuated for certain age groups, working population and children. I just will show you a few figures from their paper to also highlight this. So if you look at the population in Ukraine over the years, you already see a decline in total population from the 1990s until 2021. But if you look at the population pyramids, also you see that this is an aging population, particularly in certain age groups. So you see already that in 1992 it seemed to be much more still a pyramid, and in 2020, if you look at the figure on the right hand side, you already see that there's certain age groups that are still large, but that the base of the population is already much smaller. Well, what will happen due to the conflict was the question of the paper by the colleagues from St. Andrews, where they try to think in four scenarios where they diversified two dimensions. On one hand, that the war situation would be relatively short as compared to a relatively long period of conflicts in scenario 3 and 4, and then they diversify second dimension to what extent then current refugees actually will return to Ukraine. So will they return in large numbers, 90% return, or will there only be a return about 10% of those who are currently refugees? And that resulted in four different scenarios, where obviously scenario 4 with a long duration of the conflict and relatively few people returning to the country would lead to the largest population change and decline in Ukraine, as can be seen from this graph. Again, if we think about the baseline scenario from 2020 to 2040, as the estimate was done, the population would grow older, as you can see in 2040 in Ukraine, and the base of the population, so younger people would actually reduce. So you see kind of upcoming aging population that will arrive in 2040. But if we then take into account the conflict situation as it is now, and scenario 4, which means a long conflict and then also relatively few people returning, you see the clear impact that scenario that have on the population in Ukraine. And obviously this is a combination of both lower fertility, higher levels of mortality, and also out-migration and few people returning. So there you see the interaction of each of these elements of the demographic change in the pyramid. So in conclusion, some demographic patterns as I have shown are relatively certain. Europe is aging, speed of aging is not everywhere the same. We see relatively low fertility levels, not everywhere to the same extent. But you see that particularly some demographic developments are volatile to these external events. On one hand, we have the COVID pandemic, and also in this situation that we're in now, and then you know very well in Poland, the conflict in Ukraine. And these conflicts and also these unexpected external events like this health pandemic, they show how also these population scenarios might really change dramatically if these if you take these long-term consequences of these events into account. And these different components of population change, fertility, mortality, and migration, they are obviously very much related as well.
if you have a large population fleeing the country, many females fleeing the countries are not returning, then obviously fertility levels will also drop, and these will not have immediate effects, but they will have long-lasting, long-term effects. And I think we should bear these in mind and not be only short-sighted in the consequences of these changes. So it's crucial that we monitor these changes and pay sufficient attention to them, not just in the short run, but also in the long run. And also at the regional and country, but also the individual variation. I didn't pay much attention to individuals in this presentation, but obviously there's a wide variety in how these demographic changes come across and who is actually affected most by these external events, and therefore also potentially how it affects their demographic behavior. And with these last words, I would like to conclude. And once again, thank you very much for your attention. It was a great pleasure to be here, and I hope to be back live at one of your other events in the future. And I wish you a great conference. Thank you so much. Okazję również w przyszłości. Bardzo dziękujemy pani profesor Heldze de Walk za interesującą prezentację, która w taki kompleksowy sposób przedstawiła różne demograficzne konsekwencje właśnie takiego wydarzenia ekstremalnego, jakim jest pandemia. Proszę Państwa, informacja dla tych wszystkich, którzy z Państwa nie widzieli początku prezentacji, ona będzie dostępna dla wszystkich, bo tutaj osoby, które są na sali, pojawiły się pewne problemy techniczne. Ogromna prośba do firmy streamingowej o uruchomienie właśnie, tutaj również tego ekranu i tego ekranu do góry, tak żebyśmy wszyscy We'd like to apologize for the technical difficulties we've been experiencing, and we thank you for your patience as we make certain that they do not occur again. At this point, thank you very much. We would probably like to leave the discussion until the end of the session, but the essence of this session is to discuss the essence of the most important demographic challenges facing Europe. And before we switch to the issues of demographic changes in Poland, I'd like to invite Minister Socha to discuss the demographic scenario for Poland 2040 prepared by the Committee for Population. Thank you very much. I'd like to greet all of you here, and I'm very pleased that I can be here together with you. Above all, as a participant listening to the very interesting presentations that will be delivered here all day, as I can see. For obvious reasons, the topic of today's conference is the most important thing, among the most important things that I deal with, and I'm very pleased to be among such a respectable community of individuals, knowledgeable individuals. Before I get to the topic that the professor has announced that I will be discussing, I'd very like to briefly express an opinion on and present our position as a government and as the government officer for demographic issues concerning the document that we have prepared, which we call the Demographic Strategy for Poland 2040. For more than 2 years, since the government officer has been established, we've been working on the document that I've mentioned called the Demographic Strategy 2040. This document shows, the name of the document shows the perspective in which we want to develop a policy related to demographic challenges. But of course, we realize that for you, for the scientific community, demographics is a broader subject than we have adopted in the Ministry of the Family, because we, of course, have to look at this issue
from the perspective of population structure and the public policies that need to be tailored to it. There are several areas in which I'd like to explain to you at today's conference. As the panel for today's conference shows, demographic issues concern not just fertility and procreation, but also migration and a range of other things. Because we are devising public policy while taking into consideration the perspective of the state, we, of course, have decided consciously to exclude migration from this policy because there's other state agencies that deal with the issue of migration, and of course we realize that these two policies need to be coordinated and harmonized, but we, as the Ministry of Social Policy and the Family, deal with devising the public policy, above all, with respect to fertility and changes concerning birth rates. Of course, also to a lesser degree with respect to death rate, but these are not completely separate phenomena, of course, and that does not mean that we do not take those other phenomena into consideration and keep them within our optics. But it seems to us to be the most natural solution to address directly the most important issue, which for us are issues related to fertility. The demographic strategy document has already been adopted by the Social Committee of the Cabinet, and it's at this point being considered by the Economic Committee of the Cabinet, and it will soon be joining the canon of governmental documents that will enable us to confirm that around late June and early July, the process of handling, of channeling this document through the approval process will end. The document has taken quite some time to develop because we have been anxious to ensure that it should be a comprehensive and profoundly thorough analysis of issues of fertility. We have analyzed all the available sources of scientific data and literature in Poland and abroad. And we'd like to thank very much all those authors whose work we have taken as tools in our work, including many of you here and many of you participating online. More than 650 works were listed in the bibliography of our report, and of course the link is here in small print at the bottom of the presentation, but of course we'd be eager to send the link to anyone interested. The strategy, of course, has been distributed via all the most important state and regional agencies, including the Statistics Poland, whose representatives are here, and it's also been presented via the institutions of the European Union. We've also analyzed the recommendations of many of the state and European committees and institutions. We've recommended that additional analyses should be made in certain specific areas so that we should have the most up-to-date and reliable data concerning the factors that do affect fertility in Poland. And after synthesizing and analyzing all of these all of this data, we then presented the strategy we so formulated to the many addressees, including from the community, including the NGOs and academic centers,
no nie ukrywam, że trwały długo i liczba różnych uwag, The gathering the remarks from these various institutions has also took quite some time, and the feedback, it took us quite some time to implement Strategia odnosi and się do refer wszystkich to. istotnych obszarów, czynników, które zidentyfikowaliśmy So jako what takie, are które the wpływają main na fields dzietność w or Polsce. types of factors that we have identified as Podzieliliśmy je na affecting 12 fertility obszarów, in myślę, Poland? We divided them nie into licząc tego 12 11 i 12, który jest oczywiście bardzo different istotny, bo jest fields, to podnoszenie not jakości counting zarządzania i 11 and wdrażania 12, which we polityk consider to publicznych be na very różnym important, which is szczeblu, about czyli management and zarówno also samorządowym, implementing jak of i policy tym on the centralnym. central Można powiedzieć, and że local government koncentrujemy level. się na tych 10 One can say that we are focusing które, on the 10 no, syntetycznie fields pokazują which present te in a najważniejsze synthetic czynniki way wpływające the most important na factors that dzietność. affect fertility. Jeśli chodzi o realizację tych As polityk far w as tych the obszarach, implementation of the oczywiście w policies niektórych in these jesteśmy bardziej specific fields zaawansowani, w niektórych are concerned, stoimy tak we are naprawdę na początku drogi, długiej pleased drogi with do some of tego, them. by With some można others, of powiedzieć, course, że we're dany at the obszar very jest, beginning of a long road, polityka publiczna dotycząca danego obszaru jest wprowadzona w sposób and the policy, the state policy in these fields odpowiedni i has optymalny. been I ostatnia rzecz, for some time powiem, already że been pursued czasu and mamy the niewiele. Chciałam proper tylko time przed perspective. dzisiejszą dyskusją zwrócić uwagę So na in kilka, today's discussion, we dosłownie would like kilka to bardziej just like to szczegółowych point kwestii, attention to a które few, w pewnym literally sensie just są a few specyficzne dla Polski, very które specific odróżniają issues which nas are od distinctive for niektórych Poland, which przynajmniej krajów by europejskich. which Poland stands out against the backdrop of Posiadanie other dzieci, European a countries. forma związku. Szanowni Państwo, z naszych badań Having przeprowadzonych, children o których mówiłam specjalnie and na potrzeby tego dokumentu, type of wynika, że kwestia family małżeństwości jest w Polsce nadal bardzo The issue istotną of kwestią, jest jednym z elementów szerszego poczucia the type of bezpieczeństwa, które family jest union potrzebne is a very dzisiaj młodym current ludziom, by issue in Poland. zawierać stałe związki i mieć dzieci. Kwestia it is luki important for edukacyjnej, young która jest people to bardzo continue to istotna want w to Polsce, form bardzo family duża unions and to have jest children. przewaga wykształconych kobiet nad There is a certain wykształconymi gap mężczyznami, co również się of przekłada fertility na in Poland trudności between w formowaniu individuals, związków i between the educational bardzo level duży and the odsetek w Polsce kobiet w wieku lat number of 40, children. które nigdy A nie large miały number of dzieci. Kwestie women mieszkaniowe i aged 40 who have priorytet, never had jakim children, rodzice and the w Polsce priorities which parents uznają osobiste formy recognize sprawowania in their opieki nad dziećmi, to w kontekście life opieki is do the lat 3. Dziękuję bardzo, personal przepraszam za przedłużenie. Dziękuję care pani minister za of dyscyplinę children czasową. exercised Jest by mi children. niezmiernie That's the most niezręcznie. important point we just Trudno wanted to było point attention to. online Thank you very much. tą It was very, dyscyplinę, we really appreciate your contribution. It was would be very difficult tutaj for us to zachować, ale tutaj to, muszę prosić. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia i we'd really like to informacje. thank you for the My clarifications jesteśmy świadomi of the government policy. złożoności procesów We certainly demograficznych i do ich appreciate the wielości complexity oraz potrzeby and the kompleksowych multiplicity działań. of the Myślę, demographic że factors rządzący and the również need for powinni mieć a świadomość comprehensive approach, konieczności including on the part of współdziałania governmental pomiędzy poszczególnymi authorities resortami and po to, recognition of the aby te need działania for przyniosły właściwy collaboration and a efekt. collaborative approach Proszę Państwa, if our joint przechodzimy do efforts are to kolejnej have a prezentacji positive teraz o effect. zmianie demograficznej w Next, Polsce we would like to po move on to the next 89 roku. presentation Pani about profesor, demographic changes proszę in o Poland dyscyplinę czasową. since 1989. Dobrze, Pani professor. po Is 15 Professor minutach. Irena Kotowska. Gdzie to mam naciskać, żeby chodziło? Proszę Państwa, zanim będę mogła już Ladies and korzystać- gentlemen, before I can use the Słucham? PowerPoint, Dobrze. Proszę Państwa, po pierwsze chciałam I podziękować, would like to thank że koledzy mnie poprosili do for the zabrania głosu w invitation tej to bardzo participate in prestiżowej this very sesji. prestigious session. Chciałam się wytłumaczyć z koncepcji I would like to explain prezentacji, myself. którą, I would like to explain za chwilę my Państwu idea of the pokażę. presentation, which A I'll be showing to mianowicie you in a tytuł brzmi minute. Zmiana The demograficzna w title is Polsce, ale Demographic też Change in Poland. nie mogłam sobie pozwolić na But szczegółowe informacje o poszczególnych I elementach could tej not zmiany, really bo include będzie detailed to information przedstawiane w on the poszczególnych particular sesjach elements of przez this change, which bardzo will be dobrych presented in ekspertów tej kwestii. other presentations by Zatem, very eminent experts. Moja prezentacja So my presentation przekazuje gives podstawowe you the ustalenia dotyczące tych gist
procesów, o of których będziemy za the chwilę mówić. most fundamental I results chcę of w tej research on the prezentacji processes we'll be wyjaśnić talking także, dlaczego about, przyjęliśmy taki tytuł. and I would like Czyli to chcę explain powiedzieć, the jak title. rozumiemy zmianę So, how demograficzną, we understand demographic co to change, znaczy dla nas what it zrozumienie tej means, zmiany. the understanding I of the zanim demographic przejdę do change. prezentacji, to jeszcze chciałabym się odnieść do tego, co przed chwilą zostało przez panią minister I would like to powiedziane. refer to the words Ja spoken rozumiem by ograniczenia Minister Soha. organizacyjne, I understand administracji limitations państwowej. Rozumiem, że różne of resorty the są government, odpowiedzialne za and różne I działania. understand that Tylko various ministries are ja responsible for nie various wiem, domains of life, Dlaczego politykę but I cannot understand why the policy of supporting parenthood strategią demograficzną, bo to is jest element, referred to as the demographic strategy, apeluję because o this to, is only by one te element nazwy, of the które demographic przyjmujemy do strategy. odpowiednich So dokumentów, I would like to extend an appeal for the names of documents to be adequate Chciałam wyjaśnić, przepraszam, for what they stand chciałam for. wyjaśnić, dlaczego właśnie mówimy o So why konieczności do we kompleksowego talk ujęcia zmiany about demograficznej. the complex perspective on Mam demographic slajdów niewiele, change? ale one są tak mocno nasączone różnymi informacjami. I have Zaczynam only a few od slides, tego, że and let me o co nam start with właściwie chodzi w tej dyskusji o zmianie demograficznej. what Przytaczam about the państwu demographic change that is so important. piramidę wieku. Zresztą So this is podobnie the age podeszła do tego pyramid, pani profesor as Professor Helga de Waal. Helga de Waal did. Punkt startu rok 1990. starting point, No tak 1990. wygląda piramida That's the wieku w pyramid. Polsce, które odzwierciedlając przeszłe Which wyże i niże. represents previous Mamy highs and określoną lows. strukturę wieku, którą There is tu a certain zaznaczyłam. composition, No i age mamy composition, 38 and there are milionów ludności. 38 million people in 30 Poland. lat mija, piramida wieku 30 years 2020. go on, and in 2020 the kształt pyramid, widać wyraźnie jest inny. we can see a Nadal different shape. znaczenie mają Still, roczniki wyżów i niżów demograficznych. High and low I zasadniczo zmieniła się, jak years Państwo widzą, struktura, are significant, but the wskazują te composition has changed liczby. Ale w tym significantly, czasie as mieliśmy the do czynienia. numbers show. Pierwsza dekada But in the 30 years, to był szok transformacji. the first decade Zasadniczo was the popyt na political pracę. transformation W tym shock. czasie nam przyrastały roczniki wzrastała podaż pracy. The I dlatego job zaznaczyłam na supply tej czerwonej linii, decreased która odzwierciedla in the first decade of the transformation. wieku produkcyjnym, to, że do 2010 So- roku nam zasoby pracy wzrastały, te So potencjalne labor zasoby force pracy. increased up to Rost ich udziału z 2010 61% from do 61% to A 68%. potem widzimy Later, bardzo szybki we observe spadek a very właśnie w tej rapid ostatniej decrease dekadzie in the do last decade 63%. to Proszę only państwa, to jest 63%. gwałtowna zmiana. This is a very sudden change. Bardziej regularnie nam wzrastała liczba osób The w wieku increase starszym. in To jest the ta elderly linia population na dole, increased ale more in a more skala steady tej way, zmiany, chciałam but the właśnie scale na of to the zwrócić change uwagę. Ilustrują proporcje, czyli te odsetki, illustrate the ilustrują proportion, stałe zmiany, ale także but liczby also bezwzględnie są the istotne. absolute I numbers chciałam are zwrócić significant. uwagę na jeden element, który Let me dotychczas draw your dość attention to słabo one wybrzmiewał, element gdy which has ocenialiśmy, not been focused on so far, zmiany ludnościowe, a mianowicie namely, to, że już w tym stuleciu, od początku tego since the stulecia, beginning of this century, stopniowo malała liczba kobiet w wieku rozrodczym. Teraz to jest zasadniczy the number argument, of women in który jest reproductory podnoszony, age jeżeli mówimy has o been on the przyszłej decline. liczbie urodzeń. So when we talk about the future Dzietność jest fertility, ważny, ale czynnik strukturalny wynikający fertility z itself is wielkości tej important, populacji, która może mieć dzieci, but jest this bardzo structural factor, I teraz namely jest the number of kwestia childbearing tego się age spodziewałam, women, że is pewne slajdy very będą significant. musiała być, ale jakoś separacja. I teraz jest kwestia, jak my o tej zmianie mówimy. How do we approach this change? We are mostly interested in the population resources.
We point to changes in population, changes in the composition of population, and one of these factors is especially interesting. That is the age structure. We talk about the aging population and the intensity of this process. But actually, it has been only one decade that we focus on the decline in the labor force. And recently, we talk about childbearing population of women. So we have to tackle these issues, not only in terms of individual resources, but we have to connect these issues with the processes that impact on these changes. And let me emphasize the understanding of the relationship between the resources and processes. I will return to that later. The change we are discussing on the Polish scale, depopulation is not so much visible, but in spatial terms, the very processes, the ones that are marked in blue, and the resources, they are different. They take different courses. So we are dealing with a decline in population. And when we consider the future, we definitely observe decline in population. Let me point out that the number 38 million in 1990, this number only to some extent is affected by temporary migrants. In the census, the number of migrants was less than 500,000. Well, nowadays it's over 2 million of temporary immigrants, but there are also immigrants, over 1.5 million. So the very same numbers in the population scales are the same, but the composition is different. There is one more issue which is particularly important to me. When we talk about fertility change, those spectacular changes in Europe, mostly in developed countries, we mostly deal with what happens to marriages, that is formation of relationships and their dissolution. So the features of human behavior related to contracting marriages and relationships and decisions, whether to get married, whether to have children. These are fundamental changes in this respect. And the intensity of these changes and their distribution over time was different in different European countries. We are speaking about 3 decades in Europe, in Poland, but we have to keep in mind that in Europe these changes started back in the 1960s. So the diversity in the forms of families increases, but also in the course of our lives we participate in different forms of families. I insist
rozpatrywać zmianę zasobów to ludnościowych. consider the change of resources Zmiany wielkości populacji, not only in różnych terms of struktur, population numbers tylko and odwoływać composition się of do population, struktur but rodzin. also to talk I tu about the nawiązałam structure of do family. kolejnych spisów. So here spisie z I refer to 88 consecutive roku censuses. W ogóle rodziny 1988 tworzone na podstawie związków niemałżeńskich nie były uwzględniane. they did not even consider definicyjną zmianę non-married w 2002 relationships roku. as W families. 2011 już This was introduced in 2002. In 2011, we can see the changes, such as the increase of the share in non-marital relationships. But we can also see other changes, such as one-parent families. Now, there are questions about the recent census from 2021. We already know the trends, but we are not aware of the scale of the change. Let me point out that the data on non-marital couples, they do not really reflect the scale of the phenomenon, because the information is given about the moment when the census is taking place. But in other forms of research, we also ask other questions, and when we compare cohorts, the changes are even more visible. So, according to research conducted in 2014 and 15, so for the cohort born in 1965, between 65 and 69, marriages were 85% of the first relationships. For the cohort of people born between 80 and 84, it was only 52%. So researchers expect this trend to continue. So how should we think about the change? To extend our understanding of what we mean when we speak about population resources. Analyzing the diversity, we have to focus on new criteria of diversity, as is indicated by extant research. And the element which is increasingly visible, that depopulation processes are also hugely diversified. So, let me sum up how we understand demographic change. So let me signal one more element, because I expect it will appear in other presentations as well. So we have to differentiate processes from examining human behavior which gives rise to those processes. Well, there is the micro scale and macro scale. Since the 1970s, demographic research focuses on micro data. So the first research started in 1990s, but there are new studies
the perspective of human life course has become a standard perspective in demographic research, and we could talk extensively about the sources of data, but I will not deal with that. So in this way, I've gone through my 3 or 4 slides. So let me now move on to some other information. że tak powiem, wystąpieniach. Ale chciałam właśnie podsumować. So this detailed statistics will be available to you in the presentation and other w tych 4 speeches. procesach, które konstytuują zmianę demograficzną. So, summing up, the 4 processes that constitute demographic change within the recent 3 decades we are considering. The changes are very, very deep, not only with respect to fertility, relationships, mortality. Teraz pojawiły się nowe zagrożenia. Mortality used to drop, but now there are new threats. Zmieniły zupełnie swoje It is also ale about to także dotyczy emigracji, migration, które, po emigration. pierwsze, przez cały okres, już kończę, miały rosnące znaczenie jako ta składowa So dynamiki emigration wewnętrznej. was a Ale very przede important wszystkim factor, doświadczamy and tej it was on the historycznej increase. zmiany, o której będę And mówić now w we are moich experiencing this Także historical nasze change, pytanie which jest will be takie. dealt with in other Starajmy presentations. So się. that's the To jest question. apel do Our question badaczy, is, ale let us także try, apel do odbiorców naszego both przekazu. researchers My and wszyscy recipients musimy of our data, we all have włożyć to wysiłek, starać się take an effort, zrozumieć do tę our zmianę. best to Co understand the jest change, elementem tego zrozumienia? No, diagnoza tutaj napisała. Ale przede which wszystkim includes apeluję o to, by diagnostics zastanowić się, co jest zagrożeniem, a co jest and the szansą. Czy ona recognition rzeczywiście of jest challenges zagrożeniem? and threats, I whether teraz jak reagować? threats are really threats or challenges or maybe opportunities, and how to respond. How should we adapt to the situation and what we can... Czyli takim głównym, istotnym, Yes, so we have to ask the question about the core elements of the whole discussion. What is the core of the discussion? Mam cichą nadzieję, że So this is my message. prezentacji, ale część tam I would like to encourage you to get familiar with the data in my presentation, and I encourage you to further reflection. Thank you very much. Bardzo dziękujemy pani profesor. Thank you very much, za takie Professor Kotowska, for such a głębokie synthetic podsumowanie tego, and co się in-depth stało w minionych summary 30 of what has latach. happened over the past 30 years in Państwa, Poland. Pani profesor nawiązała Ladies and do gentlemen, danych. Oczywiście Professor przejdziemy Kotowska do tego talked about punktu, ale za data. chwileczkę. We'll of course get to that point. 24 lutego stało się coś, czego pominąć nie 24th możemy. of February, Do czego something happened which we nawiązywała cannot w swoim wystąpieniu pani pass profesor over in Helga science. Dewal. And A that's teraz something that poproszę Professor Helga łączącego się Dewal z nami talked już about, kilkukrotnie and also pana profesora Macieja Duszczyka. Professor Maciej Uchodźcy Duszczyk wojenni will w also be Polsce. dealing specific with Wyzwania, that, szanse namely the topic i of rzeczywistość. war, Panie refugees in profesorze, Poland, the bardzo challenges, proszę opportunities, and o realities. przedstawienie problemu. Please, Professor, the floor is yours. Nie słychać. Trochę mówiła do sali, mam nadzieję, że jestem słyszany teraz. Okay, I'm hoping that you can hear me now. Że jestem słyszany, wszystko jest okej. Ja już nie będę oczywiście pokazywał prezentacji, Of course, I'm not going to be showing a presentation because syntetycznie odnieść I do kwestii, don't want to complicate things unnecessarily, so I will just synthetically try to address a few of the main topics, main issues that need to be addressed. W tym momencie ze Sztokholmu. I'm speaking to you now from Stockholm at the invitation of the Reichstag.
I chciałbym na to początku powiedzieć, że reach atmosfera wokół Polski jest naprawdę absolutnie fantastyczna. W każdym speak wystąpieniu, to czy to a minister parliamentary group, and I'd like to say that the impression of Poland is really fantastic in Europe right now. Zgromadzenia Parlamentarnego The Krajów Bałtyckich. ministers and Polska rzeczywiście the jest parliamentary groups that uważana I've za talked kraj, to, który dla Ukrainy Poland robi is considered to bardzo be the dużo. country that is doing I to a great jest deal for rzeczywiście Ukraine. też pewnego rodzaju szansa dla nas, And that is, of którą course, należy wykorzystać. without a Pozwólcie doubt, Państwo a great podzielić się opportunity for informacją. us. No jest pewnie I'd like to oczywista, share ale that with you. nadal ta bardzo dobra atmosfera Perhaps it's wokół Polski, wokół tego, co obvious, Polacy robią but dla uchodźców, I'd like to confirm that that very positive atmosphere with respect to our country still continues. powiedzieć, ono wynika What I would like to share with you today z analiz, które stems from our analyses about będę Państwu dzisiaj mówił, migration. wyłącznie dorobek mojej pracy, ale całego zespołu. And this is not just the findings of my own work, but also a greater team at the University of Warsaw. Many of us have had to suspend other projects, wanting to focus on the more current issue of war refugees from Ukraine. During this short presentation, I'd like to point out, address three specific issues: what we know, or at least what we assume we know, and what we don't know. Patrząc na kwestie związane z imigracją, In terms of the issue of migration, wojennych z Ukrainy. war migration, more refugees from Ukraine. Taką kwestię definicyjną. So first, a definitional issue. We have a problem of how we should refer to the war refugees from Ukraine, because that's how we refer to them. Of course, the very term refugee is related to the Geneva Convention, but many of the individuals who've come after 24th of February have not sought refugee status, as Professor Devalk has talked about. They have sought temporary protection, which completely changes their status. It's a kind of attempt, it's a kind of pilot project for dealing with such a scale, a phenomenon such a scale of migration. The rights that it grants have never really been tested in practice. And it's not always obvious how they need to be, those rights need to be implemented in national law and applied in practice. Each country is doing it slightly differently, and so various challenges emerge from this. What's important, what I can say about what we know what number of individuals has crossed the border with Poland since, as of yesterday, it crossed 4 million. And those are just border crossings we have talking about. We're not talking about citizenship. We're not talking about multiple border crossings. What we assume that we know is the number of Ukrainian citizens who have truly crossed that border and remain in Poland. We estimate that, and together with the Border Patrol, which publishes its information on Twitter every day, but that doesn't tell us the realistic number of war refugees who are fleeing war activity. We estimate that to be about 3.5 million. And so there are about 500,000 individuals who are not are either not Ukrainians or they have repeatedly crossed the border. Another number that needs to be mentioned here is the number of individuals who are staying in Poland as of today. We estimate that number of various methodologies, around 1.4, 1.5 million individuals. The personal identity number figures for registering new personal identity numbers for Ukrainians gives us a different number of about another 1,200,000 individuals. But we know that not all the individuals do register for a personal identity number, and some of those individuals who have registered have gone back to Ukraine for a moment or gone onward. So we have a system that can identify individuals who are returning to Ukraine and have been identified given a Polish identity number, but we are not able to catch individuals in our statistics who have, for example, gone on to Germany without crossing any external border. Those are the issues that reflect upon our ability to estimate the numbers of individuals in our country.
and they each present certain challenges in just identifying the basic numbers. Of course, they stem from sometimes the problems of identifying individuals who may, for example, collect benefits in several countries at the same time or register there. And there is an awareness that this problem exists. The European Commission has created certain specific elements for identifying where specific individuals are registered and how. So in terms of things that we do not know, for example, is how many individuals of these individuals will remain in Poland for the next coming months, whether it means all of the individuals who we are talking about as registered, 1.4, 1.5 million, maybe somewhat fewer, maybe somewhat more. I recently gave a presentation at the Committee of Demographic Science, and we had questions about the plans for these individuals in the future and how we can estimate them. And we talked about the issue that we should not be asking the individuals, the war refugees from Ukraine, what plans they have for the future. Because first of all, they really do not know what they plan to do. The situation is so dynamic. And just asking them can encumber a certain burden, and even forming this bears an effect on any sort of policy formulations for the future. But what is crucial on this issue about the numbers for the data for the coming months, and these numbers for the PESEL are approximate to reality. We know that this population more or less looks like this. So we have 45% of this population is 45% children, 40% women. And so we're looking at this data from the perspective of the future of the children. Okay. And those decisions will be made in the coming weeks. We assume that we have basically two fundamental groups of individuals. The first is the group of women with children who came to Poland after the 24th of February. In this case, they combined with other members of their family. These are families which lived in Poland prior to the 24th of February, and as a result of the war, their women, partners, wives with children came to Poland, and they brought their families together and unified. And there are other families where there are next door families where the men are in Ukraine and the women and children are in Poland. And we can already say we already see the tendency where some women and children are going back to Ukraine in order to spend some time with their husbands or fathers or partners. And we don't know where exactly they will be spending time as of the 1st of September, so we have to be prepared for them. So we have formulated 4 different scenarios as the most probable for the future. A very long-term the scenario where the conflict continues for a number of months and continues to ebb and flow, assumes that the entire population of Ukrainians in Poland, all the individuals who came after the 24th of February and haven't left, or those who came before and haven't left, and those who came after 24th and have stayed, will be around 3 million individuals, 2.8 to 3 million individuals. Which of course has a significant impact on the domestic population, because those who came before were more predominantly male, but those who came after 24 are prevailingly women and children. And this issue, of course, has to be taken very seriously into consideration, how it affects the domestic population mix.
So as to the final number, we know it's more or less 1.2 to 1.4 million individuals remaining in Poland, but we're not certain how many of those individuals will return to Ukraine or will remain in Poland for the autumn. As we say, as I have said, that population that remains will definitely be larger than the population that was in Poland before 24th of February, and that we have to take into consideration. Of course, where do we need to factor that in? The first domain is the field of education. These children who will be in Poland as of the 1st of September when school starts in Poland, and assuming that all of these children will be going straight to Polish schools is mistaken. Even if we just assume that it's 600,000 children, the Polish schools are not capable of undertaking such a challenge of taking all of those children directly and immediately into Polish schools. Next, it would also be quite a massive challenge, because after the war trauma and after the tragedies that have affected many of the family members and next and kin of the individuals we're speaking about, have had an effect on these children, and taking them into Polish schools would, in many cases, also entail another trauma, which would not be easy for them to undertake. Not always these are children who are capable of speaking Polish, and it would be forming extra facilities or tools or classes whereby these children would be able to adapt to the conditions in Polish schools would require considerable effort. There are a number of such children who are capable of freely functioning in Polish schools. And in the younger classes, it will be different than in the older classes. We can see that the turnout of Ukrainian children in younger classes is larger, whereas in the older classes it's much smaller. So various solutions are going to have to be functioning at the same time. There will be preparatory classes, and there will be other mechanisms as well in parallel. Nevertheless, many of the Ukrainian children will continue to be studying in keeping with the Ukrainian education system remotely. Of course, this can't be akin to what we saw. Many experts are saying this, but during the COVID pandemic, these children who are capable of leaving their house and going to a center where they can gather with other students is certainly desirable, but assistants or teachers speaking Ukrainian are not so easy to find, and we definitely do not want these children to lose a whole year of their education or more, and so it's a problematic issue with many aspects. If it's going to be remote learning, then it certainly should be on the local government level organized. It has to be organized legally with a good legal foundation, and this element of remote education needs to be organized in this respect. In terms of challenges, the absolutely key challenge is housing. As of the 1st of July, the 40 zloty subsidy per individual of being kept in a Polish home will be ending. And quite a few Ukrainians have been taken by Polish families. Many Ukrainians have also taken in other Ukrainians. There are also quite a few vacation facilities and educational facilities, sporting facilities that have been adapted for housing purposes in different municipalities. And so we realize that there's quite big challenges to be faced here as well. Many of the vacation homes, for example, need to be vacated because they have contractual obligations for guests to arrive at some point during the summer vacation. And this challenge will probably make itself most evident in June. And
also, it's possible at that time that some of these individuals will return to Ukraine, decide to return, and that might resolve part of the challenge. However, we cannot predict the dynamics here, and the idea of occupying these vacation facilities again starting in the autumn is not something we can impose upon their owners. And so hence the issue of housing will really be significant in the near future. And yet another crucial factor is the job market. I'm not going to discuss this in depth because I know it's going to be discussed later, but the issue of qualifications to women and the free jobs available. On top of that, there's an economic recession that we face in the job market. And another issue is the issue of the healthcare system. This is, of course, important now, but it'll be even more important in the autumn when the autumn season of illnesses begins, and also we have the impact of the schooling system. So in terms of Polish-Ukrainian relations, analysis of Twitter and other online sources shows that there is a certain uptick of late in anti-Ukrainian hate-mongering. And this is a phenomenon that we need to think about whether the Polish society is somehow wearying with the level of the assistance being provided. And perhaps the 40 zlotys that's ending in July perhaps isn't the worst idea, but because of the impact of the perception of society. And the last issue is the issue of not only Ukrainians on the Polish-Ukrainian border, but also the situation on the Polish-Belarusian border, which also presents its own set of challenges, not just from the Poland's perspective, but also the entire European Union, and the problem of the double standard that's being applied to these two different countries, which is something that really needs to be very seriously considered about how to react to refugees, how to react to the provocations of Belarusian President Lukashenko, and what's the situation is with the individuals striving to cross the Polish-Belarusian border. That's a very complex issue that also need to be. I apologize for the technical issues. I hope that you've managed to help me to hear my presentation, and I thank you very much in the meantime for your invitation, and I wish you a productive conference. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, krótkie wystąpienie, ale ile problemów, that was a very short presentation. How many problems and how many challenges related to refugee status have been dealt with, and those are only the ones that Professor Duszczyk has been able in such a short time to list. Of course, we are helping as much as we can, but we need to do it sensibly and as sensibly as possible. The next and last presentation during this session, which we have referred to already several times today, concerns the National Census 2021. We are very pleased that it has been carried out in Poland. It was certainly a challenge for the entire Statistics Poland, and we thank them for undertaking such a big challenge, including with respect of the pandemic in many other countries. Such a census was abandoned as a result of the pandemic, but not in ours. No, czuję się jak
zapowiadający dobranockę, ma być krótko i przystępnie. Także I feel like a presenter of a children's story. It has to be short and accessible. Kilka miesięcy po realizacji spisu i to, co prezentujemy, oczywiście ma charakter wstępny. So this is like a preliminary results of the data which we obtained in the census. Które jesteśmy w stanie analizować do bardzo niskich poziomów dezagregacji. Tutaj chciałbym się przyłączyć do podziękowań, ale zawsze muszę zaznaczyć, przepraszam tutaj pani dyrektor z Departamentu Badań Demograficznych. Extend my thanks to the Director of Demographic Research. To jest olbrzymi wysiłek całej służb statystyki publicznej. Well, it's a huge effort on the part of administration. Poprzednio zupełnie inną metodą i efekty też, jeżeli chodzi o na przykład o wymiary jakości, też są inne. Ale na pewno w efekcie całego tego procesu będziemy dysponować jako środowisko naukowe. Surely, due to this process, we'll have some reliable statistics, unprecedented quality, which will become basis for some important research. And this is our input into the infrastructure. To właśnie jest oparte na spisie powszechnym, więc tutaj rola tego spisu jest nie do przecenienia. So the importance of the census cannot be really underappreciated. Wzwyż tej piramidy się przesuwam i coraz gorzej widzę. Niestety. Także też to ma takie konsekwencje czasami bardzo żywe. Państwo wiedzą, że według definicji according na poziomie 38 36 tysięcy i to the census, the number of population in Poland was this, which means only a small drop in absolute numbers. But when we take into consideration the composition, the changes are more visible. So it's rather obvious when we break down the data into the gender, men and women. It's fairly predictable when we consider the data coming from towns and villages. Że będziemy w stanie pogłębiać się bardzo, bardzo głęboko, mając cały czas ten wysoki poziom jakości, bo w grudniu będziemy publikować dla Państwa some data obtained in the census are rather obvious and predictable, but it also enables us to obtain very, very detailed analysis. And I would like to encourage you to use the new website of Statistics Poland, which will include all the data. I wouldn't like to analyze the details presented in particular slides, but let me just mention that there is some movement from villages to towns. Well, we are not surprised by the data obtained from particular voivodeships. The Mazovian voivodeship is the biggest, and the next one is Silesian. To mamy tak, że spadek liczby ludności jest największy w województwie But we can observe the greatest drop in population in Świętokrzyskie voivodeship and then in Opolskie and Lubuskie voivodeship. The greatest increase was in Mazovian and Pomorskie voivodeship. So we can see that dynamics is correlated to economic potential and the urbanization factor. The median of population age has decreased, and I myself feel part of this process. So the median is 43.3 for men, 40.1. So there is increase by 4 years with respect to the previous census.
To, co widać najwyraźniej na piramidzie This ludności, is also tutaj ten reflected ruch in the w górę, pyramid, to and the wyciskanie upward piramidy do góry movement widać wyraźnie. Mamy to, is very linią clearly zaznaczną, visible. z poprzedniego spisu. The line No i już marks na precyzyjnym the wykresie shape kolumnowym from the mamy previous też, te wyniki z census. ostatniego spisu. Jak już widzimy, to stopniowe przesuwanie się roczników w górę, co zresztą oczywiście znajduje konsekwencje w takich prostych ujęciach This grup has ekonomicznych. consequences Często in przyrost economic miliona groups osób according to 65 age, lat i więcej, czyli zdecydowana zmiana struktury, jednocześnie zmiana spadek which liczby dzieci. W ślad za obviously tym, affects wskaźniki fertility wyliczane, w oparciu o te proste and other factors zestawienia which are współczynników calculated przeżywania on the basis of these tutaj factors. zaprezentowane na wykresie. Jeżeli chodzi o ludność według stanu cywilnego, When we to była to consider the wiadomością, marital która jest status odmienna. of the Jedyną jest to, że population, mamy większy udział rozwiedzonych so the rozwiedzeni i rozwiedzone. number of Tutaj miałbym divorcees dokładne has dane, also to już, increased, pozwolę as sobie reflected sprawdzić, bo oczywiście in the nie graph. pamiętam. Mamy teraz 2,4 It's miliona. it's 2.5 million, which is a significant increase from 5 to 7% in the whole population. And the distribution in voivodeships is also significant and is higher in northern and western voivodeships, and it is correlated to the number of extramarital children. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, my te dane prezentujemy na stronie. One oczywiście są, So the details are presented on our website in various types of graphs and tables. Kraju urodzenia, ale znowu muszę przypomnieć o tym, że poruszamy się tu w jeszcze granicach definicji krajowej, czyli nie tej opartej o definicję rezydentów, tylko tych krajowych, czyli ci, którzy na przykład zachowują this table czasowo zamieszkują za granicą, dalej są represents the population according to the country of origin, but we apply this old definition here, and the more detailed data have to be still developed and will be published. Ludności według kraju urodzenia mam zaprezentowane, to jest 98,5, to są ci, którzy urodzili w Polsce. So 98.8 are people born in Poland. Przyjmujemy, że kraj urodzenia to jest dzisiaj, według dzisiejszych granic. We assume, yes, today's Polaków, które mogły się urodzić w Polsce, ale borders of a country which somehow affects this picture. Tutaj mamy rozkład ludności urodzonej za granicą. So the distribution of population born abroad according to age. Mamy przesunięcie się, jeżeli chodzi So when we compare the 2011 and the 2021 census, we can see the shift. Z upływem czasu. Ludność według kraju obywatelstwa w 2011-2021 We can also observe the differences according to citizenship. Ta kategoria ludności krajowej nie jest najodpowiedniejsza, żeby to analizować w sposób pogłębiony. To z tego co pamiętam, to jest około 15%. As far as I remember, it's about 15% of population in this group are people from European Union and Ukraine. W tym ujęciu to już powiem, że to jest is represented at the level of 25%. Już zaraz powiem Państwu dokładnie, bo oczywiście tych informacji jest tyle, że samemu ciężko czasami odczytać. I have to just make sure this is the correct figure. Tak, Ukraińcy to jest 47% tych Well, actually, właśnie, 47% of this subgroup. Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej to jest 15,5 tysiąca, a ci Ukraińcy to jest tak, 50 coś, tutaj widzę, że zniknęło. A tutaj jest napisane rzeczywiście. Yes, so we can refer to the Tak jak table. powiedziałem, te informacje, nie wiem dlaczego to już mi przeskoczyło do końca. Ach, coś tu jest przypadkowego. Jeżeli chodzi o rozkład tego na terenie województw, no te dane zaprezentowaliśmy w układzie według województw. So the distribution in different voivodeships, Wiadomo, że województwo mazowieckie jest tutaj tym as we can see, the Mazowieckie voivodeship is the greatest attraction.
procesy związane również z procesami traditionally other voivodeships i wieku. Tu na tym wykresie można also host a number of guests. którzy mieszkają w Polsce, są zameldowani. Oczywiście oni się kumulują w tej grupie wieku produkcyjnego. To najprościej podsumował. The greatest group of tej grupy, podgrupy, bardzo niewielkiej grupy osób w stosunku do populacji ogółem. Tutaj jeszcze proste zestawienie według miejsca urodzenia. According to the place of birth and citizenship in 2021, chciałem dodać, to wprawdzie nie są zjawiska demograficzne, one są z nimi ściśle powiązane. well, what I have presented is just some statistical data. These are not clearly statistical information or statistical results. I would like to add to this the number of houses or household. We can observe a significant increase, almost by 14% with respect to the previous census in 2011. Yes, so this figure represents the number of buildings. And we know that the most buildings are just family houses, and this is the dominant type of buildings in Poland. So our analysis on housing resources show that we could quite precisely identify households. W kraju poprzednim razem to było 970 000, a więc tutaj dosyć istotny przyrost. We can see a significant increase. Bo to jest przeszło 12% when we compare mieszkaniowego w Polsce, przy czym w jednym z województw, chyba w opolskim albo w świętokrzyskim, ta wartość, albo w lubelskim sięgała 16%, także there is a huge number of households which are empty, so they are just resources, but they are not occupied by any occupants. So this high number is quite interesting. So here I'm presenting the website with the exact data obtained in the national census in 2021, and I would like to encourage our partners to get familiar with the data. We are open to your comments. The information is presented in a certain schedule, which is available also on our website, so not everything is published at the same time. So we can expect further data broken down into municipalities in September, and in December the kilometer network. Thank you so much for your attention. Bardzo dziękuję za tak Thank you very much for such a synthetic presentation of the national census data. I would allow myself to mention three issues of this very substantive session. First, I'd like to refer to the results that President Roskrut has presented. Tutaj harmonogramie publikacji wyników spisu ludności zdaje się, że jest to wrzesień tego roku, kiedy takie szacunki mają być przedstawione. Wszyscy chyba z niecierpliwością czekamy, żeby dowiedzieć publication of the census results. I think it's September when the biggest estimates will be presented, and we're really interested in the current status of how immigration is not compensating for all the other phenomena, and we're interested in seeing the current status. I didn't introduce the element of discussion, which is very important for any conference, but the
the nature of this session did not permit us to podchodzenia do prelegentów w include that. kuluarach i korzystania z tej okazji, We'd like to żeby z nimi porozmawiać i zapytać o encourage you istotne to talk kwestie. to the Natomiast tych wszystkich z Państwa, presenters którzy uczestniczą w konferencji w sposób hybrydowy, bardzo proszę in more informal o conversations to hear during the conference or online, but also those online can engage with them directly by email. Prelegentom, ale bardzo proszę o And we also, kontakt in the mailowy. remaining sessions, there is a chat Rozmawiałam line z prelegentami, są otwarci via which na tego rodzaju online pytania, participants na will be able dyskusje. to Pan ask prezes discussions, tutaj to powiedział, ask questions że, of the w presenters. każdej chwili służy dodatkowymi informacjami. Proszę Państwa, teraz wszyscy zasłużyliśmy Ladies na and przerwę gentlemen, kawową, now I ale think we zanim have na tą all- przerwę kawową Państwo pójdziecie, we all pozwólcie deserve a ostatnią coffee break. informację, której nie było w The programie, last a mianowicie po piece of ostatniej information sesji before the dzisiejszej o conference. godzinie Coffee? 18:30 zapraszam After wszystkich the tutaj final zgromadzonych w session Pałacu Staszica today na at koktajl, po to, żebyśmy 8:30, mogli I would like to invite porozmawiać everyone jeszcze for a swobodnie na cocktail. temat właśnie tej zmiany demograficznej, którą staramy się zrozumieć, żeby And we can właśnie share w our takiej observations nieformalnej about dyskusji skorzystać z tego, the że magnitude of powiedzmy, demographic changes which we've been discussing all pandemia day. troszeczkę ustąpiła i możemy się spotkać And we can bezpośrednio, be co nie było nam dane przez only ostatnie be 2 pleased lata. today that the fact that the Serdecznie pandemic wszystkich has Państwa somewhat let zapraszam off, po ostatniej enabling us sesji to na koktajl. at least A see w tej each other chwili today, those of us who zapraszamy are na here. kawę. At this point, Jeszcze raz I'd dziękuję like to wszystkim. invite you for
So it's my great pleasure to chair this session. I have several reasons, and I share with you only a few of them. Welcome to this session, and I especially welcome my presenters. And I would like to say that both are very known experts in fertility and family issues, but I met Thomas 2003 at the European Population Conference. He was a PhD student at that time. So I could observe how he developed over this year, and it is especially, I think, pleasure for such people like me, academic professor, to accompany you in your development. Anya was my student, and PhD student as well, and I'm so happy to name both of you professors. So for me, you are as a professor. So this is reward for academic people to see how these young people developed. And Gerda Neyer, Professor Gerda Neyer from Stockholm. I met Gerda at the end of 90s. There was a seminar at Charles University in Prague, and we demographers started to learn about gender. But at the time we were quite fresh with this issue, and Gerda was invited as a lecturer to explain us what gender means and how demographers should care about gender. So I know Gerda about 30 years, and I'm really happy that she could join us for this discussion. So we start with the presentation by Thomas, then Anna, and then Gerda will contribute to this discussion. Thomas, Professor Thomas, the floor is yours. Okay, I will take this. Okay. Thank you very much. And let me see if I can move my presentation back and forth with something. Somewhere. So, dlaczego teraz nie ma? Dlaczego nie ma teraz tutaj tego komputera? Or yes, this is what I need. That's enough, yeah. Yes. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you for inviting me. I'm very happy to be here with you at a conference on demographic challenges. And when I got the opportunity to really come in person and to be at a conference in person, I just take it because I'm a bit tired after 2 years of coronavirus with all the technical issues of connecting online. So it's much more fun to be here in person. I have a little bit ambitious aim to cover a lot of things about fertility trends and family changes in Europe in the last decades. I will probably not cover all the slides and all the things I put in my presentation, but I'm sure the presentation can be shared with you, and you can then look at some of the slides which I will not be able to cover. Now, the thing is not moving, so I cannot go to the next slide. Well, it doesn't go left, it doesn't go right. Now, okay. So let's see if it works. To give you some background, and I'm sorry if I look a little bit left because I have to read from far away. My eyes are not so great anymore. But there is a general change in family trends and in fertility rates. Or I can look the other side. Thank you, yeah, that's better. Thank you. But it's important for all of you to be able to read it in the back. So this trend is sometimes called as a second demographic transition, but it's a
big change in family behavior and a shift towards lower fertility and smaller family size in all highly developed countries. And of course, Poland is not an exception. There was a diversity, especially in the terms of Central Eastern European countries, of the former state socialist or communist, if you like, bloc of countries, having a different trajectory of all these fertility and family changes until the 1990s, so even after the regime change around 1989, which is very understandable given how different political regimes were affecting everyday lives and different policies were affecting everyday lives of people, and of course very different levels of economic development were affecting reproductive behavior of people. So these differences between the East and the West of Europe, we will see some of them still lingering in some of the pictures of current fertility trends, which I will get to later on in this presentation. I would also like to mention that a lot of things were changing about fertility trends since the start of the Great Recession around the year 2008. The recession quite predictably brought about fertility declines in many countries due to economic insecurity mostly, rising unemployment and declining incomes. But surprisingly, fertility rates continued declining in many countries after the ending of the Great Recession, when the economies and the labor market situation improved, which was one of the surprises of fertility trends in the last decade, and I will get more into that in my talk. I would also like to highlight that low fertility in Europe is not just a low fertility in Europe. Today, a shift towards small family size is a global phenomenon, and there are fewer and fewer regions globally, with the exceptions of sub-Saharan Africa and partly with the exception of Middle East. There are few countries and regions which wouldn't experience a clear shift towards small family size. Today, women in Latin America, women in East Asia, women in many other Asian countries, and of course across all the highly developed countries have small families. And so in this sense, Europe is not unique anymore. This is a global shift. There are a lot of debates and discussions about what policies can do about low fertility. Should they, what ways should they try to affect fertility? Should they at all try to affect fertility rates, and how effective they are? And not only me, but also my colleagues, Anna Matysiak and Gerda Neyer, will get into this issue during the discussions, during this session. Okay, I'm sorry if this is slow. Sometimes it works, sometimes not. Now, so this is, in a nutshell, the agenda for my talk. Without much ado, I will just get into telling you something about the data issues, which is important. Okay, let's try once more. Now, so I just list here the different types of data I'm using for my presentation and different data sources. But one thing I would like to mention is that when we are analyzing fertility and family trends in the countries of Central Eastern Europe, we are often dealing with uncertainty. This uncertainty stems from deficient data or problematic data about population structures, about the age and sex distribution of population, especially in countries which experienced a lot of outmigration during the 1990s, 2000s, and 2010s. Why is it so? Because national statistical offices are often not able to record properly the number of people leaving countries such as Bulgaria, Moldova, Romania, Hungary, and other. And as there are more people leaving these countries than is officially reported in these official statistical reports and registries, the estimates of population by age and sex is often overestimated, which leads to very low, deflated estimates of period fertility rates. To give you an example for Romania, there are different estimates of Romanian population of reproductive ages as well, which leads to Romanian total fertility rate in 2018 being estimated
In official publications, this is all official publications, between 1.32 and 1.76 kids per woman. You can imagine that 132 is a very different number with very different consequences than 172, and we have to live with this uncertainty and we have to take it into account when we talk about fertility trends. So sometimes these data are somewhat uncertain. In the case of Poland, this uncertainty is smaller, but still it's very possible that Polish fertility rate is slightly higher than reported in the official publications. And now I get into the fertility trends across different regions of Europe. To make a long story short, if you would zoom back 20 years ago, Europe was quite divided in its fertility rates, and you would see Nordic countries and Western European countries having relatively higher fertility rates as opposed to the other regions. Today, this is no longer true when we look at period fertility indicator. Most regions in Europe have converged somewhere around the European average of 1.5 kids per woman. This is a period indicator, so it can go up and down very quickly. And the only exceptional region in Europe nowadays are Southern European countries with their persistent, very low fertility rates. And we can get to that later on as well, discussing a little bit why is it so. Central Eastern European countries, of course, went through this very intense period of transition in the 1990s, and this is where you see fertility shocks affecting each and every country, sometimes with very, very strong intensity, like in the region of the former East Germany, where fertility collapsed right after the German unification. And then throughout the years 2000s and 2010s, you mostly see some recovery in these fertility rates, sometimes stronger, like in the case of Czechia, which got almost to the level of fertility rate it had around 1990, sometimes a little bit weaker, like in the case of Poland, which is still relatively low in its fertility level. The important thing to emphasize, and I will show it once more again later on, is these trends are unstable partly because women have been changing the timing and couples have been having kids at a later stage in their lives. And this postponement, this shift towards having kids later in their lives is affecting fertility rates we are observing in a period. So when women postpone births, fertility rates get lower. When women are so-called catching up on the births they postponed earlier in life, fertility rates increase. So many of these fluctuations in period fertility rates are driven by the changes in the timing of first birth or birth interval between first and second, between second and third births. You can also see here on the example of some Eastern European countries that these fertility trends were very unstable with ups and downs, and some of these ups and downs were driven by policy changes, policy interventions of the governments in the last 20 years in countries like Belarus or Russia. This is a slide showing that all countries which had relatively higher fertility rates before the start of the Great Recession in 2008, all the highly developed countries, not only the European countries, also non-European countries, experienced substantial declines in their period fertility trends in the last 10, 12 years until the year 2020. Without exception, of course, the magnitude of this decline differed, but today, with the big exception of Israel, which I'm not discussing here, there is no single highly developed country which would have period total fertility rate around the level 2 or higher of kids per woman. And one can also argue, that's for a discussion, that maybe this is also the ceiling of future fertility, that it's very unlikely that developed countries will again have fertility rates around 2 children per woman or higher in the future. This is another map of European fertility changes in the last 10 years during 2010s, based on the latest European demographic data sheet. And you see that not everywhere fertility declined in Europe. There are all these blue countries in the middle, in the southeast, and that also includes Poland to some extent, where fertility rates were recovering to some extent during the years 2010s, as contrasted with other parts of the continent where fertility rates were mostly declining. Why this contrast?
Central European countries were experiencing relatively good economic recovery during the years 2010s, especially the so-called post-communist countries or formerly state socialist countries often had really economic upswings and improvements in their labor market situation, but maybe also a drive to improve family policies have contributed to these trends. Okay, here we go. Just very, very briefly, cohort fertility trends are moving much more slowly than period ones. When we look at the number of children women have at the age of 40 or 45, at the end of their reproductive lives, you don't see these contrasts, these ups and downs you observe in period fertility rates, and things are much smoother and moving much slower. Nevertheless, Central Eastern European countries have shifted towards relatively low fertility among women born in the 1970s. So they are now slightly below the European average. I think Poland is exactly in the same league. And I mentioned already Southern European countries with very low, persistently very low fertility rates. We still see Nordic and Western European countries having somewhat higher fertility rate when we look at it from a generational, from a cohort perspective. Okay, now I'm skipping 2 slides, but maybe it's good to keep some time. No, that's going too fast. I'm sorry for this, but there is like 10 seconds delay between us. Okay. Now I don't have any influence on this anymore. Now it's shifting without me doing anything. All right, let me try to go a few slides back. I have no control of this. Maybe it tells me I have to conclude. All right. Maybe we try again. Can I try to start again? Yes, but should I try whether it works with this one? Okay. Okay. So if I point towards you, it will move. Okay, let's see. Let's try it. Okay. So we are back to completed cohort fertility, and to finalize this story, you see European trends. And Poland is now among the countries with the lowest cohort fertility rates in Europe, alongside Southern European countries, Italy and Spain, which are the lowest, and alongside Greece and Hungary. A bit below the European Union average of 1.66 kids per woman among women born in 1980. So maybe instead of, okay, the story of Central and Eastern European countries and their decline in cohort fertility rates is partly visible here. I mean, this is too small for you to see, but the most important trend in Central and Eastern European countries is an increase in the share of women who are having only one child. So this is what has been happening, especially among the cohorts of women born in the late 1960s and during the 1970s, that more and more women in Central and Eastern Europe were having only one child. And this strategy is very obvious, especially in some Southeastern and Eastern European countries, where having one child is a strategy how to keep not only with economic difficulties, but also with the difficulties of combining a career and family life for the highly educated women in gender unequal societies. In Bulgaria, Romania, and Russia,
in some generations, 4 out of 10 women ended up with having only 1 child. So this was the main driver of declining fertility in the region. Childlessness also contributed to this trend, but to a smaller extent than the spread of one-child families in the region. In contrast to that, if you look at the data on family size preferences, at least the ones we analyzed with my colleague Eva Bourgeois until the year 2012, we hardly see any clear shifts across Europe. 6 out of 10 respondents across European countries in a very stable way said that their ideal family size is 2 kids. Somewhat smaller, about 3 out of 10 share of respondents said that their ideal family size is 3 or more kids, and very, very small proportion expressed an ideal family size of 0 or 1 child. So seemingly, the observed fertility trends to some extent contrast with these ideals, but also with intentions, and we demographers sometimes discuss the gap between these desires and intentions and the actual family size. Let's see if we get the next one. I mentioned this shift already. Women, especially in the region of Central Eastern European countries, have been shifting childbearing to ever later ages, especially in the 1990s and after the 1990s. In some countries, like in Czechia, for instance, the mean age at having first child has shifted from about 22, which is very young, to about 28, 29 years today, and it may rise more in the future in line with the trends we observe in other parts in Europe. This shift has been mentioned already by Professor Kotowska, but I would like to emphasize it once more. Marriage and childbearing are not tightly connected in Europe anymore. More and more kids are born outside marriage, outside marital relations, most of them within cohabiting unions. So these are not kids to single mothers in most cases. And the trend was very clear and very strong across Central Eastern European countries, which are shown here, with the exception of some Eastern European countries like Russia and Belarus, where the trend reversed in the last 10-15 years. Nevertheless, in almost all other countries, there is a continuing shift of childbearing outside marriage, with more and more couples cohabiting and maybe having a marriage later on after having their first or second child. And this is something we need to take into account when discussing family policies as well. Another important shift, and the reason why some countries have very low fertility rates, is that highly educated women have very low fertility rates in some countries. This is a snapshot of Western European and Nordic countries where the situation is very diverse. We have low educated women in Spain and Italy reaching very, very low levels of their family size, 1.2, 1.3, high childlessness and high share having just 1 child. But we see also a contrasting situation in Nordic countries and in France, where highly educated women keep relatively higher levels of fertility. For instance, in the case of Finland, on the left-hand side, you can see here, there is a convergence in fertility by level of education, which I'm sure Professor Neyer will discuss later on. And when we contrast these countries with countries in Central and Eastern Europe, in almost each and every country in Central and Eastern Europe, highly educated women have very, very low and declining levels of fertility rates. And I would argue that this is also a neglected group of women in family policies very often, which is a big mistake because this group of women has increased enormously. In the 1990s, in the 2000s, all Central Eastern European countries experienced a very rapid expansion of university education. In some countries, more than 50% of women born in 1980s, 1990s were getting to the university at some stage of their lives. And if we are talking about women here, if they cannot find the conditions to combine their career aspirations, which they obviously have if they finish their university studies, with their family plans, our societies may have a lasting issue with low fertility in the future. Now let me try to say in 1 or 2 minutes whether the coronavirus pandemic has affected this picture of fertility trends. And I can skip this
topic relatively quickly, or go through this topic relatively quickly, if it is possible, of course. Although it's super interesting, you see all the media speculation in the early stage of the pandemic, which was often thinking that people will have more kids, that there will be a baby boom because women and couples are at home, they have nothing to do but to produce kids. Of course, you know that the reality of the coronavirus pandemic was much less rosy than people getting bored at home. Many people were dealing with labor market issues, with childcare, with closed schools, with the stress of sharing a small home all the time with kids and trying to work from home. So essentially, most demographers didn't expect any baby boom. They rather expected the opposite, that rich societies may experience a baby bust due to these economic insecurities and the stress people are experiencing. This is just a list of different reasons and kind of factors behind possible fertility change due to coronavirus. And you see the list of potentially negative factors is much bigger than the list of potentially positive factors. But at the end of the day, when you look at the picture of fertility trends in the year 2021, which was the first year when pregnancies started during the COVID period could be fully realized, you still don't see the map, but when you will see the map, you will see that fertility trends didn't change much during the pandemic period. Let me try one more. Okay, but the interesting part of the story is that these trends were changing in the course of the pandemic. At the start of the pandemic, most countries experienced declines in the numbers of births. And it was biggest in Southern European countries like Spain, here in the corner. And this was really the first response to uncertainty, to people not knowing what will happen, how will the pandemic evolve, what economic impact it will have on their lives. When the first wave of the pandemic ended, this is when you see the blue bars popping up. These are births around February, March 2021, 9 months later, of course, after the first wave. There is a small recovery. Many people saw that the pandemic is over. And then after that, we have differentiated trends across Europe. Some countries like Finland have consistent increase in the number of births during the pandemic period, perhaps partly because of policies, perhaps because pandemic was milder in most periods in Finland. Some countries like Spain have very, very small recovery. And Poland, unfortunately, is among the countries where fertility trends and the numbers of births declined throughout most of the pandemic period. You can see it here. Countries which are red experienced the biggest declines in the number of births during the pandemic period. -7% in Poland, as long as we can guess from the preliminary data for the last year, -11% in Romania. And you see all the Nordic countries lined up there with the positive impact, increasing numbers of births. Now let me spend a couple of minutes to discuss the factors behind this fertility change and some of the surprises in the last decade. I wanted to start with the Great Recession, but actually this is not the surprising period. During the Great Recession period, rising unemployment was negatively affecting, especially first births and especially fertility behavior of people at younger ages. This is something we demographers know. This is something which many people predicted. So no big surprise in there. I can also skip this slide. But when we look at the post-pandemic period and we look at which groups of people, women, experience fertility declines, in Western, Northern European countries with good data, we saw that all population groups participated in this decline. Migrant women experienced fertility decline. Both low and high educated women experienced fertility declines. And the declines were more concentrated, demographically speaking, among childless women not having their first births and among the younger population. So this is one clear group
of women and couples, those in the 20s, which had stronger fertility declines than the rest. And when we think about the reasons behind that, despite the economic recovery of the period 2010s, not everyone benefited equally from the economic recovery. In many countries, young adults in their 20s didn't experience improvement in their income and wages. It was the other way around, that their relative income compared to the other generations was even declining. There was, in many cases, they were losing job security as more jobs were getting precarious, irregular, and poorly paid, not really giving young adults a decent wage to think of starting a family. This was especially the case in Southern European countries. Housing market was crazy in many countries, with the prices of new flats and the costs of mortgages going really high, skyrocketing. And this is another thing which obviously affects young adults very much. Going outside Europe, I could mention also crazy work hours, education and labor market competition in East Asian countries, and student debt in some other regions. So this is, I skipped this picture, but this shows that compared to the older generations, in most countries, except in Poland, Poland is one of the exceptions, young adults were doing worse in the years 2010s than older generations. This picture shows you that expensive housing market, this is the example of the United States, we don't have such a study for European countries. The more expensive housing is, the later family formation among all education groups. This is by education. So again, housing market may be one of the reasons why young adults were not starting a family and living with partners. Now, I often love to skip many slides to get quicker to my conclusions, but here it's quite difficult. So let me mention one more factor which is sometimes discussed, which we know, and then let me speculate at some other factors behind fertility declines. More and more young people are not living with a partner. They are living with their parents, they are living with their friends or flatmates when studying, or they are living single. We know it even in Scandinavian Nordic countries like Finland, where housing is relatively accessible to young adults, that in the last 10-20 years, more of them were living with friends or with parents or alone without a partner. Obviously, this is also a factor behind lower fertility rate in a country like Finland, although I have to mention that the research for Finland specifically showed that the biggest impact was in lower fertility of cohabiting and married unions in the last 10 years. And then we have a lot of speculations. So I have like 2-3 minutes left. So let me finish with some of these speculations. These are things we know for some countries they are happening, but we don't have good data. We don't have good evidence for many countries. We know that in some places where there were many unplanned and unwanted pregnancies among younger people, like in the UK or the US, these young adults reported more efficient contraceptive use in the years 2010s, with fewer unplanned pregnancies, which obviously results in fewer births as well. In some countries, the data suggests that younger people are having sex later in life and less frequently. A lot of gray area there because we don't have very good data often. And there is some research suggesting that family size preferences and ideals may be declining with more younger people planning to be childless or accepting childlessness as a life choice. And after I skip some of these slides, I would like to finish these speculations. Yes, here we go. I try to go one back. We don't know much about how social media are changing young people's lives. This is a research on the United States with some highlights you can see, but the sheer amount of time young adults are spending on smartphones and on social media, it would be difficult to imagine that it wouldn't influence anything from their relationships, sex lives, through their norms and values, and through the availability of time to meet and date their future partners, up to partnership and family formation. But this is again the area which hasn't been sufficiently studied and sufficiently researched.
And thinking and speculating about new uncertainties, we know in many countries young people are anxious, not just because of their economic situation. They are anxious about the future, they are anxious about climate change. Young people in many countries, surprisingly many countries, including non-highly developed countries like Philippines, they report that they are considering not having kids in the future because being afraid of climate change. I don't have to speculate that the war in Ukraine and the new situation we are appearing in will not really help young people to be more positive about the future. So that's another factor which we may discuss in the concluding discussion later on, how this may affect fertility plans and outlooks of younger generations for the future. Thank you very much, and apologies for the technical issues. Thank you. I hope that Anna will manage, because it delays also our discussion. So I will try to control the time. Please do. Please do. I hope now I'm scared of this device. So the presentation will appear? Yes? Okay, so I just start. So hello everyone, welcome. My presentation will be on fertility and the labor market. So basically like family formation and the labor market, the two spheres of our lives which are strongly interconnected for two simple reasons. Because first, we need to work. Why we are starting from this slide? Okay. The two spheres are very strongly connected for two reasons. One is that we need to work because we need to have money to form the family and to maintain the family. But the second thing is that once we work, working takes the time, which is actually crucial also for having the family and for spending time with the family and also for bringing up children. So how to manage these two competing demands and still like the competing demands between the labor market and having children and like providing for the family. It's one of the big challenges which many families are facing and trying to solve, and the topic which actually I'm studying since already quite some time. So that's the focus of my presentation. And I will focus largely on, let's say, Western countries, so Western Europe, US, Canada, which offer long time span data which we can analyze and which can provide us some inputs for how things work and perhaps implications for the countries of our region. And the next session will be talking about Poland and in more detail. So coming back to this slide, which is appearing persistently on the screen already, why is it moving on its own? Because I'm not doing anything. You have to show me when to change the slide. So I cannot do it. Okay. So we are on this slide. So in the past, people also combined working and having children, right? And you can see it on this photo on the left. Simply in the pre-industrial era, people were going to the field, families were going to the field, adults were working, children were helping and playing. But this has changed with the industrialization, right? So at the beginning, people also tried to continue doing like this, but it, of course, very quickly turned out that it's harmful for children and also not very sustainable for women to work in very hard conditions in companies. And the work which demanded also physical strength. So what happened was the separation of the family life, the private sphere, from the public sphere, the work sphere. Women stay at home to take care of children, and men were going to factories to work and provide for families. And this is situation sustained for quite some time, right? Actually, quite nearly 2 centuries. But the situation started to change when jobs started to appear in the market which could be easily done by women, jobs in the service sector.
Of course, these were teaching and the healthcare, but also simply service sector, which started to develop at certain point in time. Then women also realized they want to educate, and they massively started to enter the education. And the labor market. Also, computers changed this a lot because they also speeded up the development of the service sector. Around the time when women started to enter the education massively and the labor market, which was 60s, 70s, 80s, we started to observe in Western countries strong fertility declines. And now we can move to the next slide. These are just selected countries, and on the next slide you will see also selected countries which behave a little bit differently. These are Spain, Italy, Japan, and I can bet a similar picture would hold, for instance, for South Korea, but I wasn't able to collect a long time series for this country, where you can see that fertility, as women's labor force participation was increasing, this is the dark blue line, and it was increasing rapidly in all these countries, fertility was declining. And it was declining whether we measure it with period fertility, the pink line, or the completed cohort fertility, the gray line. It was declining, and it is declined to very low levels, or it's where it stayed without going up again. It declined to the levels of around 1.2, 1.3, 1.4, while women's labor force participation is still increasing. The next slide, please. But the situation I described happened only in some countries, while in many the development was completely different. When the women's labor force participation was increasing, fertility declined at the beginning quite sharply, but to the level of around 2, maybe a little bit less. And then it stabilized around that level, both whether we measure it with the period TFR or with the completed fertility rate. And you can see it on these pictures. I made this vertical line to mark more or less the time when fertility stopped declining. And labor force participation was still increasing. So what is it at stake? What makes it different? What makes these countries different from the other countries that I was just showing? Do the women in Spain, Italy, Japan, or South Korea, do they don't want to have children, especially those who are highly educated or work? Or there is something which makes it difficult for them? Next slide, please. So this is a study conducted by Eva Bourgeon and Caroline Berghammer when they investigated the intended fertility and completed fertility of women with low, medium, and high education. The high bars and the dark bars and dark dots display numbers for the highly educated women and the light for the low educated. The bars display realized fertility and the dots display intended fertility. Intended at the age of 20 to 24 among women born at the beginning of the 70s. So these are the women who then were making the work and fertility decisions in the 90s and also in the previous decade, and about which completed fertility we can already talk. So what you can see in this graph? You can see several things. First of all, you can see that in all these countries, women wanted to have, on average, 2 children. You can also see that the differences between low and high educated women were not large. The low educated, okay, they wanted to have a little bit more children, but in fact, the highly educated also wanted to have, on average, 2 children, at least. What we can also see is that in some countries, the highly educated women really didn't manage to realize this wish. And these are mainly the countries like Switzerland, Spain, Italy. Maybe next. Oh, yes, exactly, these countries. So those that I showed first in this slide when I was showing the trends in labor force participation and fertility. The so-called fertility gap between intended family size and realized
family size is the largest in these countries. While in other countries, there is also a gap. They also didn't manage to realize their fertility intentions, but it's much smaller and the educational gradient is not so strong. So it means that there must be some factors at the country level which stop women from realizing their fertility intentions. And basically there was lots of research on this topic. And this research, on the basis of this research, I try to distinguish which factors these are, and the most important are access to childcare, parental leave schemes, involvement of men in the family, flexible working, and also access to jobs in general and stability of the work contracts. And let me talk about all these factors shortly. So, childcare. So what is important is the access to high quality childcare for children at very young age, before they enter the school, but also actually when they are already at school, so that they don't come back at home around the noon. And this is a study, one of the best, I think, on the impact of childcare availability on fertility, conducted in Norway, which was conducted in the period, covering the period 73 to 98, and covering women born 1957 to 62. These women were followed until the age of 35, which allowed the authors to study how many children they managed to have over nearly the whole reproductive cycle. When the study started in 1973, there was hardly any childcare in Norway. So the childcare was at the level of 0. But then childcare, and that actually was the time when women started to enter massively education and the labor market in Norway. And the government reacted very quickly. Okay, if you want to work, then we have to help you. Then we offer the childcare. They managed to increase the childcare availability to 30% by the end of the 90s. And they managed to increase, because of this, their fertility was around 1.85 at that time. If they didn't do it, their fertility would be 1.51. If they managed to increase fertility even more, if they managed to increase childcare availability even more, they could have had even higher fertility, according to this simulation study. So this study, basically, this table shows this very strong impact of childcare availability on fertility, right? From an increase from 0 to 60% means an increase in fertility from 1.5 to 2.18. Of course, assuming that no other things happen in parallel, like COVID or a war or anything like this, right? Okay, next slide. As I said, fertility, childcare is very important, might be very important for highly educated women. And this we also, next? Okay, maybe it will come. That we can also see in studies which looked at the impact of childcare on fertility by women's education. So when the slide comes, you will see it. There is a study by Zan and colleagues conducted on the EU SILC data for all Western European countries, I think, which actually shows a clear, previous one? Yes, this one, that childcare really helps women with highly educated women, helps highly educated women. This is the red line, which clearly goes up when childcare increases. And it doesn't harm, of course, the low educated, right? But of course, the impact is mainly on those who are highly educated and want to work. The low educated may need other support. And of course, I'm not questioning this. Okay, so childcare. So childcare is very important, but it's not the only factor that helps women. So the next slide, please. The second one are parental leaves. So the evidence on the impact of parental leaves on fertility is not very consistent because of the entitlements are very complex. But basically, it is undeniable, I think, that parental leaves are important for bridging the gap
between birth and childcare attendance. So it doesn't happen that the child is born and goes to the nursery school, or that the woman goes back to work after delivery. We need some time to bridge, we need some parental leave to bridge this period. And at the moment, there is consensus among academics that well-paid and flexible schemes are the best. Well-paid so that they compensate for the time lost from work and also allow both parents, right, those who earn less and those who earn more, to take care of their child without losing income. And also flexible in the sense that parents can choose an option which is the best for them. If they want to spend shorter time out of work, then they choose the shortened one and they make use of the childcare. But maybe some parents want to stay longer, have the possibility to stay longer. That's also okay. Okay, so parental leaves, very shortly. Then the next factor, which is also very important, is father's involvement at home. So this is a theoretical graph. And whether this will indeed happen in the future, how it is presented here on this graph, we don't know yet, though there are some studies and I will come back to this. But what I want to say is that some time ago we were in point A. We were in a point where women were not working, right? That was this time of the separation of the private and public spheres, and fertility was high because they could take care of the children at home. But this changed with an increase in women's education and involvement in the labor market. And at the beginning, when women were getting no support from the state and from their partners, and they had to manage everything on their own, work and childbearing and childrearing, of course, naturally, fertility fell, and we found ourselves in point B. In some countries, the governments were very strong in pushing for helping parents to combine work and care and developing appropriate policies. This helped fertility, but also not fully. And what can still help is the involvement of the partner, right? So if the partner gets involved, it eases the tensions for a woman, and she can more easily combine work with having children, which it seems she wants to have. Then there is a hope that we can return to higher fertility levels, though maybe not necessarily to the previous levels as we had in the past. Okay, next. Maybe we skip this one. Maybe, okay. Okay, so maybe, okay, I'm sorry. So what can help fathers' involvement at home? Well, the parental leave systems, which are specially designed for fathers. Leaves which are granted to fathers and which cannot be transferred to mothers. These are simply the leaves for fathers. Of course, they are not obligatory, but they cannot be transferred to mothers. And the pioneers in this policy are Sweden, Norway, and Iceland, which started to introduce these leaves in the 90s. And currently offer men the possibility to take around 2 or 3 months of such a non-transferable parental leave. And as you can see, men do it, right? So we can see that Sweden, Norway, Iceland, around actually 50% of men take 2 or 3 months or longer of the parental leave. So it's not 2 weeks, it's not 1 week, it's not a holiday. It's really serious time spent at home with children. It's different in Finland, in Denmark, when men also do, but these countries do not offer such policies. They offer only, I think, 2 weeks of the non-transferable parental leave for fathers, and, well, men don't use it. So why men don't use it? Why is it so that if the non-transferable leave is available, we can move, available to men, they make use of it, and otherwise they don't? I'm often confronted with a question, why granting fathers special rights? Why granting them this non-transferable leave? They can take the leave. So nobody prevents them from doing it. So if they don't, then they don't want to. That's not the right policy. We shouldn't do it. Well, so my question is, can men indeed take the leave, right? Can they take it without the stigma of being shown at work, oh, he's not a loyal employee, oh, he's handpicked
by the woman, you know, you have the picture here. Of course, they cannot. It's changing now. It's changing even here. But such leaves simply help men to go to the employer, and actually we can move to the other slide and say, hey, I have this right. I want to use it because otherwise we will lose it. My wife cannot make use of it. And actually there are plenty of studies from Norway and Sweden based on in-depth interviews in which actually men were saying this. Yes, you know, if the leave was voluntary, then it would be a major problem for men to get it. Very many men would have problems at work to take it. Really, I'm sure that's what would happen to me. Men were also saying, which is also interesting, and I think from what I know, that's a change which happened in Sweden or Norway, that actually they feel now that that's something they ought to do, that they should take the leave, because if they do it, it will mean that they are good fathers. If they don't do it, they don't want to take care of their children. That's strange. Okay. So do the leaves actually help fertility? What we know from studies is that men who take the leave, they actually are more involved in childcare later on, when children are older. They are also more involved not only in playing with children, but also nursing the children, changing diapers or bathing the children and putting them to bed. But does this help fertility? So this graph is from the study from Duvander and colleagues, also Gerda Neyer, who is our discussant, is one of the co-authors, and it shows that parents, shows the transition to the second child for couples which had one child and in which the fathers took the leaves. And you can see very consistently that in couples which took the leaves after the first child, the risk of going to the next child is higher. Is higher than for those couples in which men didn't take the leave. But there is also one more figure which shows the transition to the third child. So what happens if the men take the leave after the second child? Well, here the story is reversed. The effects are not very strong, but they are negative. And we don't really know why it's like this. But there is one hypothesis, which is simply that it's very difficult for men to take the leave, even in the Nordic countries, and they are getting punished for this. Oh my goodness, so you took the leave after the second child, and now you want after the first child, and now you are taking leave after the second child. Well, that's not really good for the career. So men in Nordic countries are now experiencing the opportunity costs which women were experiencing before and are still experiencing, right? And thus they may be actually not so convinced to have the next child, right? Because they know that they may lose in terms of their career, as women have been losing the whole time. So this is a very complicated issue, and I think we need more discussion and more policies to help men, actually, and employers, to help employers to understand that men also have the right to care of their children, but also to help fathers to deal with this new situation. Okay, so the next slide, please. So flexibility, here I move very quickly, because my time is getting to the end. So basically flexibility is also important, like part-time work and flexible hours, and also the possibility to work from home. And there are studies which show that it can help fertility as well, but there is also, we also have to be cautious, because such flexible working schemes are good if they don't destroy, like they don't jeopardize work careers, if they offer the same right, for instance, to social entitlements, if they don't create the stigma, oh, you work flexible, so you are not a loyal employee, you are a mother or you are a father. Okay, so next slide, please. And now a little bit about men. So I talked a lot about women, but what is the effect of men's employment on fertility? Here the story is much simpler. So we basically know that from many, many studies and from many, many years, that the higher is men's income, the higher is the fertility. And what actually
is problematic is the rising unemployment or rising instability of employment, which actually, if men have an unstable contract, that will have negative implications on fertility. Okay, next slide, please. So just to, like, the last sentences, what happened? Is it actually good for the children? Because what I'm saying here is that actually both parents should work, and then there is a chance that once they combine, they will have more children. But will it be good for children if they stay, if they have both working parents? Well, so just shortly what studies tell us about this. So first they tell us that actually if both partners work, they have better material situation. So this of course helps, but that's not a lot. Money, not all. Money is not at all for children to be happy. So the second thing is that what are the child outcomes when children stay at home? What is the impact of attending childcare on children? Well, actually, it seems it's also positive. It's not bad. If we offer good childcare, actually studies show that these children who attended childcare, even after we account for the fact that they are usually coming maybe from better educated families, even after we account for this, then they perform better at schools than children who didn't attend childcare or did it only for a short period of time. I want to discuss this graph in details, but it comes from a PISA study conducted by OECD, and it exactly shows this, and other studies also show the same. And the next slide, please. Also, so this is the effect of childcare, but children also need time with their parents, right? Yes, and this is a graph from a Time Use survey, quite old, from the US, from the 90s, which basically shows the proportion of time that employed mothers spend actively with their children in comparison to non-employed mothers. And you can see there are various combinations, but you can see basically that these working women spend nearly the same amount of time as the non-working, like 20%, 15% less than the non-working, of active time when they play with children or educate the children. So actually what women do is that they cut on housework, on sleep, on personal care and leisure, but they protect time with children at the cost of their free time. And the last slide, please. So these are basically this slide summarizes all the important directions which we should take to help fertility. And the last one, I'm really finishing, says that actually, okay, we can expect that fertility will increase a little bit, but also we shouldn't expect miracles, that it will be like 2.1, 2.5. No, it won't be. Maybe it will be a little bit of the improvement. But what can happen is also that we will have working women, working parents, and we may have us actually invest in the human capital of these women, of these fathers or parents, and the children in this way. And that will also help the country development potential. Thank you very much for your attention. I'm very sorry for these disturbances in your presentation, and it also takes a lot more time for presentation. And now I hope that we connect with Gerda and we could listen to her contribution. What about this connection? Gerda, nice to see you, and sorry for a delay in your possibility to speak. So the floor is yours. For the invitation. I hope you can all hear me, and I would also like to thank you for the nice introduction that you had given you, and I should say that ever since we met, your research and also the discussions that you have were most inspiring, and I think a lot of what you will hear today will go
Yes. And not Słucham. many Ale things jak that gdzie ty? Ja nie wiem, czy kamera. inspired my own wisdom. And Anna and Thomas, when I met them first, they were both introduced also as those will be the coming European stars from Eastern Europe. And I think that has all materialized. So I'm sorry that I hear a little echo, so I hope I do not interrupt too much when I talk. A little bit of a comparison and a compliment to what Anna and Thomas have said so far. So both of them pointed out a few things that are quite important for fertility, family, and then development. First of all, they show that there is a diversity of fertility and fertility change, and not all of it can be equal to themselves. The second point is that they pointed out the diversity of family forms and of family across it. The third point was that the increase in female labor force participation all across Europe, and that we now have a link between high female labor force participation and high fertility. For in the 50s and 60s, we had high female labor force participation and low fertility. Among that is also that more liberal family form and more women's rights seem to be connected to higher fertility. And the last one that goes with this one is that more gender equality and more possibility to live new couplehood also seem to be related to higher fertility. But all in all, it's very complex. We have policies, labor market, and fertility are connected to each other. So the question will be, which policies matter for fertility? And is there even a unique answer that we can find? In order to go a little bit further, I think we have to look what are the essential social changes that Europe is currently confronted with, and that will also determine which. Anna and Thomas have already pointed out quite a few of which. The first one is the increase in women's education and attainment. Women now have in almost all European countries. That's not the only thing that is good. The other one is that there is an increasing high share of highly educated women in the population, while lower educated women will be only a marginal group soon. The second one are the labor market changes that are happening. Digitalization, but also the expansion of the service sector in quite many countries are also important. And the flexibilization of employment, that it becomes also less stable and less permanent jobs, as we have in 40 years ago. And the last one is how welfare states have changed. There is a shift toward the social investment welfare state as it is before. Due to population aging, but also the increasing cost of welfare and support, more and more countries have moved to expand to make social security dependent on employment throughout the active life. And more countries require that if you're unemployed, you need to invest it in your education. And even if it's not required, because of the long employment that we need to our life, it may also be necessary to renew and refresh our. Taking these three major changes, what kind of policies should we pursue? So I will bring three examples, and all examples will be pulled from the Nordic countries. Why from the Nordic countries? Most of the research can only be done if we have very good micro-regulation
can look how does a policy affect the behavior of men and women. The Nordic countries have registered data where all administrative data are connected, and they also have servers. But the registered data are micro data where we can follow women's and men's life choices and really determine what kind of contextual variables influence their behavior. So the Nordic countries are here really a model for other countries to have more micro-level. But the questions or the examples that I will bring is first, how has child laboring of highly educated women developed? Second, regarding labor market and employment flexibility, how are income and childbearing related to each other, since income is an essential element of all employment. And the last one, if we need employment to our workforce, how can we combine parenthood and employment, and which policies help facilitate? The first one, education, and I will only show completed fertility, but I could also show childlessness. Anna and Thomas have already mentioned a lot of what I show now, but I just show some additional. These are the average number of children that women in the Nordic countries have at the age 40 by educational groups. And as you can see, those women born in the 1940s and still up until the 1950s, highly educated women have low numbers of children at the age of 40 in all Nordic countries. But since then, it has completely changed. In fact, in Denmark and in Sweden, highly educated women have now more children than low educated. In a lot of other European countries, Thomas has pointed this out, this is not statistic, but if we get a higher share of highly educated women in the population, is it not necessary to have policies that will also support the childbearing of highly educated women, but at the same time also retain, of course, the possibility that low educated or all women, because all women can have the children that they want. Come to income and fertility. Linked to highly educated, we know that highly educated women have a higher income, and because of the opportunity cost that they have, if they have to give up give up employment if they have a child, they abstain from having children. How has income and fertility developed in the Nordic countries? This figure shows you the first birth intensities of women in the 4 Nordic countries. All the graph is related to women with an average income, so it's a decimal line. Women who have lower than average income in the country have lower intensities to have first child, while women who have a higher income than the average tend more to have a child. Note particularly Denmark and Finland, women who have an income below the average have significantly lower intensities to have a child. They postpone until they have a higher income. And one of the reasons is that Denmark and Finland have less generous parental leave policies than Norway and Finland. Norway and Sweden have. Finland has cash for care, and Denmark has a very low and very short parental leave. I come to the next one that is related to income, and is so often seen as one very important point combining employment and care, and that is the part-time work as women childbearing, because it makes it easier to
combine employment and care. But part-time work also means part-time income. So what we see here that in areas with little part-time, only 5 to 10%, the likelihood to have a child is larger than in the job where 30 and more percent of women work part-time, like the hotel and restaurant business. It is especially the service care and the low service where part-time work is high and the income is low. And as you can see here on that, one can almost say the share of part-time work, the lower the birth intensities of women. So it doesn't only see that it's the part-time as a combination with working here at night, but it's also the low income that comes with part-time work that seems to be intentionally. The next one, combining parenthood and employment. And I will only bring one example of parental leave. Anna has already shown if fathers take some parental leave, and that's a gravitational, the intensity to have a second child is higher than if the father takes no parental leave. It doesn't matter whether the father takes only the quota that is allocated by law, or whether the father takes more. If the father takes zero, which is the zero line on the bottom, the intensity to have the propensity to have that is low. But it's not only the fertility that matters with the new fatherhood. There is also the family stability. And therefore I show you a graph of what happens if the father takes parental leave to the stability of the family. This figure shows you fathers taking parental leave and parental working propensity. I've made the graph reverse so that it shows you how much is the likelihood of divorce or separation reduced if the father takes some parental leave. Again, up to the quota or more than the quota, it doesn't matter. In either case, if the father takes some parental leave, the likelihood that a couple will divorce or separate range is between 5 and almost 30% lower than if the father does not take any parental leave. So not only does new fatherhood and the possibility to have a new fatherhood increase fertility, it also contributes to the stability of the family. I take the last one, combining parenthood and employment. Which family support matters? Cash or income-related benefits? Almost all, or I would say all European countries have both. They have income or they have parental leave benefits on the one hand, and all offer cash benefits as well. But I bring some examples from the Nordic village. This is the development of the total fertility rate in the Nordic. Have a look at the 1990s in Sweden and Finland and mark it dots. Both countries had a severe economic crisis in the 1990s. Sweden had only an income-related parental leave benefits, and as you can see, total fertility period dropped significantly in Sweden. One reason was that women who had no or very low income or were on unemployment benefit postponed their childbearing because of the income-related parental leave benefit. Finland, at contrast, had just introduced the cash for care, where couples or women who did not give their child in childcare could take the benefits until the child was 3 years old.
the benefit was very high at the time and could be taken in addition to the unemployment benefit. That might have helped to prevent that the fertility decline in Finland as it is doing. But the social inequality increased in Finland. It was primarily low-educated women who took this step during the economic crisis, but those were also the ones who had higher risks not getting back into the labor market afterwards, and that contributed to an increase in poverty and in social inequality in Finland. Now let's look at the 1910s to 1920s, when oil manufacturers experienced a decline in fertility. The mother first assumed that it is an increasing uncertainty, was an increasing economic uncertainty that leads to that decline that we see in the 1910s, but we don't know yet. Nevertheless, it is remarkable that Norway and Finland have a far higher and stronger decline than Denmark and Sweden. One reason, even though we do not know for sure yet, could be that both Finland and Norway have the cash for care policies that kind of are an incentive for women to be out of the labor market for a longer period of time. That may increase the economic uncertainty, as I just said. Will I get back into the labor market, or will I make my own employment more insecure if I stay out of the labor market longer? I therefore summarize, as I said, for the 1990s and for the 2010, it's quite questionable whether cash will actually support fertility. But as we can see, it's a very fine balance between income-related parental leave benefit and cash. But in the European comparison with 27 countries, we clearly see that income-related benefit leads to higher childbearing intensities, while cash benefits lead to longer postponement. Any longer postponement above the age of 35 may increase childlessness. So it is a more risky policy to increase only the cash benefit, but not to look on how to sustain employment income over the course. Combining parenthood and important childcare has become something that is very important. Unfortunately, as Anna had already pointed out, there are not very many good studies on that, because one needs to have regional data to know what kind of childcare is used in a specific area and what it is used. So this is an older study, but I think it's still valid, showing clearly that if there is a higher cover for children under the age of 3 in the area, the likelihood of having a first child is almost 60% higher than if there is not good childcare coverage. That applied to Eastern Germany at the time, at the beginning of the 2000s. Western Germany had hardly any childcare coverage for children under 3 at that age. And we can see that the likelihood of having a first child is quite low, or is even reduced at that time. In the West, families were much more reliable on having grandmothers and but that becomes not available anymore, as there is more pressure on women to stay in the employment until well below or well above their 50. So in general, what we can say regarding the childcare, higher childcare coverage has a higher likelihood to have a child. Higher childcare coverage is also associated with a higher total fertility rate. And the risk
studies on the social investment welfare state show that it is connected to a lower poverty among families with children, because it supports women in the labor market. We also know, as Anna has pointed out, childcare for children of all ages is a precondition for employment and parenthood. It is preconditions for children's equal opportunities and to thrive well in life. And it's a precondition for children's well-being and reducing their poverty. And finally, as the examples, especially of Norway, Finland, Denmark, I have shown, cash for care and part-time work cannot replace high childcare coverage, especially not since women's education has increased and the pressure on being in the labor market without one's workplace has also increased. So which policies matter for fertility? I think what we have learned from all the study is it needs a set of policies that support employment and parenthood for both, for women and for men. We need individual parental leave with a high replacement rate, and that is employment-oriented. But we also need cash benefits to retain the economic capacity and the economic stability for children's well-being and for their well-being. We need extended childcare with the right of children to care, and that is both for employment and for children's well-being. And finally, and that is not enough, we need active labor market policies and flexible educational policies to meet the future demands of a changing world. So in general, it's very difficult to give a clear advice and say, do this policy or do that policy. But what we know is we need to focus on a future society and decide in which societies do we want to live and in which society do we want to have our children being born in. For that, we need policies that focus on employment and on sustainable income for all over the life course. That's for men and for women. And income also means, of course, the level of work for children. Finally, we clearly need gender equality. Going back to a gender-segregated society is not a solution. And as Thomas and Anna have both shown, countries that have still gender segregation are those with low fertility. And finally, we need to focus on the social equality. That means we need to provide that everyone in a society, irrespective of their individual capacity, can have children. That's truly something very difficult to do. Thank you very much for your presentation. Hello. Gerda, thank you for your contribution, and I know, I can guess that you now know why I was convinced 30 years ago by Gerda that gender matters. So she's always so clear in the main message and justification of these messages. I'm very sorry that we cannot start discussion about these very essential issues which was raised by our professors, young professors, and by Gerda. But my hope is that, firstly, because these presentations are available, many of you could look at and will look at this presentation, and we come back probably to this issue during other sessions because they are not only focused on fertility, family and family policies, but also on this inequality, social inequalities issues, which will for sure arise during other sessions. So thank you a lot of this, Anya, Thomas, and Gerda,
of your contribution to our way of thinking about these issues. So a great applause to you. And now I would like to complete this session. If everybody wants to ask questions, so it is a possibility to access to attend Anya and Thomas to discuss, to ask questions, and eventually to write questions to me, and I will pass this to Gerda. Thank you again for your time. I know that you are very busy, so now we are complete the session. You can be back to other duties. And so, thank you again, and now it's time to lunch, to eat something, and I hope that you will test it and evaluate as a quite good lunch. Thank you again. Thank you. A dlaczego? A mnie nie widzi, nie słyszy?
Mówię cały czas, mówię cały czas. Raz hej, raz hej. Dobra, zamykam. Test 2, 3, test 2, 3, test 2, 3. Test 2, 3, test 2, 3, test 2, 3. No na razie mam jedną szynę otwartą, no mogę ci dać drugą od razu, proszę. 2, 3, hej, 2, 3, hej. Ta jest głośniejsza z jakiegoś powodu. 2, 3, hej, 2, 3, hej. Hej, 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 hej. A Polska jest za cicha? 2, hej, 2, hej, 2, hej. 2, 3, 2, 3, hej. I czy jesteś pewny, że to, co teraz mówię, nie wychodzi przypadkiem na planszę, bo to jest bardzo ważne. 2, 3, hej, 2, 3, hej, 2, 3, hej. Mówię cały czas. 2, 3, hej, 2, 3, hej.
tego powodu tutaj moje miejsce, ale także ze względu na badania, które prowadzę. Szanowni Państwo, duże wyzwanie przede mną i przed referentkami w tej sesji, jako że zgodnie z tym, co Państwo widzą w programie, jest sporo wystąpień. Umówiłam się na krótkie wystąpienia, no ale czas pokaże. Nadto sesja jest organizowana, jak poprzednie, także w trybie hybrydowym i mamy do dyspozycji 1,5 godziny. W tej sesji, proszę Państwa, będzie mocny akcent położony na zrozumienie zmiany demograficznej, traktując zmianę demograficzną w kategoriach zjawiska złożonego, stąd interdyscyplinarne podejście. Już w pierwszych sesjach ta interdyscyplinarność zaznaczyła się, bo badania statystyczne, demograficzne, sięganie do rozwiązań w polityce społecznej, a ja Państwa zapraszam do... Co mam? Laptop panią zasłania. Aha. Ja Państwa zapraszam do dyskusji nad wyjaśnieniem zmiany demograficznej z udziałem socjologów i polityków społecznych. Jeszcze jedno małe wyjaśnienie. Życie jest, proszę Państwa, ogromnie dynamiczne. Ta dynamika dzisiaj jest za oknem. Ostatnia w programie referentka dojeżdża do Warszawy samochodem. Podróżuje wyjątkowo długo pani profesor Szczepaniak-Sienniak, ale dojedzie. Obiecała, więc jest 4. w programie. To już wszystkie sprawy organizacyjne, myślę, mamy za sobą. Wracając do merytorycznej problematyki. Wiele wyjaśnień, które słyszeliśmy dotyczących zmiany demograficznej, miało taką perspektywę porównawczą, międzynarodową, ogólną. A ja chciałabym z udziałem socjologów i polityka społecznego z backgroundem ekonomicznym, mówię o profesor Szczepaniak-Sienniak, sięgnąć jednak do sytuacji w Polsce i skoncentrujemy się na sytuacji w Polsce. Tytułem, proszę Państwa, wstępu chciałam 2, no może 3, 4 zdania powiedzieć. Zachęcam do czytania slajdów, jako że nie ma specjalnie czasu na to, żeby dokładnie, jak sądzę, znane Państwu zagadnienia omawiać. Zwrócę tylko uwagę, że strategie dotyczące posiadania dzieci, czyli reprodukcyjne, są związane, są ulokowane w tym przebiegu życia w dorosłości, wcześniejszej, ale jednak dorosłości. W definiowaniu dorosłości 2 podejścia występują. Obiektywne, czyli realizacja tych ról człowieka dorosłego, i podejście subiektywne, poczucie bycia dorosłym w rozumieniu bycia odpowiedzialnym. Ja chciałam w tych obiektywnych kryteriach zwrócić uwagę tylko na tą wybuldowaną rolę, zbudowanie trwałej relacji intymnej, w tym wejście w związek małżeński, dodam, partnerski i posiadanie dzieci. Te dane też Państwo znają. Te dane dokumentują, że proces wchodzenia w dorosłość z tym elementem dzietności opóźnia się. Wzrasta średni wiek kobiety urodzenia pierwszego dziecka, wzrasta średni wiek zawierania pierwszego małżeństwa. Ja przedstawię jako wstęp do dyskusji wynik, bardzo taki syntetyczny wynik projektu badawczego, który właśnie zakończyłam w 2020 roku. To jest projekt NCN-owski Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości
w Polsce. Ten wykres pokazuje, proszę Państwa, zadania badawcze. To, o czym ja będę mówiła, to jest to zadanie 5. na pomarańczowy kolor zamarkowane. Strategie osiągania pełnej dorosłości przez młodych ludzi. Badani byli 30-latkowie, którzy urodzeni byli są w 2004 roku, czyli roku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Chodziło o to, żeby badać ich wzrastanie, osiąganie dorosłości przypadające na te same warunki społeczne, a właściwie z obszaru polityki społecznej. Stąd ten 2004 rok jako dobór próby. Jeśli Państwa zainteresuje, będę mówiła może w dyskusji na temat, jak ten projekt został zrealizowany. To był projekt realizowany w paradygmacie ilościowo-jakościowym. To, co przedstawiam w tej chwili, to jest efekt analiz jakościowych. Zidentyfikowaliśmy w toku badań 4 wzory tranzycji do dorosłości tych 30-latków badanych. Próba obejmowała mieszkańców Łodzi, mieszkańców powiatu zduńskowolskiego i wychowanków domów pieczy zastępczej, czyli tych, którzy wzrastali poza rodziną biologiczną w dużym okresie. Te zidentyfikowane 4 wzory to jest wzór pełnej dorosłości, czyli realizacja wszystkich tych ról. Drugi wzór, dorosłość skoncentrowana na karierze, to inaczej progresywni zawodowo single. Trzeci wzór, wzór niestabilnej dorosłości, tacy zmagający się z dorosłością, skoncentrowani na życiu rodzinnym, mający dzieci, ale rodzina rekompensuje jakby ograniczenia, problemy, trudności w stabilizacji na rynku pracy. I czwarty wzór, dorosłość niezakotwiczona. To są ci wciąż eksperymentujący, czyli brak normatywnej stabilizacji w każdym z kluczowych tych składających się na to Big Five obszarów życia. To są ci gniazdownicy. Mieszkają ciągle z rodzicami, z jakimiś tam przerwami na mieszkanie z partnerem, ale także, proszę Państwa, no, nieposiadający dzieci. Tytułem, mam nadzieję, że Państwo te charakterystyki przeczytali, a ja zapraszam do dyskusji uczestniczki tej sesji. To pytanie, które formułuję, jakie są uwarunkowania takich wyborów i realizowanych ścieżek życiowych, obejmujących także postawy prokreacyjne. Zapraszam panią profesor Krystynę Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Która będzie mówiła o rodzinie i rodzicielstwie w perspektywie pokoleniowej. Tak jest. Krysiu, twoje. Dziękuję Państwu. Jest mi bardzo miło uczestniczyć w kongresie, czyli bardzo poważnej imprezie w dyscyplinie, która nie jest moją dyscypliną. Jednakowoż ktoś z Was uznał, że mogę mieć coś do powiedzenia. Postaram się w tych 10 minutach, które rygorystycznie nasza szefowa wyznaczyła każdemu referentowi, zmieścić, w związku z czym zrobiłam wyjątkową rzecz, mianowicie wypełniłam niepełne 3 strony papieru, format A4 i nawet przećwiczyłam w domu, czy zmieszczę się w tych 10 minutach. Więc co zupełnie nie leży w mojej naturze. Więc pozwolicie Państwo, że się skupię na tekście i no, trochę będzie miał taki mniej pewnie swobodny charakter. Otóż zacznę od takiego cytatu, który popełnił socjolog Anthony Giddens
przepraszam, ale on bardzo chyba się spodoba, powinien się przynajmniej spodobać demografom, ponieważ wyczuł pismo nosem. Otóż on zaliczany do najbardziej wnikliwych obserwatorów współczesności, którą nazwał ponowoczesnością, napisał w roku 2000 coś takiego. Nie ma dziś zmian poważniejszych i bardziej spektakularnych od tych, jakie zachodzą w obrębie małżeństwa, rodziny, życia osobistego i relacji emocjonalnych. Ich globalny charakter oznacza, że wcześniej czy później docierają one wszędzie, a dotykając lokalnych układów, nie pozostawiają już ich takimi, jakie były. Charakterystyczne jest przy tym to, że im później gdzieś docierają, tym bardziej intensywny i burzliwy jest ich przebieg. Chcę wskazać w swoim wystąpieniu na kilka tendencji opisujących zmiany rodziny i rodzicielstwa, które ilustrują tę tezę. Moje podejście będzie podejściem pokazującym pewne procesy na mikropoziomie, ponieważ wskaźniki, jakimi Państwo operujecie, pokazują te skutki, tak? Natomiast starałam się, wykorzystując swoje badania, pokazać to na tym micro level. Dane, jakimi będę operowała, pochodzą z badań bardzo specyficznych. One mają swoje plusy i minusy. To są badania longitudinalne, realizowane od 1972 roku, czyli trwają już ponad 45 lat. I podczas tych badań utrzymujących ciągłość jednostek obserwacji, czyli obserwujemy cały czas tych samych, nie tylko takich samych ludzi, były opisywane losy szkolne i życiowe 2 pokoleń. Tak? Mojego pokolenia, rocznik 57 i ich dzieci, czyli ludzie w wieku dzisiaj 38 lat, w ostatnim badaniu mieli 36-37. Oczywiście mogłabym podobnie jak Jola skoncentrować się na pokazaniu Państwu specyfiki tych badań. Ona położyłaby całe wystąpienie. Nie o to tutaj chodzi. Spróbowałam, koncentrując się na tych procesach mikro w obrębie rodziny i rodzicielstwa, sprowadzić całą rzecz do 7 tendencji. Po pierwsze, wiele zgromadzonych w tych badaniach danych potwierdza tezę, że jesteśmy w kręgu oddziaływania głębokiej rewolucji demograficznej, społecznej i obyczajowej, co widać pokoleniowo. W pokoleniu dzieci nie funkcjonują już wzory dzietności typowe dla starszego pokolenia, czyli rodziców, a zwłaszcza dziadków. Formy bycia razem daleko wykraczają poza formułę małżeństwa. Same zaś małżeństwa zawiązywane są rzadziej, później i mniej trwale. To zjawisko aż nadto znane, czy te zjawiska aż nadto znane Państwu jako demografom, więc nie ma powodu, by je tutaj rozwijać. Punkt drugi. W nieoczekiwanym kierunku zmieniają się relacje między małżonkami czy też partnerami. Niedopasowania rozwiązań instytucjonalnych do obowiązków kobiet sprawia, że w młodym pokoleniu odtwarzane są najbardziej anachroniczne i najmniej korzystne modele rodziny. To znaczy tradycyjny, z mężczyzną jako głównym żywicielem rodziny oraz kobietą zajmującą się dziećmi i mieszany z 2 żywicielami, ale z podwójnym obciążeniem kobiet w pracy i domu. Model partnerski, jakkolwiek wyraźny w niektórych, czy w części młodego pokolenia, pozostaje w mniejszości. Co więcej, punkt 3, obciążenie obowiązkami domowymi kobiet rośnie. Widać to zarówno w budżetach czasu kobiet reprezentujących starsze pokolenie, jak i kobiet młodych, córek. Dzisiejsze obciążenia tych pierwszych są większe niż wtedy, gdy były młode. Obciążenia tych drugich już dziś przewyższają obciążenia matek, gdy te były w ich wieku. Bez obawy popełnienia dużego błędu można powiedzieć, że tak zwany konflikt strukturalny, czyli napięcia wynikające właśnie z tego niedostosowania rozwiązań instytucjonalnych do pracy kobiet oraz konflikt kulturowy wynikający z forsowania tradycyjnego podejścia do ról społecznych mężczyzn i kobiet wyraźnie w naszym społeczeństwie odżywają. Jesteśmy oto świadkami dość niezwykłego powrotu tradycyjnego modelu rodziny, podwójnie obciążającego kobietę, a dzieje się to w czasie, gdy sama idea rodziny ewoluuje w kierunku bardziej nowoczesnej, opartej na idei partnerstwa i współodpowiedzialności. Punkt 4. Obszarem wyraźnych różnic pokoleniowych jest ranga nadawana czasowi wolnemu i sposób jego aranżacji w rodzinie i przez rodzinę. Starsze pokolenie, jakkolwiek pretenduje do nowoczesnych wzorów spędzania czasu wolnego, czyli aktywnie poza domem, nie czyni z niego tak ważnej przestrzeni życiowej jak ich dzieci.
dla których czas wolny, a zwłaszcza sposób jego spędzania, kompulsywnie naśladujący wzory oferowane przez kulturę masową, zdają się być nie tylko źródłem przyjemności, lecz również celebrowania określonego stylu życia tak, by był on widoczny dla innych, by był czynnikiem różnicy. Można zaryzykować tezę, że to właśnie dla określonego stylu życia, manifestującego się zwłaszcza w czasie wolnym, młode małżeństwa, rodziny są gotowe akceptować nadmierne obciążenie pracą, o którym mówiłam, nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn na przykład na rynku pracy i napięcia, jakie się z tym wiążą. W polskim wydaniu zasada work-life balance jest traktowana niezwykle serio, można powiedzieć. I dlatego, że rewersem owego life jest bardzo ciężka praca i dlatego, że przechodzimy proces społecznej rekompozycji, gdzie dawne kryteria statusu są zastępowane przez nowe, właśnie związane ze stylem życia. I to się manifestuje właśnie w owym czasie wolnym takim, który można pokazać innym, a przez to pokazać siebie, własną pozycję, własne możliwości. Punkt 5. Wyraźnie zmieniają się style wychowania w rodzinie i oczekiwania wobec dzieci. W czasach PRL-u, czyli kiedy my z Jolą byłyśmy młodymi matkami, wychowanie rodzinne nie odwoływało się do jakichś szczególnie wyrazistych idei i pedagogicznych wzorów. Tak? Nie zmienia to faktu. Najbardziej popularne było wychowanie naśladowcze. To, co wobec nas robili nasi rodzice, my powtarzamy to na własnych dzieciach. Nie zmienia to jednak faktu, że na biegunach społecznego kontinuum istniały dwa odmienne pedagogiczne światy. W jednym z dużym dystansem i nieufnością odnoszono się do wychowawczej roli instytucji państwa, kościoła, szkoły i dość dużą wagę przykładano do swobody w wychowaniu. Tak się zazwyczaj działo w kręgu młodych, inteligenckich rodzin. W drugim z ufnością powierzano dzieci wychowaniu instytucjonalnemu kościoła, szkoły i dystansowano się wobec idei liberalnych, pozostawiających większą swobodę dzieciom. I ten model charakteryzował zwłaszcza rodziny warstw niższych i średnich. Oczekiwania dotyczące dzieci, tego kim i jakie miałyby być, gdy dorosną, szły w trzech kierunkach i one miały wyraźne swoje społeczne zaplecze. Jeden akcentował moralne i społeczne cnoty, jakie miałyby wyróżniać ich dzieci. To najczęściej w rodzinach właśnie z tych takich biedniejszych, z niższym statusem. Drugi kierunek wskazywał na satysfakcje życiowe, zawodowe i osobiste szczęście. To były rodziny z tego ówczesnego społecznego topu. Trzeci, najmniej liczny, to było 10%, podkreślał materialny i zawodowy sukces, ale gdy dzieci zaczęły dorastać, co przypadło na ten najbardziej dynamiczny okres przemian transformacyjnych w Polsce, preferencje rodziców przesunęły się wyraźnie w kierunku sukcesu, w zasadzie niezależnie od statusu społecznego rodziny. Może najmniej one jakby realnie wciągały w ten rodzaj wartości życiowych rodziny najbiedniejsze, które i tak nie wierzyły, że ten sukces jest możliwy do osiągnięcia. Ale oczywiście pewne takie odpryski tej ideologii sukcesu indywidualnego były również i tam widoczne. Punkt 7, ostatni. Praktyki wychowawcze, za jakimi opowiadają się dzisiejsi młodzi rodzice, pozostają w istotnym statystycznie związku z rodzajem wartości i przekonań, jakie chcieliby przekazać swoim dzieciom. Wychowanie bardziej liberalne sprzężone jest z chęcią wyposażenia dziecka w ambicje, silne cechy osobowości i wrażliwość na wartości wspólnotowe. Z wychowaniem dyrektywnym, w jego obrębie są również takie bardziej restriktywne wzory wychowawcze, można je nazwać autorytarnymi, wyraźnie koreluje dążenie do tego, by dziecko umiało zadbać o podstawy stabilnego życia i ceniło tradycyjne wartości. Tak jak dla dawnych młodych rodziców najczęściej podkreślaną wartością, jaką dzieci powinny wynieść z domu rodzinnego, były dobre relacje z ludźmi i miękkie cnoty charakteru, tak to nazwijmy, tak dla dzisiejszych tą wartością są ambicje życiowe i silne cechy charakteru, które mają zapewnić dziecku autonomię, osobiste szczęście i rozwój. Jest to niewątpliwie zupełnie inny typ oddziaływań i wychowawczych celów, który wygeneruje, też mogę powiedzieć niewątpliwie, inny rodzaj ludzkiego kapitału, inne pokolenie i da inny społeczny efekt, tak? Przeprowadzone analizy właśnie na tym mikropoziomie pokazują, jak wiele z tego, co dzieje się poza rodziną,
zmienia jej praktyki socjalizacyjne i jak bardzo one same przyczyniają się do budowania nowych społecznych jakości i nowych pokoleń. Te, wchodząc w interakcję z otoczeniem, stają się źródłem dynamizmu społecznego, żeby już zamknąć taką klamrą ten proces, który się dzieje na poziomie mikro z tym, co obserwujemy jako skutki, jako efekty na poziomie makro, nie tylko w sensie demograficznym, ale również społeczno-politycznym. Tak? Tak więc te nowe pokolenia i nowe społeczne jakości z nimi związane, wchodząc w interakcję z szerszym otoczeniem, stają się oczywiście źródłem dynamizmu społecznego, co jest okej, ale nie zawsze oznaczającego brak napięć i problemów. Możemy spodziewać się, że przy utrzymaniu pewnych warunków zewnętrznych, pewnych kursów ideologicznych, tak, przy preferowaniu pewnych wzorów życia, które będą, powiedzmy, kontynuacją tego, co obserwujemy współcześnie, nastąpi dość silne zderzenie z oczekiwaniami i charakterem, mentalnością najmłodszego pokolenia, za które no, być może się zabiorę w najbliższym czasie, ale tego głowy dać nie dam. Znaczy głowy nie dam. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, przepraszam, no, szczegółami, które tutaj pominęłam, bardzo istotnymi, metodologicznymi, wygenerowałam książkę właśnie, która opowiada, jest monografią tych 45-letnich badań, zatem jest możliwość sprawdzenia, co ja tu Państwu opowiadałam. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja dziękuję za wspaniałą dyscyplinę czasową. I także za tą perspektywę pokoleniową, dlatego że te wzory, które Państwu prezentowałam, to w tych wzorach zasoby rodzinne się ujawniają. Ja nie mówię o tym, bo to wybrzmiewa z analiz prezentowanych przez uczestniczki tej sesji. Dwie kolejne już czekają do zabrania głosu. To jest pani profesor Iwona Taranowicz, Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski, która przedstawi kulturowe uwarunkowania no właśnie, relacji rodzinnych, które mają znaczenie dla prokreacji. I pani doktor Katarzyna Suwada, kolejna, także Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Te badania tam są niezwykle ciekawe, stąd sięgamy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która będzie, proszę Państwa, mówiła o łączeniu pracy zawodowej i życia rodzinnego przez rodziców w Polsce. Koncentrujemy się na Polsce. Zapraszam panią Iwonę Taranowicz i panów o udostępnienie online, na łączach pani Taranowicz ma głos. Partnerskie, małżeńskie czy rodzinne, ale raczej się ograniczę do tych relacji, no ale one relacje intymne stoją u podstaw oczywiście takich relacji partnerskich, ale ponieważ raczej mówimy o rodzinie, to oczywiście moje rozważania będą dotyczyły raczej tych rodzinnych uwarunkowań. I ta moja prezentacja też nie będzie miała charakteru empirycznego, to znaczy nie będę przedstawiała żadnych wyników badań, tylko omówię kontekst, w jaki społeczny, kulturowy, w jaki współcześnie młodzi ludzie podejmują decyzje prokreacyjne, ponieważ ten kontekst, te warunki są jednak zupełnie inne niż te, które dotychczas nie znaliśmy. No tak, ale teraz nie wiem dlaczego, nie chce mi tutaj zmieniać. O dobrze, czekaj, przepraszam. Zacznijmy więc od takiego krótkiego przypomnienia, jak wyglądała jeszcze do niedawna rodzina, czyli te relacje intymne były porządkowane przez instytucję małżeństwa, która inicjowała rodzinę. Budowanie tej rodziny opierało się na jasnym podziale ról.
a interes rodziny był najważniejszy, w związku z czym jakby interesy tych osób, które były członkami rodziny, były podporządkowane, znaczy ta rola rodzinna była nadrzędna oczywiście, tak? No i więź, która łączyła członków rodziny, była budowana na wspólnocie zadań przede wszystkim, tak? Natomiast spójrzmy, co dzieje się teraz. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że te relacje intymne i rodzinne są już budowane w oparciu o pewien niejasny podział, jeśli chodzi o płeć, tak? Ten jasny podział ról wynikał z jasnego też podziału pracy, który był przypisany kobiecie i mężczyźnie, czyli wiadomo było, co to jest co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, jakie oczekiwania stawia się kobiecie i jakie oczekiwania stawia się mężczyźnie, w związku z czym młodzi ludzie, którzy wkraczali w małżeństwo, mieli jasny scenariusz tego, co od nich się oczekuje i wchodzili niejako w miarę jasne wytyczne regulujące ich zachowanie. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z procesem dekonstrukcji płci, czyli tak naprawdę zaczynamy sobie zastanawiać, dobrze, są kobiety i są mężczyźni, ale co to znaczy być kobietą współcześnie? Co to znaczy męskość współcześnie? To wcale nie jest takie jasne i o ile ja bym tutaj nawet stawiała taką tezę, że o ile kobiecość w wyniku procesów emancypacji, działania ruchów feministycznych mniej więcej określa, jaka kobieta powinna być, czyli kobiety mają jakieś wzorce, także oczywiście takie podpowiadane przez media, o tyle trochę trudniej z męskością, tak? Mamy tutaj cały czas ten tradycyjny wizerunek męskości, ale z drugiej strony oczekiwania, że mężczyzna będzie okazywał emocje, że mężczyzna będzie się aktywnie włączał w proces wychowania i myślę, że w większym stopniu mężczyźni współcześnie czują się zagubieni w tych swoich rolach niż kobiety. Po drugie, proces indywidualizacji, o którym się wiele mówi w socjologii, jako jednym z takich podstawowych procesów jakby zachodzących wciąż, który zresztą się zaczął jeszcze w epoce przemysłowej, też wyraźnie zmienia te warunki, w jakich budowane są związki intymne. Ta główna zmiana polega na tym, że jednostka staje się jakby tym głównym podmiotem życia społecznego. I co oznacza, że odbiór przez nią życia społecznego, rzeczywistości społecznej jest perspektywą ja, tak? Czyli to są oczywiście procesy kulturowe. To nie jest tak, że nagle się urodziło nam pokolenie egoistów, którzy tylko myślą o sobie. Nie, to są po prostu pewne procesy społeczne i kulturowe, które zmuszają w sumie jednostki do takiego, a nie innego spojrzenia na świat, na siebie, ponieważ one zostały też obarczone odpowiedzialnością za to, kim są, tak? Słyszymy to zresztą z każdej reklamy, że możesz być kim chcesz i to zależy właściwie tylko od ciebie i bądź sobą jest właściwie najważniejszym przekazem kulturowym współcześnie. Natomiast oczywiście, co to znaczy być sobą, no to podpowiadają eksperci i rynek, więc to nie jest wcale tak, że wzrasta jakby taka rzeczywista indywidualizacja podejmowania decyzji. I ponieważ jednostka jest obarczona właśnie tą odpowiedzialnością za to, kim jest i za własną biografię, to w tym momencie również te decyzje reprodukcyjne dotyczące do wyboru partnera i założenia rodziny stają się elementem jej strategii tożsamościowej i biograficznej. Znaczy, kto ma być tym partnerem? Ja tu tak na marginesie chcę powiedzieć, że się w tej chwili wydaje, że pojęcie na przykład mezaliansu w ogóle nie istnieje,
i nie ma tu żadnych ograniczeń, ale badania wykazują, że przynajmniej od 50 lat w Polsce ludzie się dobierają właśnie bardzo, bardzo klasowo w sumie, tak? Że to się nie zmienia, że jest taki homogeniczny dobór. Więc jednostka zaczyna właśnie jakby, to niekoniecznie jest świadomy jakiś proces, tak? Ale jakbyśmy porozmawiali z młodymi ludźmi, no to tak jest, oni chcieliby założyć rodzinę, ale teraz właśnie, no kiedy ją założyć, z kim ją założyć, czy mieć dzieci, ile mieć dzieci, kiedy mieć dzieci i w jakich odstępach. To jest wszystko właśnie ten element budowania biografii. Oj, przepraszam, za daleko zajechałam. Następna zmiana to jest zmiana dominującego charakteru więzi społecznej. Jakby w socjologii znamy właśnie takie koncepcje, które analizowały zmianę przejścia właśnie jakby z porządku głównego, porządku społecznego czy organizacji życia społecznego poprzez zmianę więzi. I tym dominującym charakterem więzi jest taka więź, którą można by nazwać kontraktem, tak? Czyli no właśnie, to jest raczej wymiana, a nie komplementarna. Że wcześniej rodzina czy wspólnota rodzinna opierała się jednak na komplementarności, czyli wszyscy pełnili jakieś role, mieli swój wkład w te zadania rodzinne, ale ten wkład był nierówny, tak? I ten wkład także oczywiście rzutował na to, jaki ktoś miał udział w zasobach rodzinnych. Natomiast w tej chwili wymiana polega na tym, że tutaj mamy do czynienia z równorzędnymi partnerami, którzy się wymieniają na zasadzie trochę, jeżeli się wymienimy prezentami na przykład, to znaczy, że już nie mamy wobec siebie żadnych zobowiązań, tak? To oczywiście przekłada się także na możliwość łatwiejszego zerwania więzi, tak? Łatwiejszego zerwania także więzi małżeńskiej czy rodzinnej. I to jest też coś takiego, które ułatwia to zerwanie, ponieważ jeżeli się bardzo emocjonalnie angażujemy, całościowo się angażujemy, to zerwanie tej więzi jest niezwykle kosztowne, tak? Bo to kosztuje nas wiele emocji i tak dalej. Więc to jest jakby następne uwarunkowania, kontekst społeczny, w którym te decyzje reprodukcyjne są podejmowane. Następnym procesem jest ten proces denormalizacji ról, to znaczy, to oczywiście chodzi nie tylko o role rodzinne czy małżeńskie, bo to dotyczy wielu po prostu ról społecznych, ale przede wszystkim także ról rodzinnych i małżeńskich. Mamy do czynienia właśnie z tą niejasnością scenariuszy rol, tak? Czyli nie wiadomo do końca, czy mamy jakiś zestaw zadań, czynności, które powinna wykonywać kobieta, czy tam na przykład mężczyzna? Otóż wydaje się, że nie mamy. W związku z czym tym efektem jest proces negocjowania ról. Przy czym oczywiście nie należy tego rozumieć jako takie negocjowanie, że dwoje ludzi siada przy stole i ustala zasady, tylko jest to po prostu raczej taki proces wzajemnego uzupełniania się czy przyjmowania pewnych obowiązków w zależności od sytuacji na przykład, tak? Czyli jedna strona ma okazję awansu służbowego, ale w związku z tym musi na przykład zrobić studia podyplomowe i nie będzie przez pewien czas tak bardzo się angażować, w związku z czym druga strona musi się bardziej uaktywnić, tak? Nie mówiąc już o tym, że rynek pracy stawia takie same wymagania, a jest właściwie takim rynkiem pracy raczej bardziej dla osób dyspozycyjnych, a więc raczej nieobarczonych rodziną. Następny proces to jest proces racjonalizacji uczuć i intelektualizacji emocji. Otóż to jest taki proces, no właśnie, tak jak Weber mówił o racjonalizacji, tutaj następuje racjonalizacja uczuć. Co to znaczy? Że uczucia stają się jakby przedmiotem, który podlega obserwacji, analizie, dyskusji, czyli nie jest ważne to, co tak naprawdę czujemy, tylko my staramy się
o tym mówić, tak? Staramy się wgłębiać, co czujemy, jak możemy to nazwać i tak dalej. Intelektualizacja oznacza też to, że partnerzy są równi wobec siebie i oni mają wyraźnie artykułować swoje potrzeby i swoje oczekiwania. Mają artykułować to, co im się nie podoba. I tu jest to jest taka terapeutyzacja życia, bardzo wyraźna, zresztą to też możemy zaobserwować. I tutaj takim rozwiązaniem jest rozmowa. Wydaje się, że wszystko można omówić, tak? Po prostu nie należy skrywać swoich uczuć, trzeba to wyraźnie powiedzieć, partner powinien to wysłuchać i możemy wszystkie konflikty, wszystkie jakby nieporozumienia rozwiązać w trakcie rozmowy. Przy czym należy tu oczywiście wspomnieć o tym, ja tu jakby nie napisałam o tym, że to nazywanie emocji, rozpoznawanie w ogóle swoich emocji, to już jest kwestia ekspertów, którzy pomagają ludziom w nazwaniu tym, co oni czują, tak? W określeniu, wypowiadaniu i tak dalej. To jest właśnie jakby bardzo ogromny wpływ ekspertów, którzy cały czas na wszystkie możliwe sposoby będą mogli nam wyjaśnić nie tylko relacje małżeńskie, ale też relacje z dziećmi i tak dalej. No i jakby ostatnia sprawa, no to wiemy, że jakby ta rzeczywistość taka późno nowoczesna bądź ponowoczesna, zależy jak ją nazwiemy. Oczywiście to dotyczy krajów no, jakoś wysoko rozwiniętych, o odpowiednim poziomie zamożności, ale my także jako Polska jesteśmy takie w trochę rozkroku, że my jeszcze nie osiągnęliśmy takiego poziomu zamożności, ale jednocześnie te wartości postmaterialistyczne są u nas obecne, tak? Czyli takie wartości, kiedy to, nie wiem, zdobycie mieszkania, samochodu nie jest już jakimś problemem, w związku z czym to, co staje się przedmiotem pragnień ludzi, jest jakość życia, co oznacza przeżycie, tak? Czegoś wyjątkowego. To też zresztą możemy zaobserwować po zdjęciach, wakacjach i tak dalej, tak? Czyli doznanie jest najważniejsze. I także relacja partnerska, intymna powinna przynosić wyjątkowe doznania. I podstawą tej relacji jest właśnie samorealizacja i doświadczanie satysfakcji emocjonalnej, tak? Czyli związek, którym ja się nie czuję zbyt dobrze, bo wydaje mi się, że on nie pozwala mi się rozwijać, czy też no właśnie nie utrzymuje mnie na takim wysokim poziomie emocjonalnym, to jest chyba już związek, który się wypala. To są, proszę Państwa, warunki niezwykle wymagające tak naprawdę dla związków, proszę zauważyć. To ciągłe wymaganie właśnie takiego właściwie funkcjonowania na ciągłym, wysokim poziomie emocji, miłości, okazywania i tak dalej, zważywszy, że jednocześnie te decyzje reprodukcyjne są podejmowane w warunkach równie wymagającego rynku pracy, a także równie wymagających jakby zaleceń, postulatów ekspertów co do na przykład wychowania dzieci, tak? Kiedy właściwie oczekuje się od matki, że ona poświęci, że musi pamiętać, że jeżeli ona ma zły humor, to wpływa na jej dziecko i tak dalej. To jest naprawdę bardzo wymagający model, w związku z czym nie trudno się dziwić, że młodzi ludzie odkładają decyzje. Tutaj oczywiście ja mam mówić o kulturowych procesach, więc nie będę mówiła o materialnych, ale one oczywiście też mają swoje znaczenie, więc myślę, że ta przyszłość wygląda w ten sposób, będzie wyglądała w ten sposób, że podobnie jak w epoce przedprzemysłowej, tylko niektórzy będą mogli sobie pozwolić na zawieranie związków małżeńskich, zakładanie rodziny. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. I już się wyłączę.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Ten wniosek nie jest optymistyczny, może tak powiem, ale wystąpienie pani profesor Taranowicz było takim dobrym przejściem do analizy łączenia ról zawodowych i rodzinnych w rodzinie, czyli w związkach, które mają dziecko, które już są, prawda, w rodzinach, już jest dziecko. Zapraszam. To jest też, proszę Państwa, taka sytuacja, że przy łączeniu online nie można dać znać referentce, że wyczerpuje już swój czas. Ale jesteśmy w dobrym czasie. Zapraszam panią doktor Katarzynę Suwadę do analizy tych relacji między rolą zawodową a rodzinną, wtedy kiedy się jest w rodzinie, ma się dzieci. Tak jest, już. Dobrze. Włączam prezentację. Dobrze, mam nadzieję, że widać. Dzień dobry, bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie i ja chciałabym właśnie z Państwem się podzielić refleksjami na temat tego, jak polscy rodzice realizują swoje rodzicielskie obowiązki i jednocześnie angażują się w pracę zarobkową na rynku pracy. W czasie mojego wystąpienia ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie właśnie, jakie mamy obowiązki obecnie jako rodzice i jak te obowiązki realizujemy w zależności od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Tak? Tutaj ten wymiar genderowy jest bardzo ważny i ważny jest też dla mnie kontekst instytucjonalny, a więc to, w jaki sposób zaprojektowana jest polityka rodzinna i w jaki sposób ta polityka rodzinna wpływa na, w skrócie można powiedzieć, organizację dnia codziennego przez rodziców i to, w jaki sposób właśnie oni angażują się w różnego rodzaju obowiązki. Więc ja tutaj nie będę dużo mówić o tym kontekście, ponieważ jakby to wybrzmiało też we wcześniejszych, myślę, wystąpieniach, natomiast jakby to jest ważne, chciałabym podkreślić, że to jest dla mnie ważne. Ja tutaj opieram się na moich własnych badaniach, które przeprowadziłam w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Przede wszystkim opieram się na badaniach jakościowych, a więc wywiadach pogłębionych, które przeprowadziłam z rodzicami dzieci w wieku od roku do 8 lat. Nie będę tutaj chodzić szczegółowo w tą grupę badawczą, w tą grupę, którą badałam, natomiast są to osoby o różnej sytuacji rodzinnej, zawodowej, ekonomicznej, różnym wykształceniu. W związku z tym jakby tylko chcę podkreślić, że to opiera się na materiale badawczym. To, co ja tutaj Państwu pokazuję, to jest taka analiza doświadczenia rodzicielstwa, na którą patrzę przez pryzmat pracy, a konkretnie 3 rodzajów pracy. Ja tutaj bardzo szeroko rozumiem pracę, tak jak rozumiem pracę w ramach socjologii pracy, generalnie w ramach socjologii, czyli jest to aktywność, w ramach której produkuje się dobra i usługi, aby zaspokajać swoje potrzeby. I to, co jest ważne, to jest to, że ta praca nie musi być wykonywana za pieniądze. Więc ja tutaj patrzę na to przez pryzmat 3 rodzajów pracy. Jest to praca zarobkowa, zawodowa, praca opiekuńcza oraz praca domowa. Oczywiście pewnie można byłoby tutaj dodać jeszcze jakiś inny typ pracy, na przykład pracę emocjonalną. Natomiast jakby ja wyróżniam te 3 rodzaje pracy, ponieważ one jakby najbardziej były widoczne w tym materiale badawczym, który zebrałam. W sensie, że w wywiadach rodzice przede wszystkim jakby mówili o różnych obowiązkach wynikających z tych 3 rodzajów pracy. I tutaj jakby w kontekście tych 3 rodzajów pracy ważny jest właśnie ten kontekst instytucjonalny. Ja w swojej analizie zakładam, że każdy rodzic
funkcjonuje w ramach konkretnych struktur możliwości. Te struktury możliwości to są jakby coś, co pozwala, jakby struktury, w ramach których oni dokonują wyboru, w jaki sposób chcą realizować swoje różne obowiązki wynikające właśnie z tych różnych ról, w które wchodzą. I te struktury możliwości, one są często dosyć ograniczone dla różnych osób. I te najważniejsze ograniczenia wynikają z płci, więc przede wszystkim z ról płciowych, ale też z zasobów ekonomicznych, to znaczy im większe zasoby ekonomiczne, tym oczywiście mamy większe możliwości, bo możemy część rzeczy kupić w ramach wolnego rynku, jak również przez właśnie różnego rodzaju rozwiązania instytucjonalne, czyli na przykład dostęp do urlopów rodzicielskich albo dostęp lub brak dostępu do instytucjonalnej opieki nad dziećmi. I teraz przejdę tak szybko do jakby przedstawienia tego, jak wygląda sytuacja w ramach tych trzech typów pracy. Jeżeli chodzi o pracę opiekuńczą, to mam wrażenie, że jest to najbardziej, chociaż nie wiem, jest to bardzo silnie upłciowiona praca. Ona generalnie w społeczeństwie polskim spada na barki kobiet i powiedziałabym, że wynika to z jednej strony z instytucjonalnych rozwiązań, czyli tego, że mamy w Polsce bardzo silnie upłciowiający system urlopów rodzicielskich, które są traktowane cały czas jako prawo matki. I pomimo tego, że mamy w Polsce prawo do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego, który może być wykorzystywany również przez mężczyznę, bardzo mało mężczyzn korzysta z tego urlopu, jest to jedynie 1%. I często też, co wynikało w moich wywiadach, co było jasne w moich wywiadach, często ten urlop rodzicielski jest traktowany po prostu jako przedłużenie urlopu macierzyńskiego i też wiele mężczyzn w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że mają prawo skorzystać z tego urlopu, co było dla mnie dosyć szokującym odkryciem przy prowadzeniu wywiadu. Druga kwestia też jest związana z tym wymiarem instytucjonalnym, to, że w Polsce istnieje instytucjonalna luka w opiece, to znaczy, że brakuje rozwiązań instytucjonalnych, które by wspierały w rodzinie, w organizacji opieki w okresie od końca urlopu rodzicielskiego do czasu przedszkola. Czyli jest to de facto okres 2 lat, kiedy rodzice muszą zorganizować jakąś opiekę. Mamy niewystarczającą liczbę miejsc w żłobkach. Dodatkowo żłobki mają złe opinie, w związku z tym część rodziców nie chce korzystać ze żłobków. Z kolei bardzo wielu rodziców nie stać na to, żeby korzystali z usług niani. Babcie nie zawsze chcą się włączyć w tą opiekę, nie zawsze też mogą. W związku z tym jakby mamy ogromny problem tego, jak rodzice organizują opiekę nad dziećmi w tym okresie i ta opieka w tym okresie zazwyczaj bardzo często spada na kobiety. I tutaj właśnie ważne jest to, że jakby nie tylko nierówności płciowe tutaj są widoczne, które są oczywiście uwarunkowane normami kulturowymi, ale też te nierówności ekonomiczne są bardzo jasno widoczne, ponieważ lepiej zamożne rodziny mogą sobie pozwolić na przykład wynajęcie niani czy korzystanie z prywatnych żłobków. Drugi typ pracy to jest praca zarobkowa. I tutaj ja stawiam takie pytanie, czy pracę zarobkową powinniśmy traktować jako przeszkodę, czy raczej jako konieczność w sytuacji, kiedy jesteśmy rodzicami. Te moje badania pokazują, że rodzicielstwo de facto popycha do pracy zawodowej, ponieważ żeby mieć dzieci i żeby mieć rodzinę, po prostu trzeba mieć środki finansowe. Więc brak pracy, niestabilność na rynku pracy często jest związana z opóźnianiem prokreacji albo na przykład wstrzymywaniem decyzji o kolejnym dziecku. O tym też była mowa dzisiaj trochę wcześniej. Ale też inaczej postrzegamy pracę zarobkową kobiet i mężczyzn i to bardzo jasno wynika z moich badań, że są większe oczekiwania wobec ojców, więc praca zarobkowa jest centralna dla doświadczenia rodzicielstwa przez mężczyzn i mężczyźni często przywiązują jeszcze większą wagę do pracy zarobkowej, jak zostają ojcami, niż przywiązywali do niej wcześniej. Z drugiej strony mamy ambiwalentny stosunek do pracujących matek, to znaczy z jednej strony pracujące matki
jest takie ryzyko, czy są oceniane, że może nie do końca poświęcają się w odpowiedni sposób swojemu macierzyństwu, a z drugiej strony, jeżeli nie pracują, to też są negatywnie oceniane jako te, które albo są uzależnione od męża, albo korzystają z zasiłków. Też w wywiadach widać, że matki inaczej podchodzą do pracy, bo dla matek praca zawodowa często jest koniecznością ekonomiczną, ponieważ w Polsce jednak bardzo trudno jest przeżyć za jedną pensję. Natomiast jest ona też często traktowana jako taka chwila odpoczynku, od opieki, jako pewne źródło satysfakcji, coś, co daje jakby ten jakoś taki oddech od tego macierzyństwa. No i ostatni typ pracy to jest praca domowa. To też wiele badań pokazuje, że mamy utrzymujące się nierówności płciowe w pracy domowej w polskich rodzinach. Mężczyźni przede wszystkim pomagają w tej pracy kobietom, co oznacza, że ta praca jest przede wszystkim na barkach kobiet i ewentualnie kobieta może delegować różnego obowiązki na mężczyzn, ale jakby mentalnie jest obciążona cały czas tą pracą domową, więc kobiety są takimi menedżerkami dnia codziennego i też ta moja analiza, nie będę tutaj w to wchodzić, ale mężczyźni mają bardzo wiele różnych strategii unikania obowiązków domowych po to właśnie, żeby jakby nie musieć tego robić, bo to jest też taki najmniej przyjemna praca, tak? W sensie wiele osób nie chce jej wykonywać. I już, bo mi się kończy czas, więc przechodząc do podsumowania, ten sposób realizacji ról rodzicielskich jest bardzo zależny od tego, jakie mamy normy płci w danym społeczeństwie i jest też bardzo silnie uzależniony od zasobów ekonomicznych. Bardzo ważna jest tutaj rola polityki rodzinnej, tego jak ona jest zaprojektowana i jakie ona wyznacza struktury możliwości kobietom i mężczyznom jakby w łączeniu tych różnych obowiązków wynikających z tych różnych ról, które zajmujemy. I może to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Te wszystkie rzeczy są też opisane w mojej książce, więc jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, to bardzo zachęcam do mojej książki. Ona jest dostępna w Open Access w internecie w języku angielskim, więc tam są też te wszystkie rzeczy dużo bardziej rozwinięte. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja chciałam w kontekście tej ostatniej wypowiedzi nie dotyczącej książki, tylko tego łączenia pracy zawodowej i rodzinnej przez kobiety przytoczyć dane bodajże Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Patrzę na panią profesor, ale być może nie dokładnie źródło w tej chwili podaję, ale wyniki badań pokazują, że współcześni mężczyźni są absolutnie zainteresowani pracą zawodową żon, pod warunkiem, że ta praca nie będzie ich angażowała więcej domowo. To tak w kontekście tych wyników, proszę Państwa. Niestety nasza referentka, tak, jestem w stałym kontakcie, ma zamiar zdążyć, ale ta sesja została, proszę Państwa, pomyślana w ten sposób, że mamy jeszcze dyskutantkę, która ustosunkować się ma do tych wszystkich referatów. Jeśli pani profesor Szczepaniak-Sienniak nie dotrze, to ja mam jej 2 slajdy i pokażę Państwu, jak te rozwiązania, instrumenty w polityce rodzinnej, bo dostałam takie pozwolenie, które mają sprzyjać postawom prokreacyjnym i mają wspierać to życie rodzinne z perspektywą posiadania dzieci, jak one wyglądają, syntetycznie przedstawię. A teraz poproszę, widzę już na łączach, panią profesor Monikę Mynarską, która aktualnie jest na stypendium w Holandii, a jest profesorem Uniwersytetu imieniem Karola Wyszyńskiego w Warszawie. Witam pani profesor. Proszę o komentarz do tych trzech wystąpień i być może mojego wprowadzenia.
Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Ja bardzo dziękuję Paniom za dotychczasowe wystąpienia i za możliwość w ogóle dodania krótkiego komentarza tutaj przyczynku do dyskusji w tej sesji. Wprawdzie ja też uwzględnię tutaj troszkę to, co ma wybrzmieć w tym ostatnim wystąpieniu, ale mam nadzieję, że to nie zaburzy Państwu ogólnego odbioru. W ogóle zapoznając się z Pani wystąpieniami, taka główna refleksja, która mi się nasunęła, była taka, że jak to się dzieje, że chociaż jak przedstawiła to profesor Taranowicz, role w rodzinie są coraz mniej zdefiniowane jakimiś narzuconymi skryptami norm, coraz bardziej są negocjowane, i to wynika zarówno z badań pani profesor Szafraniec, jak i z badań pani doktor Suwady, praca opiekuńcza i domowa pozostają głównie w domenie kobiet. I co więcej, kobiety wydają się obecnie tymi obowiązkami domowymi i opiekuńczymi obciążone nawet bardziej, niż miało to miejsce w pokoleniu ich matek. Zrozumienie tego stanu rzeczy jest naprawdę szczególnie ważne, bo badania pokazują, również moje badania własne pokazują, że te obciążenia, te koszty ponoszone głównie właśnie przez kobiety są absolutnie kluczowym czynnikiem w decyzjach prokreacyjnych. Czy obecny stan rzeczy, ten właśnie cały czas to ogromne obciążenie kobiet oznacza, że młodzi ludzie nie chcą partnerskiego modelu współpracy w rodzinie? Badania oczywiście pokazują coś zupełnie przeciwnego. Na przestrzeni ostatnich 20 lat odsetek kobiet i mężczyzn preferujących partnerski model rodziny, taki, w którym kobieta i mężczyzna pracują i oboje w miarę porówno zajmują się domem i dziećmi, wzrósł z niecałych 40 do prawie 60%. Równocześnie odsetek badanych, którzy popierają taki model, w którym mężczyzna pracuje, kobieta zajmuje się głównie domem, zmalał z około 40 do 14%. Tak? I to są takie preferencje. To dlaczego praktyka jest zupełnie inna? I oczywiście tutaj istnieją liczne ograniczenia instytucjonalne, ekonomiczne i kulturowe. Cała ta struktura możliwości, o której wspominała właśnie dr Suwada. One są ogromnie istotne i ich roli absolutnie nie da się przecenić. Rynek pracy, infrastruktura dotycząca opieki, rola i zaangażowanie mężczyzn, to wszystko są czynniki absolutnie kluczowe dla strategii reprodukcyjnych w Polsce. Ale tutaj profesor Matysiak w poprzedniej sesji omówiła ten wątek naprawdę bardzo wyczerpująco i bardzo trafnie. A ja bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Taka kwestia, co do której pewnych wskazówek dostarczało to, co wspominały Panie na temat roli pracy zawodowej oraz o work-life balance. Work-life balance z założenia promuje, nazwijmy to, zdrową równowagę w życiu. Taką, gdzie nie wszystko kręci się wokół pracy, gdzie znajdujemy miejsce na czas z partnerem, rodziną, odpoczynek. I okazuje się, że to work-life balance też może być problematyczny. Po pierwsze, praca pozostaje centralna w życiu młodych ludzi i już we wprowadzeniu profesor Grotowskiej-Leder usłyszeliśmy, że dla niektórych młodych dorosłych pozostaje ona głównym priorytetem życiowym. Przyczyny takiego stanu rzeczy to osobny temat rzeka. Ale też sam ten wymiar życia, to work-life balance, też wiąże się z naprawdę ciężką pracą. Jego elementem są przecież wspomniane już obowiązki domowe i opiekuńcze, a te stanowią naprawdę znaczące obciążenie również dlatego, że w obecnych czasach chcemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki życia i rozwoju. Tutaj warto chociażby przywołać zjawisko tak zwanego intensywnego rodzicielstwa, które stanowi już coraz bardziej popierany standard rodzicielski. A ten wymiar życia, te work-life balance, to również odpowiednio atrakcyjny, aktywny, ciekawy czas wolny, to również dążenie do bycia sobą, o którym wspominała profesor Taranowicz. I nawet na tych wymiarach młodzi ludzie stawiają sobie bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę. Wybory życiowe młodych ludzi rzeczywiście są coraz bardziej racjonalne, coraz bardziej wyważone i to zarówno w odniesieniu do związku, jak i do prokreacji. Młodzi ludzie w większości przypadków chcą mieć dzieci, ale równocześnie chcą realizować różne inne cele w sferze pracy, rozwoju osobistego, tego bycia sobą, tego czasu wolnego.
No i teraz właśnie pytanie, czy polityka rodzinna bierze i czy powinna brać to pod uwagę. No i tutaj właśnie brakuje tego ostatniego wystąpienia pani profesor Szczepaniak-Sieniak, która właśnie, no mam nadzieję, że dołączy w tym momencie i uda jej się przedstawić nam te polityki nakierowane na prokreację. I pani profesor, ja tutaj no wyprzedzam, antycypuję niestety z konieczności, postawi nam takie pytanie, czy obecne polityki no, mogą być oczywiście skuteczne jakby w sprzyjaniu odnowie demograficznej. A ja bym chciała to pytanie rozszerzyć. Ja bym chciała to pytanie sformułować w taki sposób. Czy obecne polityki mają szansę na podniesienie dzietności przy równoczesnym ułatwieniu młodym rodzicom realizowania tych innych celów życiowych, realizowania partnerskiego modelu rodziny, zachowania zdrowego work-life balance? No i tak trochę przewrotnie zakończę pytaniem, i który z tych celów tak naprawdę powinien być dla nas priorytetowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i liczę na ciąg dalszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Ja się rozglądam. O, jest pani doktor Iza Grabowska, bo coś mi się tutaj zamknęło. Chciałabym te slajdy 2 dotyczące, bo pani profesor Szczepaniak-Sieniak niestety znowu na Warszawie utknęła w korku. Ale chciałabym państwu te 2 slajdy pokazujące instrumenty w polityce rodzinnej pokazać i tym sposobem mamy, co jest wyjątkiem podczas czas na dyskusję, co jest wyjątkiem. Natomiast myślę, że ta ostatnia teza, czy jedna z ostatnich, którą sformułowała pani profesor Mynarska, że młodzi są racjonalni w swoich działaniach, ona znajduje uzasadnienie w tych, ja poproszę, nie moje, tylko pani profesor Sieniak wystąpienie. Trzeba to przegrać. Przesyłała pani. Tak? To już. Tak. Dzietność pozostajemy oczywiście w Polsce i refleksja dotyczy Polski. Dzietność w Polsce, a instrumenty wybranych polityk publicznych i to główny cel, który sobie postawiła pani profesor Szczepaniak-Sieniak, był uporządkowanie kierunków zmian w zakresie wybranych polityk publicznych, głównie polityki rodzinnej, w mniejszym zakresie rynku pracy i mieszkaniowej, choć te 2 polityki są niezwykle istotne, jeśli mówimy o strategiach reprodukcyjnych, o decyzjach o posiadaniu dzieci. Mamy tutaj taką perspektywę dynamiczną, czyli okres ostatnich, po okresie transformacji systemowej. Ja oczywiście mogę tylko państwu, że tak powiem, wyświetlić, natomiast nie będę analizowała tej refleksji, którą profesor Szczepaniak-Sieniak państwu zaproponowała. W każdym razie to, co jest ciekawe, to tutaj są zestawione z jednej strony instrumenty polityki społecznej, polityk publicznych, czyli te rozwiązania, które były wprowadzane w życie, a pierwsza kolumna to jest pokazanie, jak się kształtuje dzietność w czasie wprowadzania tych polityk, tych rozwiązań w Polsce. I widać tutaj wyraźnie, że mimo tego instrumentarium ta dzietność
nie wzrasta, prawda, że nadal te wskaźniki są niskie, co można by wnioskować, proszę Państwa, że te kulturowe uwarunkowania są niezwykle istotne, ale także, co wynika z moich analiz, te, które bardzo tak sygnalnie Państwu przedstawiłam, niezwykle ważne są zasoby rodzinne. I ci, którzy reprezentują ten typ osiągnięcia w wieku 30 lat pełnej dorosłości, czyli ukończenie edukacji, w miarę stabilna pozycja na rynku pracy, mieszkanie, czyli to własne lokum, to usamodzielnienie się w sensie ekonomicznym i decyzja o trwałym związku zalegalizowanym, czy nie, to jest już w tym momencie mniej istotne, ale trwałym związku i dziecku zamykają się, prawda, te 5 ról jest realizowanych. To są głównie, proszę Państwa, 30-latkowie z rodzin zasobnych materialnie, o kapitale ekonomicznym i kapitale społecznym, obejmującym także kapitale kulturowym, obejmującym pewien wzór życia dorosłego. To jest to, o czym mówiła pani profesor Krystyna Szafraniec, prawda? To odtwarzanie się tego modelu rodziny, prawda? Takiego z tym układem kobiety pracującej, realizującej się zawodowo, ale także matki i ten układ jest taki zamknięty, ta dorosłość. Natomiast ci progresywni zawodowo single, to jest, proszę Państwa, ta kategoria, gdzie stabilizacja rodzinna jest postrzegana jako punkt zwrotny zatrzymujący karierę zawodową. Ci progresywni zawodowo single nastawieni są właśnie na sukces zawodowy, ale to są także ci młodzi ludzie, którzy w swoich rodzinach prokreacji doświadczyli sytuacji, kiedy matka musiała rezygnować z pracy zawodowej na rzecz prowadzenia rodziny, opieki nad dziećmi. Czyli mają taki negatywny, można by powiedzieć, z tego punktu widzenia wzorzec roli kobiety. To są ci, którzy uzyskali duże kompetencje takie intelektualne, zawodowe poprzez kończenie studiów wyższych i często jeszcze dodatkowo te kompetencje rozwijali po studiach i oni postawili po prostu na siebie. To jest to ja, o którym mówiła pani profesor Taranowicz. Pozwolą Państwo, że przesunę ten drugi slajd z tymi wprowadzonymi rozwiązaniami i dodam jeszcze, że ci określeni jako niestabilna dorosłość, ci zmagający się z dorosłością, ci, którzy założyli rodzinę i z tym takim tradycyjną rolą mężczyzny organizującego środki do życia, a kobieta skoncentrowana na domu. Tam są także to są te kobiety, które podejmują decyzję o wycofaniu się z rynku pracy albo niemożności powrotu na rynek pracy przy kolejnym dziecku, gdzie proszę Państwa, ciągle się zmagają z tym utrzymaniem się, chcąc realizować takie materialne też wzory życia, więc to jest ta ciągła walka. I wreszcie ci wciąż eksperymentujący jako czwarty typ, niezakotwiczeni w żadnej z tych sfer podstawowych typu rodzina i praca zawodowa, kariera zawodowa. To są ci, którzy mieszkają
ciągle z rodzicami, prawda? Ale wywodzący się też z rodzin o niskiej, przepraszam bardzo, wywodzący się także z rodzin o niskim kapitale materialnym i kulturowym. Przepraszam Państwa za taką organizację tej sesji, ale otwieram dyskusję, bo mamy czas na komentarze, na pytania do mnie i do koleżanek, które są online dostępne, prawda? Bardzo proszę, pani profesor Kotowska. Ja bardzo dziękuję. Bardzo się dzieje, że wybrzmiało tak wyraźnie wybrzmiało spojrzenie socjologów, którzy, ja bym powiedziała tak bardziej precyzyjnie nazywają to, o czym demografowie. Zaraz może ja tak stanę, żeby nie być do Ciebie mówią. Znaczy, ja bym zaczęła tak, od pytania, które zadała pani Monika Mynarska, które z tych celów, jakie sobie młodzi stawiają, czy w ogóle jakie kolejne generacje sobie stawiają, powinny być preferowane w polityce. Ja nie potrafię wskazać, który cel jest ważniejszy. Natomiast uważam, że gdy właśnie myślimy o polityce rodzinnej, to powinniśmy dostrzegać te różne cele, dlatego że te cele są zróżnicowane w różnych grupach społecznych. Tak jak pokazywałaś, pani profesor, jakie są wzorce przejścia do tej dorosłości. Więc dla tych grup inne cele będą... Moniko, widzisz mnie, nie stoję do ciebie, mam nadzieję, tyłem. Także ja bym tutaj raczej mówiła o tym, że musimy, konstruując pewne rozwiązania polityki rodzinnej, pamiętać, że ta grupa odbiorców jest grupą heterogeniczną i że dla jednych jedne cele są, ja nie wiem, czy... Aha, rozumiem. No dobrze, to ja już na to chyba nic nie jestem w stanie poradzić. Znaczy nie wiem, czy nas słychać. To znaczy, nie potrafię powiedzieć, że określony cel jest ważniejszy. Znaczy, jako ekonomistka, oczywiście jest mi bardzo bliska koncepcja stabilizacji ekonomicznej, czy nie wiem, zapewnienia. Ja słyszę, może my jesteśmy w swoim gronie. Ale zapewnienia nie, no ta obsługa jest techniczna, fatalna. Gospodarstwu domowemu, rodzinie, a poza tym traktowanie pracy także jako element rozwoju osobistego. Także łączenie, to nie jest tylko praca, która przynosi dochód, ale to jest także element rozwoju zawodowego. No a jeszcze jakbym na to nałożyła spojrzenie makroekonomiczne, to znaczy biorąc pod uwagę kurczące się zasoby pracy i to, że polityka rodzinna jest sfinansowana z naszych podatków, znaczy z podatków, które osoby pracujące płacą, w związku z tym ten cel zatrudnienia, jak najpełniejszego zatrudnienia i właśnie umożliwienie łączenia tego zatrudnienia z pracą opiekuńczą jest moim zdaniem, znaczy ja bym to preferowała, ale rozumiem, że inne grupy mogą mieć inne preferencje. Natomiast druga uwaga, którą bym chciała zgłosić, to jest do zaproponowanego przez panią Joannę Szczepaniak-Sieniak podziału tych okresów polityki, kojarzenia rodzinnej i wprowadzania rozwiązań. Wydaje mi się, że w tym okresie po 2003 roku, czyli tam od 2004, trzeba jednak wydzielić okres od 2007, a to były te nowe zasady polityki, które potem były wdrażane od 2008 roku. Generalnie ten rok 2004 moim zdaniem powinien być traktowany jako próba uporządkowania w ogóle polityki, bo wcześniej to były tylko programy, które nie były wdrażane, czyli cała dyskusja o polityce była na etapie właśnie, co jest ważne w określonym czasie i
Jest pani profesor, to już już kończę. Dziękujemy, że pani dotarła. Natomiast później, po pierwsze, to był w 2003 roku uporządkowane były te instrumenty, głównie chodziło o te różne świadczenia, o zasiłki i to właściwie to było uporządkowanie tej sfery zasiłkowej. Też były rozwiązania dotyczące urlopu macierzyńskiego, ale tak naprawdę dyskusja o rozszerzeniu urlopów i bardziej uelastycznienia tych urlopów, jak również o zwrócenie uwagi na instytucje, czyli na usługi opiekuńcze, edukacyjne. Ja chciałabym podkreślić, że żłobki i przedszkola i zdrowotne, to nastąpiło później. To jest właśnie rok 2007 i dalej. Także nie traktowałabym tego jako jeden okres, ale rozumiem, że możemy jeszcze o tym dyskutować. Ale generalnie to przegląd tego, co zostało już zrobione, uważam, no to jest takie pokazanie, jak usiłowaliśmy się, jak decydujący osoby, znaczy jak rząd usiłował się, czy władze polityczne, jak usiłowały się zmierzyć z tym, co się działo, bo to jest, przecież pokazaliśmy, głęboka transformacja zachowań, ale transformacja społeczna. Także wydaje mi się, że właśnie jak mówimy o tych różnych rozwiązaniach, to pamiętajmy, w jakich warunkach to się dokonywało. Lata 90. to były lata szoku, prawda, wycofywania się z różnych rozwiązań, ale także próby nazwania, jak na to odpowiedzieć. I właściwie do 2003 roku to były tylko deklaracje. Dziękuję. Proszę Państwa, to ja może oddam głos teraz pani profesor Szczepaniak-Siedniak, która powie nam, ile godzin podróżowała z Wrocławia do Warszawy, ale przede wszystkim doda coś, co chciała do tych slajdów powiedzieć, zaakcentować. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, jechałam aż 7 godzin, nigdy w życiu tak długo nie jechałam z Wrocławia. Stanęliśmy na S8, była taka ściana deszczu, nas zatrzymała, że nie dało się po prostu przebić. Także ogromnie dziękuję pani profesor za przedstawienie moich slajdów. Zrobiła to pani świetnie, prawie tak, jak ja chciałam to zrobić. Także bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w takim razie nie będę tego powielała, ja tylko może sformułuję tezę, wokół której zbudowałam w ogóle tę prezentację. Otóż moim celem było nie tyle pokazanie, jakie polityki są i jakie polityki sprzyjają, wspierają prokreacyjność, czy te zachowania prokreacyjne, ale w ogóle jakie są. A to my powinniśmy się zastanowić nad tym, czy one mają szansę wspierać nie tyle dzietność, co dzietność w długim okresie, czyli tę odnowę demograficzną właśnie. Ja liczyłam, szczerze mówiąc, na to, że Państwo podzielą się również swoimi refleksjami na temat tego, czy wprowadzanie transferów pieniężnych w takiej liczbie, jaką tutaj widzieliśmy, w takiej różnorodności, tak powiem, instrumentów, jest zasadne w tym kontekście, czy nie jest? Czy rozwijanie usług społecznych nie byłoby tutaj bardziej właściwe? Jest przewidziane oczywiście w tym ładzie, na szczęście powiedziałabym, jeśli chodzi o moją prywatną refleksję, natomiast czy nie należałoby jeszcze bardziej rozwijać usług opiekuńczo-edukacyjnych? Liczne badania bowiem pokazują, że to jest właśnie droga do tego, ażeby wspierać postawy prokreacyjne. Ale moja taka najogólniejsza teza jest taka, że w ogóle jak myślimy o politykach publicznych, polityce rodzinnej zwłaszcza, powinniśmy kierować się tym, aby one były w stanie reagować na aktualne zmiany zachowań prokreacyjnych, na aktualne zmiany, czy w ogóle na trwające, obserwowane zmiany kulturowe, funkcjonowania rodzin, kształtowania się ról w tych rodzinach, o czym zresztą wcześniej tutaj była mowa. Czy te polityki są w stanie reagować, czy nie są, czy w ogóle reagują, jeśli tak, w jakim stopniu. I też nie chcę powiedzieć, że to zestawienie, które tutaj Państwo widzieli, nie miało prowadzić do wniosku, że mamy bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poziomem dzietności a tymi politykami. Nie. To był tylko taki ogląd sytuacji, żebyście Państwo widzieli, co w tym samym okresie działo się ze wskaźnikami dzietności. Także to było moje takie ogólne przesłanie całego tego zbioru tych różnych instrumentów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie
doświadczenia możliwe dzisiaj są podczas tej sesji, proszę Państwa, ale ja chciałam powiedzieć, że w tym projekcie, którego fragment ja Państwu przedstawiłam, moim projekcie, my postawiliśmy sobie pytanie, czy polityki publiczne są koherentne we wspieraniu młodych ludzi w osiąganiu pełnej dorosłości. Wniosek jest taki, że polityki nie są koherentne, że w poszczególnych politykach, publicznych, mam na uwadze politykę rodzinną, politykę mieszkaniową, rynku pracy, pomocy społecznej. Każda z nich operuje właściwie swoimi kategoriami określenia ludzi młodych. Te granice wiekowe dostępu do tych poszczególnych świadczeń są bardzo różne. Najdłużej trwające w sensie takim wieku to jest 30 lat, wydłużone w ostatnim okresie ze względu też na pewne regulacje, które formułowane były w polityce społecznej Unii Europejskiej. I oddając jeszcze za chwilę Państwu głos do podzielenia się uwagami do tego, co tu zostało w taki intensywny sposób przekazane, chciałam, proszę Państwa, powiedzieć, że otwartym jest pytanie, czy polityka powinna być prorodzinna, czy prodziecięca, która bardziej służy jakby wspieraniu kobiety, która aspiracyjnie się rozwinęła. Przecież znamy ten wskaźnik, że kobiety są przeciętnie lepiej wykształcone niż mężczyźni, a ta tradycyjna rodzina jakby występuje ciągle, prawda? Czyli to work-life balance jest niezwykle trudne. Zapraszam jeszcze chwilę do dyskusji. Mamy wyjątkowy, proszę Państwa, przywilej możliwości podzielenia się własnymi komentarzami na ten złożony problem. Bardzo proszę, pan profesor Szukalski był pierwszy i potem pani. Bardzo proszę o przedstawienie się, bo... Zatem, proszę Państwa, ja chciałbym tylko jeszcze zwrócić na jeden element tutaj uwagę, mianowicie na wątek przestrzenny. My musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy w przedziwnych czasach. W największych miastach Polski dzietność jest z reguły o mniej więcej 10-15% wyższa od średniej krajowej, podczas gdy te najniższe poziomy dzietności w ostatnich latach odnotowane są na peryferyjnych obszarach, co wydać by się mogło sprzeczne całkowicie z naszą wiedzą i oczekiwaniami. Inaczej mówiąc, kiedy mówimy o polityce czy rodzinnej, czy o społecznej, ukierunkowanej na rodzinę, powinniśmy też sobie zdawać sprawę, że wprowadzającymi narzędzia tej polityki są najczęściej samorządy, które powinny również uwzględniać ten timing cały przemian. I proszę Państwa, nie jest przypadkiem, że te tereny, o których wspominam, że obecnie mają najniższe w skali kraju poziomy dzietności i na dodatek zareagowały dziwnym trafem najmocniej na około-covidowe zawirowania, podczas gdy w największych miastach brak jest w zasadzie efektu, co według mnie wynika po prostu z różnicy wieku, w którym zawierane są decyzje prokreacyjne, ale zatem te obszary o najniższym poziomie z reguły charakteryzują się, proszę Państwa, najuboższymi dochodami własnymi, a w rezultacie najsłabiej rozwiniętą bazą żłobków i innych form wspierania. I to jest dla mnie też wskazówka, że polityka rodzinna, pomijam tutaj, że tak powiem, ogólnopolskie programy transferów, nieprawdaż, ale mówię o usługach, w formie usług społecznych, ona powinna w bardzo silnym stopniu uwzględniać i poziom przemian, na którym znajduje się dany obszar, ale przede wszystkim możliwości finansowe samorządów, które de facto są i tak zmuszone do uzupełniania w przypadku owych usług społecznych przynajmniej jakiejś części kosztów, a w rezultacie nie są w stanie odpowiednio zadziałać, aby ta polityka była skuteczna. Dziękuję.
Bardzo proszę i za chwilę. Dzień dobry, ja się nazywam Ruta Śpiewak, jestem pracownicą Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Nie jestem socjologiem i matką chorego dziecka też. I nie rozumiem jednej rzeczy, słuchałam z góry, ale myślę, że wszystko usłyszałam. Bardzo mało było mowy o instytucjach, słabości instytucji publicznych. Jako niestety matka chorego dziecka wiem, że instytucje, no nie tylko po prostu jako matka, też jako socjolog, wiem, że instytucje publiczne w tym kraju działają bardzo źle. Nie przypadkiem pan mówi, że im większe transfery, im większa zamożność, tym więcej można sobie, na więcej sobie można pozwolić. To chodzi też o zaufanie do państwa. Nie mamy nic zaufania, większość z nas nie ma zaufania do państwa, do trwałości tych instytucji. Moim zdaniem nie o transfery chodzi, jako socjolog to już mówię, tylko o jakość instytucji publicznych, które są mierne, ich jakość spada. W tych instytucjach publicznych, ja też dosyć dużo wspieram uchodźców, w tych instytucjach publicznych w ogóle nie uwzględnia się też przedszkolnych i szkolnych, nowo przybyłych osób. Ale już abstrahując od tego tematu, który jest kolejnym trudnym tematem, to po prostu myślę, że kwestia instytucji publicznych jest dużo ważniejsza niż kolejnych transferów, które ewidentnie, już chyba po 6 latach widać, do niczego nie zmieniają niczego. Nazywam się Irena Wójcicka i ja się chciałam zgodzić z panią Rutą Śpiewak, że to oczywiście nie chodzi o transfery finansowe i to z badań, wielu badań, które naprawdę w Polsce mamy bardzo dobry zasób wiedzy pochodzącej z badania na temat uwarunkowań prokreacyjnych rodzin. To wynika, to da się uzasadnić i nie ma co, że tak powiem, dyskutować o alternatywnej polityce rodzinnej, która niestety została podjęta. W kontekście demografii nie chcę mówić, że w ogóle polityka transferów jest zła, tylko mówię w kontekście demografii. Natomiast ja chciałam w ogóle poruszyć inny temat, bo mnie to zastanowiło w zasadzie pytanie, bo chciałabym usłyszeć odpowiedź. Mam takie wątpliwości, bo z jednej strony pani profesor Szafraniec mówiła o takim zwrocie w praktykowanym, jeśli chodzi o model rodziny, podział ról w praktykowanym, że tak powiem, wzorcu, prawda, rodziny, który obserwuję w tym młodszym pokoleniu w porównaniu do tej generacji, którą my reprezentujemy tutaj na tej sali. A z drugiej strony pani profesor Młynarska mówiła o wzrastających preferencjach dotyczących partnerskiego modelu rodziny. I to bardzo wyraźnie wzrastających. I oczywiście można dyskutować o tym i wiadomo, że pomiędzy preferencjami a realizacją jest bardzo duża przestrzeni, które wypełniają tak zwane bariery realizacyjne, ale w gruncie rzeczy jest mi strasznie trudno znaleźć poza właśnie czynnikami kulturowymi, atmosferą, oczekiwaniami wobec kobiet, czyli takiej polityki, nazwijmy to, tworzenia pewnej atmosfery i ograniczeniem praw reprodukcyjnych kobiet. Trudno mi znaleźć jakieś uwarunkowania, bariery, które by tłumaczyły rosnącą, tak? Wynika z relacji dwóch pań, tą, że tak powiem, gap, czy tą lukę pomiędzy oczekiwaniami dotyczącymi wzorca modelu rodziny i faktyczną realizacją. I dlatego moje pytanie, szukając odpowiedzi, tak się zastanawiam, bo nie jestem socjologiem, tylko ekonomistką i polityczką społeczną, czy to nie da się wypełnić tą atmosferą, nazwijmy to, kulturową, oczekiwaniami wobec kobiet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja poproszę jeszcze pana profesora. Tak, Kaczmarek, i może poproszę, bo pani Młynarska nas słyszy, prawda? Natomiast pani Szafraniec musiała nas opuścić i poproszę ewentualnie do ustosunkowania się do pytania do pani profesor Wójcickiej. Nie, teraz proszę pana profesora, bo czas sesji nam się kończy. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Ja bym tak trochę bardziej pytanie zadał, ale odpowiedzi nie oczekuję, bo mamy mało czasu. Wśród tych wszystkich czynników determinujących preferencje, postawy prokreacyjne, budowę rodziny, obraz ponowoczesnego społeczeństwa nam się kształtuje. Chciałbym zapytać o ten czynnik, który tutaj jakoś jest pomijany, a nie wiem dlaczego, może w badaniach państwo go uwzględniacie, czyli czynnik wyznania religii.
I nie tylko w kontekście właśnie tych osobistej, ale także instytucji Kościoła i roli w tych wszystkich tutaj procesach, które omawiamy. Czy Państwo to też badacie i ten czynnik jest brany pod uwagę jako zmienna objaśniająca? No jesteśmy najbardziej, albo jednym z bardziej katolickich krajów w Europie, prawda? Więc chyba to jest, czy to jest temat tabu? Nie wiem, nie jestem socjologiem, ale bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy pani Mynarska słyszała wypowiedzi? Chciałaby zabrać głos, tak? Słyszałam, nie wiem, czy Państwo mnie słyszycie? Słyszymy. Super. To znaczy, ja bardzo dziękuję też za te pytania i za tutaj wypowiedzi dwóch ostatnich pań, bo ja myślę sobie, że ta rozmowa o instytucjach, no właśnie tutaj jest tą odpowiedzią. Ja myślę, że to też u pani profesor Suwady w wystąpieniu było słychać, mowa o tej strukturze możliwości. Bo jakby ja tutaj no, z premedytacją skoncentrowałam się rzeczywiście również na tych aspektach kulturowych, które też mi z racji wykształcenia są bliskie, ale proszę chociażby no właśnie całe wystąpienie pani profesor Matysiak, które było na zeszłej sesji, no ono tutaj było no de facto odpowiedzią na pytanie, dlaczego te preferencje nie są realizowane w takim zakresie, w jakim byśmy chcieli, wszyscy byśmy chcieli tak naprawdę. Także to taka krótka odpowiedź, żeby nie przedłużać, a tutaj tylko ustosunkowując się też do odpowiedzi, do pytania pana profesora o religijność, to jest wątek, który jest jak najbardziej badany. Po prostu jest to jeden z naprawdę bardzo wielu wątków. Wiemy, że faktycznie religijność sprzyja decyzjom prokreacyjnym, natomiast jakby no, literatura na temat mechanizmów tego wpływu, roli wspólnoty Kościoła, religii jest tak ogromnym tematem, że myślę, że tu osobną sesję należałoby na ten temat zorganizować. Także to tyle ode mnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość tutaj wypowiedzenia się. Ja mogę tylko dodać, że oczywiście religijność jest elementem też czynników kulturowych, prawda? Bo w sensie kulturowym religijność też się przecież wpisuje. Wyczerpaliśmy, proszę Państwa, czas przeznaczony na tą bogatą wystąpienia sesję. Udało nam się zorganizować. Dziękuję Państwu za dyskusję. Ja myślę, że efektem tej konferencji będą publikacje i wtedy pełniejsze analizy będą dostępne w postaci artykułów tejże publikacji, czy w studiach demograficznych, no to ta decyzja będzie jeszcze podjęta. Zupełnie ostatnie zdanie. Ta sesja, ale także sesje wcześniejsze pokazały, jak złożonym zjawiskiem jest problem strategii reprodukcyjnej i dzietności w Polsce szczególnie też. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kawę. Przed nami będzie jeszcze jedna ważna sesja związana ze stanem zdrowia i umieralnością. 15 minut przerwy. To dziękuję bardzo za sesję. Ja również bardzo dziękuję, bardzo ciekawe doświadczenie. Nie wiem, możliwe, że nas jeszcze tam nadal słyszą, więc Tak, dlatego dziękuję. Pożegnajmy się grzecznie i mam nadzieję, że uda się nam tę dyskusję jakoś kiedyś na żywo poprowadzić w sensowniejszych warunkach. Oby. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.
Zapraszam Państwa. Proszę? No, część osób zaraz przyjdzie, ale nie możemy przedłużać, proszę Państwa, bo Pani Przewodnicząca obiecała koktajl o 18:30. To przecież nie wybaczycie Państwo, jak to się przeciągnie, powiedzmy sobie. Proszę Państwa, mamy ostatnią sesję dnia dzisiejszego. Zdrowie, trwanie życia, sukcesy i porażki. No, czyli o dwóch, powiedzmy sobie, takich zmianach będzie tutaj mowa. Już pan prezes Zabielski, rozpoczynając dzisiaj naszą konferencję, nawiązywał do kwestii zdrowia. Szkoda, że już go nie ma, bo z tego, co zaczął mówić, wydawało mi się, że kilka ciekawych wątków podjął i dowiedzielibyśmy się od niego coś więcej. Generalnie, proszę Państwa, pojęcie zdrowia jest przez WHO definiowane jako proces, taki zjawisko złożone, prawda? Natomiast na swój prywatny użytek to najczęściej, jeśli mówimy o zdrowiu, to traktujemy je jako takie zjawisko proste, bym powiedział. Jestem zdrowy, nie. Tak na swój użytek to definiujemy. Więc jeżeli chcemy mówić o zdrowiu, posługujemy się też różnymi miernikami, różnymi wskaźnikami. To, proszę Państwa, jak widzicie, jest wymienionych kilka takich obszarów, z których wskaźniki są wykorzystywane do oceny stanu zdrowia. I dzisiaj w tej sesji, proszę Państwa, najczęściej, jak będziemy mówić o zdrowiu, będziemy posługiwali się wskaźnikami dotyczącymi umieralności. To są tak zwane miary negatywne. Ale będzie też wystąpienie pani profesor Wróblewskiej, która o umieralności będzie mówiła od tej strony takiej pozytywnej, czyli będzie mówiła nie o współczynnikach zgonów, a o przeciętnym dalszym trwaniu życia. Czyli no, przyjemniej to brzmi. Mówimy o tym samym, ale z dwóch różnych stron. Proszę Państwa, ja tytułem wprowadzenia będę chciał podać po prostu kilka danych dotyczących zmian umieralności w naszym kraju. Może nawet nie tyle będą to dane, co będą wykresy pokazujące, jak to się w ostatnich latach zmieniało. Sięgnę nawet troszeczkę dalej niż tutaj pani profesor Gołata mówiła na początku, że będzie mowa o zmianach w latach po roku 89. Ja tu sięgnę dzięki uprzejmości Głównego Urzędu Statystycznego do danych z lat wcześniejszych, poczynając od roku 85. Tak, proszę Państwa, jak widać na tym wykresie, zmieniała się liczba zgonów od 1985 roku w naszym kraju. No widać, że przez wiele lat była to taka wielkość, można powiedzieć, ustabilizowana, prawda? Od 2002 widać pewną lekką tendencję wzrostową. Wiemy tu wszyscy na tej sali, że społeczeństwo polskie się starzeje. Widać to, proszę Państwa, na porównaniu udziału liczby osób w wieku 70 plus w naszym kraju w latach 2002-2021 no, nastąpił wzrost o 3,5 mniej więcej punkty procentowe, czyli ta liczba ludności starszej się zwiększa. No można powiedzieć w takim razie naturalne, że jest więcej zgonów. No, jest to konsekwencja po prostu zmian struktury ludności. Ale jeżeli, proszę Państwa, popatrzymy na zmiany miar, które charakteryzują natężenie tego procesu, no to widać, że przez wiele lat tendencja była pozytywna. Tu jest pokazany standaryzowany współczynnik zgonów w naszym kraju. Do około połowy ubiegłej dekady natężenie zgonów zarówno kobiet, jak i mężczyzn zmniejszało się.
w drugiej połowie po ubiegłej dekady, no widoczne są już pewne perturbacje, prawda? Wzrost, spadek tego standaryzowanego współczynnika zgonów, a od czasu, kiedy przyszła pandemia, no widać, że wskaźnik umieralności podskoczył dosyć mocno. Więc te lata, które były wcześniej, można traktować jako swego rodzaju lata sukcesu, ale popatrzmy na dane, które usytuowują Polskę na tle innych krajów. No, to są dane, proszę Państwa, Eurostatu, więc przy innej strukturze ludności były liczone, ale to nie ma znaczenia. Tu chodzi o porównanie. No widać po prostu, że dystans, który dzieli Polskę od wielu krajów, i to nie tylko tych krajów, które powiedzmy sobie uważamy za wysoko rozwinięte, no bo trudno Grecję w obecnym czasie zaliczyć do kraju wysoko rozwiniętego. Ten dystans jest duży. Więc mimo tych sukcesów w latach minionych, no niestety nie są to powody do zadowolenia. Głównymi przyczynami zgonów są przede wszystkim choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i również działanie przyczyn zewnętrznych. Pierwsze dwie te grupy to są powody większości zgonów w naszym kraju i o tych zgonach będzie mowa dzisiaj i będzie mowa również o efektach tej przyczyny, która pojawiła się w ostatnich 2 latach i jak widać odsetek zgonów spowodowanych przez COVID jest znacznie wyższy niż z tych wcześniej uważanych za ważne przyczyny typu przyczyny zewnętrzne i choroby układu oddechowego. I również COVID-owi będzie poświęcone jedno wystąpienie. Także proszę Państwa, to będzie tematyka, którą będą poszczególne osoby prezentować. Ja tylko tutaj, proszę Państwa, pokażę ogólne zmiany standaryzowanego współczynnika zgonów. Z tych wybranych przyczyn. Jeżeli idzie o najważniejsze choroby układu krążenia, no też, proszę Państwa, tak jak widzieliśmy przez wiele lat, natężenie zgonów się zmniejszało. Ale końcówka, ostatnie lata pokazują, że niestety dystans też dzieli nas bardzo duży od innych krajów. Jeżeli idzie o choroby nowotworowe, to od kilkunastu lat jest lepiej, jeżeli idzie o mężczyzn. Natomiast jeżeli idzie o kobiety, współczynnik zgonów jest niemal ustabilizowany. A z tego, co słyszymy, bardzo dużo działań jest skierowanych na profilaktykę, jeżeli chodzi o zapobieganie chorobom nowotworowym u kobiet. O mężczyznach też się trochę mówi. O nowotworach jelita grubego, o prostacie, ale znacznie mniej niż jeżeli idzie o kobiety. Choroby układu oddechowego. Bardzo ładne były te zmiany. Kiedyś. Mówię kiedyś, bo to już są lata bardzo odległe. Lata 80. czy 90. Później widzimy stabilizację niemal, ale w ostatnich latach znów wzrost. Nie wiem, na ile, proszę Państwa, jeżeli idzie o rok 2000, tutaj wpływ miał COVID, bo podejrzewam, że dużo diagnoz, które były stawiane, to trudno było odróżnić, czy jest to efekt, powiedzmy sobie, COVID-u, czy jakiejś choroby układu oddechowego. Więc proszę Państwa, na tych przyczynach skupią się kolejni prelegenci, których bardzo serdecznie zapraszam. Zacznie pani profesor Wiktoria Wróblewska z SGH, która, tak jak mówiłem, będzie mówić o umieralności, ale tym, powiedzmy sobie, przyjemniejszym aspekcie. Już pomogę. Bardzo, panie profesorze. Tu.
mogę wziąć tu. To moje. To moje. Tu pod spodem można. Już jestem zestresowana. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Witam wszystkich państwa serdecznie. Jeszcze by mi się tu jakiś stołeczek przydał, żeby widzieć wszystkich. Dziękuję za zapowiedź, że mam mówić o umieralności pozytywnie. To jest już w ogóle wyzwanie, ale spróbuję. Chcę przedstawić rzeczywiście zmiany w trwaniu życia w Polsce jako ten podstawowy parametr, bardzo ważny w takim szerszym ujęciu historycznym, międzynarodowym i też pokazując, co zadziałał COVID i żeby też myśleć o jakiejś perspektywie, tak? Czyli odniesienie teoretyczne. Ups. Widzę, że zniknął, ale tak, zniknęło mi tu wartości, trudno, chochlik, bo tu był jeszcze wykres. Nie wiem, czemu? Nie ma. No po prostu nie ma. Mam PDF. To w takim razie, wybaczcie państwo, bo jeśli następne będą tak samo, to ja przejdę do wersji PDF. Niezgodność. Dobrze. I teraz, żeby była... Jest dobrze. Dobrze. Więc rzeczywiście pierwszy ze slajdów pokazuje ten trend taki bardzo pozytywny. Od połowy XIX wieku trwanie życia na świecie generalnie bardzo szybko zaczęło wzrastać. Te wartości na tym slajdzie po lewej stronie, na tym wykresie, obrazują maksymalne wartości trwania życia kobiet na świecie w wybranych krajach. I gdyby ten trend się utrzymał, to obok tu jest taka prosta ekstrapolacja, która pokazuje, że te maksymalne trwania życia dla kobiet już około 2050 roku będą bliskie 97 lat, a jeszcze kolejne 50 lat daje ten wynik na poziomie około 109 lat. Czyli jest to ten trend taki bardzo rzeczywiście optymistyczny. I na potwierdzenie, że tak się działo, czyli te wartości jakby maksymalne, one wyprzedzały o ileś tam lat, w zależności też od sytuacji rozwoju społeczno-ekonomicznego, od przejścia epidemiologicznego, demograficznego, postęp realnie obserwowany w trwaniu życia w poszczególnych krajach i tu jest tak zbiorczo według kontynentów. Jak widzicie państwo, te zmiany nastąpiły także w tych krajach i regionach najsłabiej rozwiniętych, także w krajach afrykańskich, no mniej więcej 50-70 lat później. No i jest teraz pytanie, czy rzeczywiście jest możliwość, żeby ten trend się utrzymał? Jak długo jeszcze to życie może wzrastać i do jakiego poziomu? I tu są dwa takie podejścia ścierające się, obudowane szeroką literaturą. Jedno z nich zakłada, że nie ma tego naturalnej granicy dla trwania życia człowieka, czyli maksymalne trwanie życia jest jak olimpijski rekord, który można tylko poprawić. Drugie podejście wskazuje na te ograniczenia, także teoretyczne. Skupmy się na tym pierwszym. Tu są przykłady potwierdzone, przykłady długowieczności. I wiele badań jakby potwierdza ten wniosek, że to trwanie życia może się wydłużać. I że w ogóle umieralność w starszym wieku, w tych grupach najstarszych, no nie jest zgodna z prawem Gomberca, który mówi o tym wykładniczym przyroście prawdopodobieństwa zgonu. Umiarkowane prognozy, już nie tego maksymalnego trwania życia, ale tak ogólnie dla świata, przewidują, że liczba osób w wieku 80 lat i więcej
do 2050 roku wzrośnie mniej więcej 3-krotnie, natomiast liczba osób w wieku 100 lat i więcej wzrośnie blisko 6-krotnie. Tu podane jest też, które kraje będą mieć największą liczbę tych 80-latków. I te pozytywne zmiany obserwowane są także dla Polski. Obrazowane tu są poprzez zmiany w krzywej zgonów, rok 58, rok 2019, która pokazuje, jak przesuwa się ten wiek umieralności na coraz starsze grupy wieku. To krzywa zgonów. Obok jest przedstawiona modalna wieku, czyli normalne trwanie życia. Wiek, w których tych zgonów jest najwięcej. Widzimy bardzo ładny wzrost. Dla kobiet już było to blisko 88 lat, dla mężczyzn 84. Jednocześnie dramatyczny spadek związany z pandemią COVID. Dodatkowo na potwierdzenie tych pozytywnych zmian przedstawiam tu wyniki jakby dekompozycji zmiany w trwaniu życia między 1991 a 2019 roku. Trwanie życia mężczyzn w Polsce wzrosło ponad 8 lat, dla kobiet blisko 7 lat i w tym wzroście miały różny wkład poszczególne grupy wieku. Te poszczególne grupy wieku w przypadku kobiet, jak widzimy, przede wszystkim nastąpiła poprawa umieralności wśród kobiet najstarszych. Znaczy, przesuwa się ten rzeczywiście wiek zgonu na coraz starsze grupy wieku. W przypadku mężczyzn widzimy dużo jakby taki szerszy obszar, jeśli chodzi o wiek, bo jakby mężczyźni nadrabiali też te straty związane z latami tam 80., 90. na początku w średnim wieku. Czyli tu ta poprawa w umieralności dotyczyła mężczyzn w średnim wieku i troszkę z opóźnieniem tych mężczyzn starszych. Drugie podejście do możliwych zmian trwania życia i tej projekcji na przyszłość, czyli ograniczenie tempa wzrostu trwania życia. Na co się tu wskazuje? Tu zasadniczo są takie ograniczenia formalne związane ze sposobem konstrukcji tablic trwania życia, wyznaczaniem tego parametru. Chodzi tu konkretnie o entropię tablic trwania życia, co oznacza, że w związku z tym, że ta umieralność przesunęła się na te grupy najstarsze, to ten parametr już coraz mniej jest wrażliwy właśnie na te zmiany zachodzące w umieralności. Dalej, że krzywa przeżycia wskazuje taki kształt czy kierunek na rektangularyzację, co może świadczyć o zbliżaniu się do biologicznej granicy trwania życia, czyli tu jest założenie, że taka biologiczna granica trwania życia występuje. I jeszcze wskazuje się tu też na takie uwarunkowania jakby biologiczne, na biologię ewolucyjną i teorię dotyczącą procesu starzenia się, która zakłada, że ten wiek poreprodukcyjny jakby nie ma już znaczenia dla przetrwania gatunku, czyli w sumie nie ma też przesłanek do długiego życia. Jeszcze jeden bardzo ważny element, że to bardzo szybkie przyspieszenie trwania życia, które było XIX-XX wiek, jest nie do powtórzenia w wieku XXI, w związku z tym, że wymagałoby jakby zatrzymania procesu starzenia się, bo jakby za wzrost trwania życia odpowiadają głównie zmiany w umieralności osób najstarszych. I teraz spójrzmy już na trwanie życia w Polsce na tle innych krajów europejskich. Dane dla Polski, po lewo kobiety, po prawo dla mężczyzn są zaznaczone kolorem czerwonym i widzimy jakby takie dwie grupy krajów. Tak wyraźny ten podział Europa Wschodnia, Środkowa i pozostała część Europy. Tu na dole na żółto mamy najniższe wartości dla Bułgarii. Natomiast na drugim końcu tego przedziału są dane dla Francji. W przypadku mężczyzn jest to Szwajcaria, tam też z Islandią. I co widzimy?
że te trendy dotyczące wzrostu trwania życia lat 90., początek XXI wieku w Polsce odpowiadały jakby ogólnie występującym, a ponadto troszkę jakby skróciliśmy ten dystans do krajów zachodnich i najlepiej rozwiniętych. Dalej, co jest pozytywne, zmniejszyła się też nieco różnica w trwaniu życia mężczyzn i kobiet. Czyli jaka była sytuacja? Na koniec 2019 roku trwanie życia kobiet w Polsce już zbliżało się do 82 lat, mężczyzn do 74 lat. Na co tu też warto zwrócić uwagę, że od 2014 roku, czyli wiele lat przed COVID-em, nastąpiła pewnego rodzaju stagnacja. Czyli ten dynamiczny wzrost trwania życia uległ wygaszeniu i to dotyczy nie tylko Polski, ale także innych krajów. Tu zaznaczyłam przykładowo dane dla Francji na jednym i dla drugim wykresie i dla Polski. Przyczyny tej stagnacji nie są do końca znane. Wskazuje się tylko na możliwe, między innymi czynniki sezonowe, tak? Występowanie tych okresów związanych z zachorowaniem na grypę, infekcje grypopodobne, gwałtowne zmiany temperatur. Dalej, że najbardziej jakby wrażliwymi osobami na te czynniki są osoby najstarsze, a jednocześnie to jest ta grupa, która jest w tej chwili odpowiedzialna za te zmiany w trwaniu życia. Że tam także jest niedofinansowanie i systemu opieki i systemu świadczeń dla tej grupy. Ten dystans, który mamy do innych krajów, jest także widoczny w innych wskaźnikach, nie tylko we wskaźniku trwania życia. To jest zestawienie, które przedstawia trwanie życia wyznaczone dla osób w wieku 60 lat, ale nie tylko życia w ogóle, ale życia w dobrym stanie zdrowia. To są te pozytywne wskaźniki, takie mamy sumeryczne miary stanu zdrowia. Liczba lat życia bez ograniczeń ADL i ADL, które odpowiadają latom życia bez niesprawności, liczba lat życia w aktywności takiej fizycznej, czy bez choroby lub nie więcej niż z jedną chorobą przewlekłą. I te dane dla Polski jakby potwierdzają jednak, albo nawet bym powiedziała bardziej wyraźnie jeszcze obrazują, że ten dystans między Polską a innymi krajami lepiej rozwiniętymi jest bardzo duży. Nawet bardziej go widać niż jak tylko patrzymy na trwanie życia. Dwukrotnie liczba lat w dobrym stanie zdrowia mężczyzn, kobiet jest krótsza w wieku lat 60 niż w innych krajach. Szczególnie krótko trwa życie bez chorób różnego rodzaju. Myślę, że ten zły stan zdrowia, który jest obrazowany w tych wskaźnikach, może być w dużym stopniu też odpowiedzialny za bardzo wysokie współczynniki umieralności w okresie pandemii dla Polski. I teraz przechodząc do pandemii. Historia zna wiele zdarzeń dramatycznych w postaci pandemii. Ja tu obrazuję na tym slajdzie przykłady związane z grypą hiszpanką. Zdjęcia dotyczą życia w Nowym Jorku. Między innymi jest rozporządzenie Departamentu Marynarki Wojennej o środkach ostrożności przeciwko grypie. Gdybyśmy się wczytali, są takie same, były takie same w 2020 roku. Poza jedną różnicą, nie było wtedy szczepień. Liczba osób zakażonych mniej więcej była taka sama. Tam się szacuje na 500 milionów. I chociażby ten przykład i wiele innych wskazuje na to, że pandemia COVID może być uznana jako taki szary łabędź, czyli zdarzenie, którego prawdopodobieństwo było możliwe. Tylko nie wiadomo, kiedy nastąpi. Już w 1998 roku jeden z biodemografów, J. Olszański, właśnie przewidywał, że kolejna faza przejścia epidemiologicznego może być fazą właśnie powrotu do chorób zakaźnych.
Straty w latach pandemii, jeśli chodzi o Polskę, one tu są zobrazowane w odniesieniu do przewidywanej przez GUS liczby zgonów w latach 2020-2021. Ta czerwona linia jest ta projektowana, te słupeczki pokazują właśnie ten wzrost. Dalej tu jest taka odwrócona piramida, która przedstawia zgony w 2019 i 2020 roku według wieku. Te czerwone wystające prostokąty właśnie przedstawiają te zgony nadmiarowe. Patrząc na zmiany w analizowanym tu dalszym trwaniu życia noworodka, jest to zestawienie dla krajów europejskich i kobiet i mężczyzn. I rok 2020 w odniesieniu do 2019, tu mam te wyniki, a tu jest 2021 do 2020. Na co warto zwrócić, przynajmniej co zwróciło, moją uwagę, że w 2020 tylko w nielicznych krajach nie nastąpiło obniżenie trwania życia. Te nieliczne kraje tu wskazane to jest Norwegia, Finlandia, Dania, Islandia, Cypr, tak mniej więcej bez zmian. Polska obok Bułgarii, Litwy, Rumunii należy do tych krajów, gdzie te straty w trwaniu życia były największe i rzeczywiście były bardzo duże. 1,4, półtorej prawie roku dla mężczyzn. Natomiast w 2021 roku zobaczcie Państwo, że już znaczna grupa krajów by nadrobiła te straty. Przykładem może być Belgia. Tu jest na początku straty, tam było 1,2 roku w trwaniu życia, a tu już jest zysk w stosunku do roku 2020 1,4. Znaczna część krajów właśnie już zbilansowała, czyli bez większych zmian. No niestety Polska jest jeszcze w tej grupie, ale już nie na samym szczycie. Wśród krajów, które pozostały, gdzie te największe straty w trwaniu życia są odnotowane, jest Bułgaria. I chciałam nawiązać znów do szczepień. W Bułgarii, są wyniki pracy licencjackiej jednego z studentów moich. W Bułgarii poziom zaszczepienia na koniec 2021 roku nie przekroczył 30%. W Polsce, i Bułgarię mamy tu na szczycie, w Polsce mniej więcej 55%, 60%. Udało nam się troszkę zjechać niżej. A w Portugalii ponad 90%, no i Portugalia już jest tu, podczas gdy tam wiemy, jaka była sytuacja. I jeszcze przedstawię, pozwólcie Państwo, jakby dekompozycję, czyli taka analiza statystyczna, które grupy wieku wpłynęły właśnie na te straty w trwaniu życia, tu jest dla Polski. I porównanie 2020 do 19 i 2021 do 2020 roku. Te brązowe słupki dotyczą kobiet, te takie trochę na niebiesko mężczyzn. Co tu wydaje mi się jest istotne, że widzimy większe straty w umieralności, które się przełożyły właśnie na ten spadek trwania życia mężczyzn w tych jednak młodszych grupach. To jest umieralność w wieku już 40, 50, 60 lat. Oczywiście tą dominującą grupą dla mężczyzn jest to 70, 80, 85 lat. Natomiast widzimy znaczne także straty, jeśli chodzi o umieralność właśnie mężczyzn w średnim wieku. Natomiast w przypadku kobiet, tak jak w roku 2020 były to głównie te kobiety najstarsze, 80 lat, 90 lat i więcej, tak w roku 2021 troszkę to się jakby tak wyrównało, czyli też mamy te młodsze kobiety, 65-70 lat. Ponadto widzimy, że te słupeczki dla kobiet w dół, one są wszystkie w dół na minusie, to znaczy, że wpłynęły na obniżenie trwania życia. Dla kobiet są większe niż dla mężczyzn. I w roku 2021 spadek trwania życia kobiet w Polsce był większy niż w przypadku mężczyzn. I teraz wnioski końcowe w nawiązaniu jakby do punktu wyjścia troszkę.
jakie mogą być perspektywy dalszego trwania życia. Więc tak patrząc po linii tej pandemii, odnosząc się do doświadczeń wcześniejszych, tych historycznych, czy dałam historię, która już się wydarzyła, co nam tu na co wskazuje, że te kraje, które doświadczyły właśnie, chociażby Japonia, tu mamy bardzo duży, to są straty oczywiście wojenne, nie pandemii, czy Wielka Brytania. Takim krajem odniesienia może być Kanada, gdzie nie było takich gwałtownych załamań. Widzimy, że bardzo szybko jakby powróciły, czy jakby odrobiły te straty i wróciły do tego trendu wyjściowego. Obok są przedstawione kraje Afryki, które doświadczyły ogromnej straty, to jest rzędu 10 lat i więcej, jeśli chodzi o trwanie życia spowodowane epidemią HIV/AIDS. Tu to jakby odrabianie trwało dłużej, bo dłużej też czekano na możliwość jakiegoś wsparcia takiego medycznego. Czyli patrząc na te wyniki, można mieć nadzieję, że w Polsce także i w innych krajach wrócimy do stanu przed pandemią. Będzie temu oczywiście też sprzyjać, już ostatni slajd. Tylko nie chcę się przesunąć. Dobrze. Zniknął mi właśnie w tej chwili, nie idzie. Coś się zablokowało. Czas minął, to w takim razie dopowiem, jaka tu jest moja koncepcja dalszego rozwoju sytuacji. Czyli raz, że jakby te straty, które ponieśliśmy w związku z pandemią, one jakby będą naturalnie sprzyjać niższej umieralności w najbliższym czasie i wydłużeniu trwania życia. To jest jedno. A teraz tak patrząc na ten szerszy kontekst historycznych i tych przemian i etapu przejścia, na którym jesteśmy, żałuję tego ostatniego slajdu, bo tam jest taka, powiedziałam, moja koncepcja, gdzie w tej chwili jesteśmy, ale to może jest zaproszenie, żebym sobie jeszcze nad tym popracowała. Chodzi mi o to, że Polska należy do tych krajów, które się charakteryzują jakby ograniczonymi zasobami w ochronie zdrowia i co przy jakby obecnym etapie przejścia będzie powodować też duże wyzwania. Raz opóźniać w ogóle ten czas przejścia do wyższego poziomu trwania życia. Jest to związane też z taką, bym powiedziała, rywalizacją o ograniczone zasoby między też chorobami, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Dalej to, o czym nie powiedziałam, to jest duża jakby luka zdrowotna, taka społeczna i ekonomiczna w trwaniu życia. I ona póki co też będzie się utrzymywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko, pani profesor, podchodziłem po to, żeby zmienić prezentację ewentualnie. Nie chciałem pani stąd odsunąć. Nie. Dziękuję bardzo. Chciałbym mieć nadzieję, żebyśmy dogonili, powiedzmy sobie, czyli nadrobili straty w tak szybkim czasie jak Japonia. Mam duże wątpliwości, czy to jest możliwe w tak szybkim czasie oczywiście, bo to, że będzie długość życia rosła, to chyba po pierwsze byśmy chcieli, bo to jest chyba naturalne pragnienie każdego z nas. Po drugie widzimy dystans, jaki nas dzieli od lepszych, czyli mamy co nadrabiać, podobnie jak kolarze w peletonie. Ten z tyłu, jak się uczepi na kole tego, co jedzie przed nim, to też jedzie i tego tempa, powiedzmy sobie, dotrzymuje. W czym problem? Zamknąć jeszcze? To teraz, proszę państwa, chciałbym poprosić pana profesora Tomasza Zdrojewskiego, który spróbuje nam odpowiedzieć na pytanie, jeżeli tak dobrze zmienia się umieralność z powodu chorób układu krążenia, to czemu taki dystans mamy ciągle do tych najlepszych? Bardzo proszę, panie profesorze. Słychać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
za staranność w przygotowaniu tej konferencji, sesji. Najserdeczniej dziękuję Komitetowi Naukowemu, pani profesor Elżbiecie Gołacie, panu profesorowi Ireneuszowi Korupko. Chcę podziękować za taką staranność też organizacyjną całemu zespołowi pani dyrektor Elżbiety Kujawskiej i oczywiście pani profesor Józefinie Hrynkiewicz za cały kongres. Proszę państwa, ja równo 9 lat temu w tej sali zaprosiłem dyrektor WHO Europa, Zuzannę Jakab, żeby przedstawiła nam wykład, tak zwany wykład roku naszego Komitetu Zdrowia Publicznego i opowiedziała, jakie są główne zagrożenia w zdrowiu Polaków. I w zasadzie głównym tematem wykładu pani profesor, pani doktor Zuzanny Jakab był tytuł, który zaproponowała pani profesor Elżbieta Gołata. Więc sytuacja się w 9 lat w zasadzie w ogóle nie zmieniła. Wymieniła oczywiście fakt, że ludzie żyją dłużej, mają mniej dzieci. Wymieniła fakt przede wszystkim chorób serca, ale także wskazała na depresję, choroby zakaźne oraz szybko rosną koszty opieki zdrowotnej, a działania w zdrowiu publicznym są przestarzałe. I ten nieprzygotowany system zetknął się z pandemią, no i odnieśliśmy oczywiście, jak żeby inaczej, no, trzeba powiedzieć uczciwie, porażkę. 2 lata później mamy serię spotkań Rządowej Rady Ludnościowej i profesora Zbigniewa Strzeleckiego, któremu ten wykład dedykuję, jego pamięci. I profesor Strzelecki okazał się wizjonerem, proszę państwa. Mianowicie, jest na sali profesor Szymborski, współredaktor tego dzieła, wskazał, że w opinii Rządowej Rady Ludnościowej realizacja celów polityki ludnościowej dotyczących zdrowia wymaga zmiany paradygmatu myślenia. Ocenił, że proces idzie w tą stronę, że w zdrowiu publicznym i w polityce zdrowotnej rządu najwyższy czas za pomocą instrumentów ekonomicznych i społecznych doprowadzić do ograniczenia czynników ryzyka, a przez to redukcji wysokiego poziomu zachorowań. My w naszym kraju mamy w opinii profesora Strzeleckiego w 2015 roku za dużo zachorowań. I dlaczego pan profesor Strzelecki okazał się tu wizjonerem? Ponieważ to był rok 2015 i właśnie w 2015 roku, jak patrzymy na współczynniki zgonów, nastąpiło to, co pani profesor Wróblewska powiedziała. Zatrzymały się pozytywne trendy redukcji zgonów z ogółu przyczyn, ale także z ogółu przyczyn, którym można skutecznie zapobiegać, a tutaj choroby układu krążenia odgrywają, proszę państwa, kluczową rolę. Zatem profesor Strzelecki, patrząc na to, że nie radzimy sobie z redukcją osób palących papierosy, a młodzież z elektronicznymi papierosami dramatycznie, już wtedy zaczął się ten trend rosł, że niezdrowa dieta, za dużo osób z hipercholesterolemią, brak aktywności fizycznej i otyłość wśród młodzieży, to co dzisiaj powiedział wiceprezes Zabielski, że rekordowy w skali światowej, Polska zalicza się do 5 krajów, które od 2002 roku mają największy przyrost spożycia alkoholu, powoduje w stosunku do chorób niezakaźnych dramatycznie niebezpieczne trendy. I wszystko to okazało się prawdą, szczególnie w odniesieniu do chorób układu krążenia, którym można zapobiegać przecież w 80%. Więc ten styl życia, niezdrowy styl życia, który nie ulegał poprawie, nakazał profesorowi Strzeleckiemu tak twardo napisać o zmianie paradygmatu. Z moją grupą zrobiliśmy analizę, modelowanie zmian za pierwsze 15 lat transformacji, opublikowaliśmy w British Medical Journal i proszę państwa, tutaj wyraźnie widać, że czynniki ryzyka determinują nasze zdrowie, długość życia zdecydowanie silniej niż nawet największe osiągnięcia kardiologii naprawczej i największe osiągnięcia, jeśli chodzi o leki. Widzimy tutaj przewagę, która zdecydowała o tym, że zaczęło 26 000 osób po 15 latach, mamy mniej zgonów. Proszę państwa, jak to wygląda na tle chorób układu krążenia i nowotworowych, jeśli chodzi o choroby, którym można skutecznie zapobiegać? Widzimy mężczyzn, zatrzymanie 2015, kobiety, zatrzymanie i to, co dzisiaj już pani profesor powiedziała, brak jakiejkolwiek poprawy, pani profesor Wiktoria Wróblewska, jeśli chodzi o kobiety i nowotwory. Więc ten obraz, no nie sposób, obiektywnie analizując, naukowo modelując, mówić tutaj o sytuacji, będąc sfrustrowanym badaczem. To, co interesuje najbardziej ministra finansów,
To jest oczywiście umieralność 25-64 lata, więc umieralność osób w wieku produkcyjnym. Zobaczcie Państwo, że tutaj też korzystne trendy, które mieliśmy, odnosząc Polskę do Czech, Niemców i Szwecji, ten dystans zmniejsza się, słusznie, tak, w liczbach bezwzględnych, ale proporcjonalnie i rezerwa jest jeszcze wielka. To jeśli chodzi o mężczyzn, a tutaj jeśli chodzi o kobiety. Ten wykres wyraźnie jest przesunięty i jest u góry. Poprosiłem pana profesora Wojtyniaka, żeby zrobił dla Państwa dzisiaj taki specjalny wykres i zdążył zrobić, za co bardzo dziękuję. Otóż polscy mężczyźni żyją 7 lat krócej niż mężczyźni w Holandii. Proszę Państwa, 7 lat to nie jest 7 miesięcy, to nie jest 17 miesięcy, to jest 84 miesiące czy 5. To jest różnica naprawdę cywilizacyjna i mówię to z pełną odpowiedzialnością, używam tych słów. I zobaczcie Państwo, że na czerwono się wyświetla ta różnica, którą moglibyśmy nadrobić, jeśli chodzi o układ krążenia. Więc tutaj mamy w dalszym ciągu, pomimo dużego postępu, olbrzymie rezerwy. 2 krótkie fragmenty teraz. Najpierw XXI wiek, co się w Polsce zmieniło w tym czasie, a później wzmianka o pandemii, bo profesor Rosińska przecież ma dzisiaj specjalny wykład. Rozpowszechnienie czynników ryzyka, olbrzymie w Polsce, 10 milionów z nadciśnieniem tętniczym osób. Na tej sali pewno 3/4 z nas ma hipercholesterolemię. Jakbyśmy zrobili badania, jeśli Państwo nie wiedzą. Otyłość, to mówił dzisiaj pan profesor Zabielski, co się dzieje w województwie mazowieckim i Polsce. Rośnie odsetek dzieci z otyłością i maleje aktywność fizyczna u naszej młodzieży. Więc natężenie tych czynników ryzyka jest 30% wyższe niż w krajach Starej Unii. Średnio. Oczywiście każdy z tych czynników mógłbym teraz omawiać dla Państwa w oddzielnym wykładzie. Więc nie możemy się dziwić, że analizując zgony przedwczesne, znowu to, co pani minister jest na sali, pewno rozmawia albo ma kontakty z Ministerstwem Finansów, oni patrzą w sposób specyficzny na zjawiska. Chcieliby na pewno, żeby 124 zgony na 100 000 wobec 32 w Holandii, żeby taka różnica, no jednak dramatyczna różnica, znowu porównuję do Holandii, ale nawet do Anglii, Finlandii, to musimy nadrobić. To są naprawdę najczulsze parametry wskazujące o stanie naszego zdrowia. Proszę Państwa, tytuł tej sesji pan profesor Ireneusz Kropka dał i pani profesor Elżbieta Gołata, sukcesy i porażki, więc śmiertelność szpitalna. Czy nas stać na sukcesy? Czy my możemy tutaj jednak szukać szans i patrzeć, uczyć się, używać dobrych przykładów od innych? Zrobiliśmy w gronie, które tutaj Państwu pokazuję, znakomitych badaczy, klinicystów i epidemiologów, analizę po 6 latach intensywnych działań rządów RP, bo to były różne rządy, żeby obniżyć śmiertelność w zawale w ostrej fazie zawału w szpitalach. I zobaczcie Państwo, że ta zbudowana sieć kardiologii interwencyjnej pod koniec urzędowania pana profesora Religii wynosiła 10,5%, podczas gdy w Niemczech 10,7%. W 6 lat dogoniliśmy najlepszych. Dogoniliśmy szpitale weteranów. W Stanach Zjednoczonych dogoniliśmy Niemców. Więc tutaj no, musimy powiedzieć, że pokazaliśmy, że stać nas na sukcesy i to jest ewidentny sukces, ale koncentracja na ostrym zawale, a po roku umiera 2 razy znowu więcej osób i po 3 latach 28%. A więc tutaj już trudno mówić o sukcesie. Kolejny sukces z panią profesor Agnieszką Chłoń-Dominiczak opublikowaliśmy między innymi raport o nierównościach w Polsce, sukcesach i porażkach. Tutaj w budowie przez te 6 lat kardiologii interwencyjnej w Polsce odnieśliśmy sukces, bo zobaczcie Państwo, że na wsi i w Warszawie, na Ursynowie bardzo zbliżone odsetki, jeśli chodzi o współczynniki śmiertelności szpitalnej, w tym wypadku śmiertelności szpitalnej. Prewencja wtórna. To jest znowu dramatyczna krzywa, znowu oparta na twardych liczbach. Niewydolność serca, a więc kumulacja organizacji opieki i prewencji wtórnej. Zobaczcie Państwo, jak wyglądamy na tle innych krajów. To jest znowu przeźrocze, oryginalne, przygotowane specjalne
dla pani profesor na dzisiejszą konferencję i dla profesora Różyło, dziekana naszego wydziału, bo on na to wskazuje od kilku lat razem z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, że tutaj no nie może tak być, że prewencja wtórna i organizacja opieki jest tak zła, że tylu mężczyzn w tym wypadku hospitalizujemy z niewydolnością serca. Zobaczcie państwo, że niezależnie od grupy wieku, tutaj wszędzie mamy ta krzywa polska zdecydowanie za wysoko. A zatem, jeśli mielibyśmy sobie postawić we wnioskach w tej części wykładu ocenę za prewencję pierwotną w Polsce, to 2 z wykrzyknikiem. Za terapię zawału serca ostrego 5, za wtórną 3-, bo przez ostatnie 3-4 lata niektóre sprawy się poprawiły, ale o tym jest za mało czasu, żeby mówić. Proszę państwa, czynniki ryzyka, nadciśnienie tętnicze. Ja zajmuję się na co dzień leczeniem pacjentów i mam kilkudziesięciu pacjentów co tydzień, więc dla mnie wyjątkową atrakcją jest dzisiaj występować w takim zacnym gronie na takiej konferencji demograficznej. Zobaczcie państwo, że mówimy o sukcesie, że w pierwszej dekadzie XXI wieku poprawiła się jakość, dobra kontrola nadciśnienia tętniczego. 1/4 leczonych Polaków jest leczonych już skutecznie, poprawnie. Ale zobaczcie państwo, jakie mamy rezerwy. W Stanach Zjednoczonych w tym czasie i w Kanadzie z 26% uzyskano wskaźniki 50-60%. Hypercholesterolemia. Tak jak powiedziałem, pewno na tej sali 3/4, a 61% Polaków ma hypercholesterolemię. Proszę państwa, znowu zaszła korzystna zmiana. Nieco ten cholesterol w populacji Polaków się obniżył i nieco te trendy redukcji zgonów do 2015 roku się obniżały. Ale podjęliśmy modelowanie, w którym chcieliśmy wyjaśnić i opublikowaliśmy tą pracę dla Polski, czy to sukces statyn, czy to sukces polityki zdrowotnej nas, kolejnych rządów RP. Proszę państwa, okazało się, że cała redukcja u kobiet i u mężczyzn odbywa się w wieku 50-80 lat poziomu cholesterolu. A jak to się stało? To się stało dlatego, że Polacy spożywali w czasie, kiedy to modelowaliśmy, 19 ton statyn. A więc cały sukces odnieśliśmy dzięki spożyciu nowych leków, natomiast stosunek cholesterolu nasyconego tłuszczy nasyconych do nienasyconych się nie zmienił. A więc ten radykalny wzrost dzięki zmianie diety na początku lat 90. spotkał się z niewielką poprawą, jeśli chodzi o ostatnią dekadę, ale zawdzięczamy to statynom. Czy można pójść dalej? Czy stężenie cholesterolu w Polsce nadal jest zbyt wysokie? Zobaczcie państwo, 1980 rok. Japonia, poziom cholesterolu w populacji u ludzi 40, 60, 70 lat. Stany Zjednoczone, dramatyczna różnica. Współczynniki zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca. I popatrzcie państwo, że Polska w 2011 roku charakteryzowała się gdzieś pośrodku między Stanami a Japonią. Ale gdybyśmy odjęli efekt statyn, to okazuje się, że mamy taką dietę jak Amerykanie w latach 80. Znowu mówię, że różnica kolosalna. Ja się bardzo cieszę, że pan profesor teraz uważnie patrzy, już nie patrzy tak bardzo na zegarek. Jeszcze potrzebuję z 5-7 minut, panie profesorze, i będę okej. Jeffrey Rose to jest twórca na świecie współcześnie najważniejszych teorii, jeśli chodzi o prewencję. To krótko mówiąc chodzi o to, żeby ta prewencja populacyjna, a więc działanie państwa, działanie rządu, to co powiedział profesor Strzelecki, żeby przesunąć ludzi z wysokiego do niskiego ryzyka zachorowania na zawał i udar. Strategia wysokiego ryzyka, czyli te wszystkie największe postępy w kardiologii interwencyjnej, one dają w rezultacie dużo mniejszy efekt, 20-30% wobec 70% strategii populacyjnej, której niestety nie stosujemy. To tak krótko mówiąc, jeśli ktoś nic nie robi, to będzie miał niestabilną blaszkę, ta blaszka zamknie i albo zdąży do kardiologii interwencyjnej, albo nie zdąży. Jeśli ktoś będzie brał statyny, to sobie to o 10 lat opóźni, tak? Ale w dalszym ciągu musimy dbać o to, żeby mieć podstawę w prawidłowym żywieniu i żeby ta blaszka nie była niestabilna i żeby nie zarastała naszych tętnic wieńcowych. Także proszę państwa, żeby nie było znowu, że za duże porażki. Sukces jest taki, że w dyskusjach z Ministerstwem Finansów Ministerstwo Zdrowia odnosi dużo porażek, bo oni mówią, że my nie potrafimy udowodnić im korzyści ze strategii populacyjnej. Więc
10 lat temu Polska, będąc wśród 9 innych krajów w Unii Europejskiej z Komisją, podjęliśmy działanie, miałem przyjemność koordynować ten projekt w naszym kraju i opublikowaliśmy badanie, w którym pokazaliśmy, o ile procent w różnych scenariuszach możemy zredukować liczbę zgonów, jeśli podejmiemy działania, które są już dobrymi praktykami z innych krajów. A więc potrafimy rozmawiać, tylko trzeba chcieć. Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów powinno podjąć z nami ten temat. Proszę Państwa, rok 2020, o tym będzie mowa, największy wzrost od 70 lat, jeśli chodzi o współczynniki zgonów i niestety Polska w 2020 roku była liderem. Przybyło nam 68 tysięcy zgonów i teraz zobaczcie Państwo na ten fakt. Ilość zgonów w drugiej połowie i w pierwszej połowie 2020 roku. Dużo większa w drugiej połowie. W drugiej połowie rozluźniliśmy restrykcje covidowe. Skutek jest ewidentny właśnie dotyczący drugiej połowy roku. I teraz jeśli weźmiemy sobie ten nadmiar i policzymy, to również jeśli chodzi o ten nadmiar, połowa zgonów niecovidowych była spowodowana chorobami układu krążenia. To jest bardzo trudny temat, ale trzeba powiedzieć, że efekt bezpośredni wirusa na wzrost zakażeń i wzrost zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych skojarzony jest z wtórnym wpływem, bo opóźnia leczenie i skojarzony jest z czynnikami, Państwo, że jeszcze sekundę, bo naprawdę będzie jeszcze niespodzianka. Wpływ czynników uzgodniona, także proszę wytrzymać. Wpływ czynników społeczno-gospodarczych związanych z pandemią. Bardzo trudno to jest wyliczyć. I się zgadzam, że najlepsza praca dotąd, opublikowana niedawno przez Anglików, pokazuje, że efekt bezpośredni jest mniejszy od efektu pośredniego, ale zobaczcie Państwo, jak duży jest confidence interval, jak to są jeszcze wczesne badania. PZH wykazało, że w czasie pandemii palenie wzrost, alkohol wzrost, masa ciała wzrost, aktywność fizyczna spada. Więc te wszystkie trendy, jeśli chodzi o pandemię, musimy się martwić. To, co do 2008 roku realizowaliśmy, projekt 400 miast, na przykład skierowany do wszystkich małych miasteczek w Polsce, niestety w 2008 roku zostały zastopowane i do dzisiaj niewznowione. Rzadko się zdarza, żeby polscy badacze byli na okładkach dobrych czasopism i Bogdan Wojtyniak w 2018 roku pokazał, że 6 lat działań i te najmniejsze miasta podciągnęły się w wyniku naprawdę skoordynowanej, dobrej polityki państwa i to podkreślam, nie jednego rządu, tylko 2 rządów. Zatem, proszę Państwa, sytuacja w 2019 i 2020 roku jest szczególna, bo po 35 latach wzrostu mamy zahamowanie od 2015. Od 70 lat nie było tak dużego wskaźnika liczby zgonów. Od ukończenia programu Polkar w 2008 roku nie było adekwatnych działań do potrzeb prewencji pierwotnej i wtórnej. Chorobom układu krążenia były odpowiedzialne za istotną część zgonów covidowych. Systemy zdrowia w większości krajów okazały się nieodporne na pandemię, nie tylko w Polsce, i eksperci wskazują na ewidentną potrzebę inwestycji w zdrowie. I proszę Państwa, ponieważ Państwo jesteście już trochę zmęczeni, konferencja dobiega końca, postanowiłem zaprosić sołtys Bukowiny Tatrzańskiej, panią Marię Kuchtę, która jest inicjatorką i animatorką Teatru Ludowego, wspaniałego zresztą w Bukowinie Tatrzańskiej, żeby opowiedziała na koniec Państwu dowcip. Ale nie słychać? Oj, to miała być niespodzianka, a... To może ja powiem. Czy może pan wrócić do moich slajdów? Uruchomić jeszcze raz. To pan profesor Kropka się nie zgodzi. Uruchamiam jeszcze raz, tak? Panowie dadzą radę? A teraz opowiem wam kawał, tak. Sedzi se baca na drzewie i piłuje gałąź, na której siedzi. Przychodzi turysta.
No więc, żeby było bardziej optymistycznie, prorok jaki czy co. Kończę profesorem Strzeleckim, któremu dedykuję ten wykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Myślę, że dla wszystkich z nas była to duża przyjemność wysłuchać wystąpienia pana profesora. Były tu elementy pozytywne, były elementy niestety negatywne, ale tak jak to w tytule sesji. Nie będę za dużo mówił już przed następną prezentacją poza jednym. Proszę państwa, bardzo przepraszam, moje niedopatrzenie. Współautorem tego wystąpienia był również pan profesor Bogdan Wojtyniak. Przepraszam, to ja przegapiłem. Zapraszam teraz, proszę państwa, panią profesor Joannę Litkowską. No pora na drugą grupę przyczyn zgonów, czyli choroby nowotworowe. Pani profesor powie nam o rewolucji, czy też ewolucji w epidemiologii chorób nowotworowych. A tu jest wgrana. Nie ma w tej sesji problemów z łączeniem, więc pojawiły się jakieś inne. No. Ja chciałam bardzo podziękować za zaproszenie na Państwa kongres. Powiedzieć, że przysłuchiwałam się od początku, no tyle ile mogłam i wiele wykładów bardzo mi się podobało i zainspirowało. I w ogóle to jest tematyka bardzo bliska mojemu sercu, dlatego że ja jestem z wykształcenia ekonometrą. W związku z tym ja bardzo staram się dość dobrze zrozumieć to o czym Państwo mówicie. Jest, okej. Także ja bym chciała Państwu pokazać, ja chyba z klawiatury będę korzystała, albo z tego dobrze. Uciekło. No rzeczywiście, tu nie widać. A na tych bocznych nie, o dobrze. No, pierwszy mój slajd to jest ogólnie takie faux pas w tym towarzystwie, dlatego że Państwo tę piramidę znacie na pamięć, ale ona ma dla mnie i dla dalszej części mojego wywodu bardzo ważne znaczenie, dlatego że ona w pewnym sensie będzie tłumaczyła to, co się dzieje potem. Jak Państwo wiecie, zmieniła nam się struktura wieku populacji i duża część populacji przeniosła się w te starsze grupy wieku. I niestety, jeśli chodzi o częstość występowania chorób nowotworowych, no to one głównie występują w starszym wieku. I jak Państwo tu widzicie, mamy zachorowania i zgony. Te krzywe się układają w kształcie takiej literki L, czy tam S, czy jak tam kto lubi, czy U, różnie to nazywają. I co one pokazują? Że mniej więcej co 2 dekady życia 10-krotnie wzrasta częstość występowania chorób nowotworowych. I mniej więcej w 7. dekadzie życia ona już wynosi 1 na 100. Tak? 1 osoba na 100 000 co roku zachoruje na chorobę nowotworową. To jest jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. Druga to jest, jak Państwo popatrzycie na zachorowania i jeszcze tutaj za chwilę powiem małą dygresję, nie widać, dobrze, to palcem będę pokazywała. Tutaj mamy nadwyżkę zachorowań kobiet, jak Państwo... O, kopis, dziękuję. Tutaj mamy w tej grupie wiekowej dużą nadwyżkę zachorowań kobiet. Młode kobiety, aż do w zasadzie zakończenia okresu prokreacyjnego, to jest ta grupa, która ma zdecydowanie wyższą zachorowalność niż mężczyźni.
Pan profesor pokazywał, jakie są, to się w ogóle, no może teraz może ta dygresja. Ja pokazuję dane do 2019 roku, bo chciałam Państwu pokazać dane zarówno dotyczące zachorowań z Krajowego Rejestru Nowotworów, jak i dane dotyczące zgonów. My w rejestrze mamy dwuletnie opóźnienie związane no po prostu z procesem przetwarzania danych, takie jak GUS, dane według przyczyn, zgony według przyczyn, publikuje z dwuletnim opóźnieniem, tak samo. Już nie, no to gratulacje, my się staramy. No tak, my mamy bardzo dobrą współpracę z GUS-em, ale tutaj na tym slajdzie, tu są akurat zgony, to chciałam Państwu też zwrócić uwagę na młode kobiety i kobiety w średnim wieku. W przypadku kobiet młodych i w średnim wieku nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonu. Nie choroby układu krążenia, żadne inne choroby, tylko właśnie choroby nowotworowe. Więc tak jak w przypadku chorób układu krążenia mówiło się, czy nadal się mówi o nadumieralności mężczyzn, tak ja stawiam tezę, że w przypadku nowotworów mamy do czynienia z nadumieralnością kobiet. Ale ten wykład ma tytuł Rewolucje, ewolucje. Ja bym chciała Państwu pokazać, że w przypadku chorób nowotworowych poprzez ewolucję, powolne zmiany dokonuje się jednak rewolucja. I po pierwsze, tutaj do tych liczb, na te liczby nie warto patrzeć, ja je potem podsumuję, ale po pierwsze no, mamy zahamowanie tempa wzrostu zachorowalności i umieralności mężczyzn ogółem i to samo, ale niestety nie mamy zatrzymania tego rosnącego trendu, znaczy spowolnił, ale nadal jest bardzo silny wzrost zachorowalności w przypadku kobiet. No, matematyka pokazuje, że mamy spadek umieralności również u kobiet. Niewielki, ale mamy. My, jeszcze te prognozy są z 2016 roku, myśmy je robili w 2016 roku i one pokazywały, że będziemy mieli do czynienia ze wzrostem liczby, dlatego że wzrasta ta populacja, w której się rozwijają nowotwory, ale jednocześnie jakby jeśli chodzi o współczynniki standaryzowane, to one będą się zmniejszały lub będą, w przypadku kobiet nie. Jeszcze powiem, że wszystko jest standaryzowane na tą nową, standardową populację Europy z 2013 roku. Struktura zachorowań, tylko dwa słowa powiem, co jest tutaj ważne, mianowicie to, że 3 lata temu dokonała się ogromna zmiana i nowotwory gruczołu krokowego stały się pierwszym nowotworem wśród mężczyzn, co jest takim samym zjawiskiem jak w innych krajach europejskich, zachodnich krajach europejskich. Przedtem mieliśmy raka płuca jako pierwszą przyczynę. W przypadku zgonów to ze względu na złe rokowanie, no niestety rak płuca. W przypadku kobiet oczywiście najczęstszym nowotworem jest rak piersi, potem niestety na drugim miejscu rak płuca, co jest dość szokujące. Zamienił się w tym roku z rakiem jelita grubego, poszedł wyżej, ale od wielu lat, od 8 lat rak płuca jest najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu. I jakby wydaje się, że ten trend będzie się utrzymywał. I tu Państwo widzicie, co się dzieje, jeśli chodzi o raka płuca. Po pierwsze, no, był czas, kiedy wzrastała zarówno zachorowalność, jak i umieralność i potem w latach 80. nastąpiła stagnacja, która później się przekształciła w trend malejący. Ja to wiążę z kryzysem lat 80., kiedy papierosy były na kartki i tak dalej, a potem ze zmianą ustrojową te spadki, dlatego że wydaje mi się, że wtedy ludzie jakby zaczęli bardziej dbać każdy indywidualnie o własne zdrowie i może troszeczkę poprawili swoje zachowania zdrowotne, ale uwaga, nie ma takiego trendu w przypadku kobiet. My cały czas obserwujemy wzrost zachorowalności i umieralności na nowotwory wśród kobiet. I myśmy robili prognozy w 2006 roku, i one nam pokazywały, owszem, spadek umieralności mężczyzn, ale wzrost umieralności kobiet. Pomyliliśmy się okropnie, jeśli chodzi o wartość prognozy, bo to jest realizacja w przypadku mężczyzn, ale w przypadku kobiet, no nasza prognoza okazała się niestety prawdziwa, tak.
Co za tym stoi? Ta szara linia pokazuje liczbę wypalanych papierosów na osobę rocznie. I tutaj mój ukłon w stronę Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego że proszę zobaczyć, odkąd mamy dane. Polska w 1918 roku od razu powołała Urząd Statystyczny i zaczęła zbierać różne dane. I między innymi zbierała informacje o sprzedaży i spożyciu papierosów. Także mamy piękne historyczne dane, jak w Ameryce. I proszę zobaczyć, że tu właśnie widzimy ten kryzys lat 80. Okres latencji w nowotworach płucach wynosi mniej więcej 20-30 lat i my to tu widzimy, tak? Mamy 20-letnie przesunięcie tej krzywej, ale tylko u mężczyzn. Dlaczego? No, bo u mężczyzn był taki okres właśnie na początku lat 80., że w tej grupie 40-64 lata 80% mężczyzn paliło, a w ogóle paliło ponad 40 do 45% mężczyzn. W tej chwili mamy około 30% palących mężczyzn, a u kobiet odsetek palących kobiet się nie zmienia od lat. I stąd mamy tutaj ten rosnący trend. I no to już taka uwaga może bardziej do socjologów, psychologów. My nie potrafimy zmusić kobiet do tego, żeby zmieniły swoje nawyki. Tutaj mamy do czynienia z przykładem sukcesu medycyny, którego medycyna nie potrafi wytłumaczyć. Czyli nie wszystko, za nie każdym sukcesem medycyny stoi medycyna naprawcza. To są nowotwory żołądka. Takie malejące trendy obserwuje się na całym świecie i wiąże się je z wprowadzeniem techniki niskich temperatur do przechowywania żywności, co spowodowało spadek solenia, wędzenia mięsa. No i druga hipoteza jest taka, że również wprowadzenie antybiotyków spowodowało częściowo taki spadek. No i teraz mamy tu przedstawione nowotwory jelita grubego i w Polsce są były trzy programy badań przesiewowych skierowanych do całej populacji, które w tej chwili zostały zamknięte. To znaczy nie można mówić o tym, że mamy profesjonalne programy badań przesiewowych, ponieważ zostały zlikwidowane zaproszenia, ale u mężczyzn, proszę zobaczyć, zatrzymał się wcześniej rosnący dość mocno trend umieralności, prawda? I się troszkę wypłaszczył, a u kobiet wręcz nastąpił spadek umieralności, no mam nadzieję, spadek zachorowalności i umieralności również. I mam nadzieję, że to będą trwałe trendy. I tu doszłam w tej chwili do nowotworów u kobiet i chciałabym je skomentować też w kontekście tej spadającej dzietności. Dlatego, że wiele nowotworów u kobiet jest właśnie wiązanych z czynnikami reprodukcyjnymi. No i uważa się właśnie, że mała liczba dzieci, tak, czy przede wszystkim późno urodzone dziecko, ta ciąża nie ma efektu chroniącego, a w przypadku wczesnego porodu i większej liczby dzieci utrzymuje się efekt chroniący w przypadku kobiet. No i oczywiście mamy wiele innych czynników ryzyka, otyłość, nadmiarowy alkohol, czy tam w ogóle alkohol. Ale ja chciałam Państwa uwagę zwrócić tutaj, na ten kawałek. Do 2011 roku mieliśmy lekko malejący trend umieralności i to jest prawidłowość dotąd, która była obserwowana we wszystkich krajach europejskich. Przy wzroście umieralności, przy wzroście zachorowalności, spadek umieralności. Co tu się wydarzyło? Od 8 lat mamy wzrost umieralności z powodu raka piersi, ale nie tylko. O raku jajnika to w zasadzie można tylko tyle powiedzieć, że tak jak w całej Europie mamy stabilne trendy, tutaj się nic nie zmienia. No i mamy kolejny nowotwór, w którym mamy tą samą sytuację, jeśli chodzi o kobiety. W przypadku nowotworu trzonu macicy, który jest pierwszym takim nowotworem w obrębie układu rozrodczego u kobiet, mamy do czynienia ze wzrostem umieralności. Znowu, ja nie potrafię tego wytłumaczyć, próbowałam z kolegami klinicystami rozmawiać, no to wymaga jakiejś głębszej analizy. I nowotwory szyjki macicy, tu mamy spadek i zachorowalności, umieralności, ale nie tak szybki jak w innych krajach europejskich. I znowu mamy
kolejny nowotwór, tym razem mężczyzn, gdzie też od kilku lat obserwujemy znowu wzrost umieralności. I teraz, ponieważ to są nowotwory, które dotyczą starszych osób, pytanie brzmi, czy te starsze osoby się leczy inaczej? Czy jaka jest przyczyna tego, prawda? No i mamy znowu kolejny nowotwór, w którym udało się przekonać mężczyzn, żeby troszeczkę częściej się badali, czy w ogóle ograniczyli ekspozycję słoneczną. U kobiet nadal pokutują solaria. Mam nadzieję, że to zniknie w ogóle z polskiego krajobrazu. No i tutaj macie Państwo podsumowanie, tak? Ogólnie tutaj jest błąd, bo to są wszystkie, obie płci, wszyscy? Nie, tylko mężczyźni. Tylko. Mam nadzieję, że kobiety też się znajdą. Ale ogólnie na czym polega rewolucja moim zdaniem? Na tym, że w większości tych nowotworów, no tutaj z wyjątkiem raka gruczołu krakowego, w pewnym momencie nastąpiła korzystna zmiana. Tempo spadku albo ze wzrostu nastąpił spadek, albo spowolniło. Więc na tym moim zdaniem polega rewolucja. O, znalazły się kobiety. I tak samo dotyczy to kobiet. Tak, tu jest stały trend od początku, że w wielu nowotworach nastąpił naprawdę świetny postęp, ale mamy takie wyjątki właśnie jak raka piersi czy raka trzonu macicy, gdzie tego postępu nie ma. I to jest przykre. No i już kończąc, chciałam Państwu pokazać wskaźniki przeżyć, 5-letnie wskaźniki przeżyć w Polsce. W Polsce się naprawdę dokonał przełom, jeśli chodzi o leczenie nowotworów i jak Państwo widzicie, no tutaj w niektórych nowotworach mamy nawet o 10 punktów czy 15 punktów procentowych wzrost w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, między 2000 a 2000, to jest rok diagnozy tutaj. Więc jest postęp, ale gdybym pokazała tutaj inne kraje europejskie, no to nadal jesteśmy 10-15 punktów procentowych do tyłu, jeśli chodzi o te wskaźniki przeżyć. No i to jest ten obszar, w którym powinna się dokonać rewolucja. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym kongresie i naprawdę strasznie mi się podoba. Proszę Państwa, mam nadzieję, że to nie tylko moja subiektywna opinia, ale nie mam śmiałości przerywać tak interesujących prezentacji po prostu. Przez wiele lat wydaje mi się, że tematyka dotycząca umieralności była zaniedbana. Byliśmy zadowoleni z tego, co się działo. Długość życia rosła, okej. Ale nagle od kilku lat nastąpiła zmiana i myślę, że to dzisiejsze spotkanie to też jest wyraz, powiedzmy sobie, tej zmiany, tego, że zaczynamy o tym może głośniej mówić. Mam taką nadzieję. Były tutaj media. Może to znajdzie jakieś odzwierciedlenie. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz panią profesor Rosińską, która przedstawi nam zmiany spowodowane tą trzecią z wymienionych przyczyn, a mianowicie pandemią. I mam nadzieję, że powie, że to już nie wróci. Nie obiecam. Mogę to obiecać. Dziękuję serdecznie, dziękuję pani profesor i panu profesorowi za zaproszenie do tej sesji. Teraz jeszcze kwestia opanowania techniki. Panowie, nie ma na... Jest na... Czy... Nie ma na... Okej. Mówiliśmy o długofalowych zmianach, natomiast ja tutaj chcę powiedzieć o czymś, co stało się nagle i trwało w sumie w tej perspektywie dość krótko, czyli o problemach, które mieliśmy z pandemią COVID-19.
COVID-19. Rzeczywiście, tak jak wspomniane już było, właściwie na jednym z pierwszych wykładów, wydaje mi się, że to pani profesor De Walk powiedziała o tym zróżnicowaniu pomiędzy nadmiarową umieralnością w skali Europy i w różnych krajach europejskich i to było również przez panią profesor Wróblewską przedstawione w tej sesji. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Polskę, to wypadamy dość blado w kwestii tego, ile osób zmarło i jak Państwo widzicie na tym wykresie, przedstawia on nadmiarowe zgony w naszym kraju w stosunku do średniej europejskiej i widać, że właściwie w każdej fali zachorowań, no to oprócz tej pierwszej, kiedy zdławiliśmy całkowicie tę pandemię, występowała duży nadmiar nawet w stosunku do tego, jak to co miało miejsce w Europie. Tu powołuje się na dane Eurostatu. Oczywiście bardziej precyzyjne oszacowania będą na pewno w naszych krajowych opracowaniach dostępne. Podobnie jak w sumie wszyscy moi przedmówcy, chciałam właściwie zacząć od tego, że to jest złożone zjawisko. Nawet takie proste i krótkotrwałe, dwuletnie. Właściwie też zastanawiałam się, czy pokazać ten slajd na końcu, czy na początku. Liczyłam też trochę na większy ekran, także przepraszam, że może nie jest to dokładnie widoczne, zwłaszcza z tyłu, ale postaram się w skrócie powiedzieć, co zawarłam na tym przezroczu. Współczynnik umieralności zależał oczywiście tak od większej zapadalności na COVID-19 i tutaj mamy czynniki, które są związane, takie strukturalne, związane z tym, jak jest, związane z kontaktami, jak nasza populacja wygląda, jak duże są gospodarstwa domowe, na przykład ile dzieci w klasie jest, czyli tego typu strukturalne czynniki. Działań przeciwepidemicznych podejmowanych przez rząd, czy w ogóle przez instytucje publiczne, no i przestrzeganie tych różnych zasad przez społeczeństwo i na przykład właśnie szczególną uwagę należy zwrócić na szczepienia. Oczywiście większa zapadalność zależy też od wariantu wirusa, no ale to jakby trochę jest od nas niezależne. Z drugiej strony też mamy do czynienia z możliwą większą śmiertelnością i tutaj chodzi na przykład o gorszy dostęp do opieki medycznej, też duża zapadalność wpływa na przeciążenie i opóźnienia w objęciu odpowiednią opieką, w związku z czym nie można zoptymalizować leczenia pacjentów i również wariant wirusa. Myślę, że też takie dosyć ciekawe, czy mniej oczywiste jest to, co zawarłam w środku tego przezrocza, a mianowicie dwie rzeczy. Większy odsetek populacji w grupach ryzyka. Wiemy, że sam wiek jest tutaj czynnikiem ryzyka, więc już struktura demograficzna według wieku. Druga rzecz to właśnie te choroby tak zwane cywilizacyjne, a jak również wyższe BMI, to są zdecydowane czynniki ryzyka gorszego przebiegu w przypadku COVID. I jak pan profesor Zdrojewski tutaj pokazał nam bardzo wyczerpująco i bardzo się cieszę, bo w sumie ja tego szczegółowo nie zawarłam, to mógł być też jeden z czynników, które wpłynęły na tą wyższy współczynnik śmiertelności w Polsce. I taki jeszcze kolejny, bardziej dotyczący samego przebiegu epidemii, czynnik to jest, że stosunkowo relatywnie wyższa zapadalność była właśnie w tych grupach ryzyka ciężkiego przebiegu. Wobec tego przy tej samej liczbie przypadków mieliśmy większą liczbę zgonów. Więc postaram się przedstawić trochę danych dotyczących właśnie tych różnych aspektów, po to, żeby zastanowić się właśnie, co miało taką kluczową rolę. Zacznę w ogóle od polskich danych dotyczących właśnie współczynnika śmiertelności i taki najbardziej, właściwie prosty, to jest współczynnik śmiertelności wśród rozpoznanych przypadków, tu od angielskiego skrótu case fatality rate.
I oczywiście to jest w przybliżeniu podzielona liczba zgonów na liczbę przypadków, ale oczywiście to tak nie można liczyć, bo jest pewne opóźnienie. No ale na bazie danych indywidualnych można policzyć, jaki ten współczynnik był. I taką analizę przeprowadziliśmy na wstępie, czyli w okresie, kiedy nie było przeciążenia jeszcze opieki zdrowotnej do września 2020 roku. To w naszym kraju było wtedy dość niewiele jeszcze przypadków i ten współczynnik wyniósł 5%, a wśród hospitalizowanych to było prawie 17%. No i tak jak porównaliśmy to do badań z różnych krajów na świecie, to ten współczynnik wśród hospitalizowanych był bardzo zbliżony. I co jeszcze chcę powiedzieć? Że te zgony wówczas to były w 80% rzeczywiście zgony związane z COVID-19. To były dane indywidualne, gdzie mogliśmy rzeczywiście stwierdzić, że dana osoba zmarła w trakcie trwania COVID-19. Później to się zmieniło, jak widzieliśmy w tej analizie nadmiarowych zgonów. Dużo zgonów było związanych przyczyn. Potem nastąpiła oczywiście ta duża fala w listopadzie 2020 roku, czarny listopad, gdzie mieliśmy zarówno bardzo duże nagromadzenie przypadków, jak i bardzo wysoką umieralność. I proszę zwrócić uwagę, że te liczby nawet tutaj w tym pierwszym okresie odsetek hospitalizacji zakończonych zgonem jest niższy niż w tym poprzednim badaniu. No to wynika trochę z trudności z rozpoznaniem, która hospitalizacja czy innej klasyfikacji hospitalizacji jako covidowej albo hospitalizacji, w której na wypisie pojawiło się rozpoznanie COVID-u, ale pokazuję to dlatego, żeby uzmysłowić, jak była duża różnica pomiędzy właśnie tym okresem, kiedy służba zdrowia nie była zbytnio przeciążona, a tym okresem, kiedy nastąpiła fala. Więc widzicie Państwo, że to jest ponad dwukrotny wzrost tego współczynnika śmiertelności, czyli tu jest jakaś pierwsza przyczyna związana właśnie potencjalnie z przeciążeniem, krótko mówiąc. Ale teraz chciałam jeszcze powrócić do samego tego współczynnika. Tutaj mówiliśmy o tym współczynniku śmiertelności wśród przypadków rozpoznanych, ale oczywiście to, ile mamy przypadków rozpoznanych, zależy w dużej mierze od strategii testowania, bo tutaj choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 jest często skąpoobjawowa. Wobec tego nie badając nie wiemy. I tu chcę przytoczyć wyniki badania seroprewalencji, czyli jakby rozpowszechnienia przeciwciał świadczących o zakażeniu wcześniej. To jest takie badanie obserko ogólnokrajowe i pierwsza tura jego była wykonana rok temu, czyli już właśnie po dwóch tych głównych falach covidowych w Polsce. I według tego badania możemy oszacować, że na tamten moment około już 11 milionów zachorowań mieliśmy w skali Polski, podczas gdy rozpoznanych było mniej więcej 2,8 miliona, czyli to jest to mniej więcej skala nie do szacowania, a liczba zgonów, no i tu znowuż zarejestrowanych, była około 73 tysięcy. Co dawałoby współczynnik tej śmiertelności w odniesieniu do zakażeń na poziomie niecałe 0,7%, tak, 7 na 1000. Więc myślę, że to jest taki współczynnik, który jest bardziej wiarygodny i który powinniśmy odnosić, no bo właściwie nie chcemy też konkretnie co do testowania się odnosić, tylko właśnie raczej do tego współczynnika śmiertelności. No więc jeśli spojrzymy na badania, porównywalne badania w innych krajach i tutaj rzeczywiście
jest o tyle dobra sytuacja, że tych badań jest tak dużo, że jest w zasadzie, że dane, no, jak nigdy mamy dostęp do rzeczywiście wyjątkowo kompletnej informacji. Jest dużo też metaanaliz i przeglądów systematycznych, no i właśnie powołując się tutaj na jeden z nich, te współczynniki wahają się w różnych krajach między właśnie 0,3% a 0,7%, jeśli chodzi o ten wskaźnik IFR. Wobec tego mieścimy się w tym konkretnym przedziale, chociaż bliżej rzeczywiście tej górnej granicy. No i teraz pokazałam tabelkę, w której widać, jak duże jest zróżnicowanie, jeśli chodzi o grupy wieku, więc rzeczywiście ta struktura demograficzna ma tutaj kluczowe znaczenie. Autorzy tego przeglądu wysnuli taki wniosek na podstawie porównania właśnie w różnych krajach, który sobie pozwoliłam zacytować właściwie w oryginale, a brzmi on mniej więcej w ten sposób, że tak jak obserwowali, to 90% tego zróżnicowania tych wskaźników IFR to jest zróżnicowanie A w strukturze populacji, czyli według wieku głównie, i B w relatywnej zapadalności w różnych grupach wieku, czyli jeżeli na przykład, no na przykład weźmy taką sytuację, jaka miała miejsce w Polsce, że były ogniska w służbie zdrowia na początku, czy w szpitalach. Tam chorują osoby przeważnie starsze. Wtedy ten współczynnik śmiertelności idzie do góry właśnie z powodu nawet tego, że struktura wiekowa zachorowań jest właśnie z przewagą osób w starszym wieku. I to była ta początkowa fala akurat w Polsce. Pokazuję to dlatego, żeby właśnie przejść do kolejnej części i zastanowić się, skąd się wzięło właściwie to, że mieliśmy tak wysoką zapadalność, bo te 11 milionów na zeszły rok, to była dużo większa zapadalność niż gdziekolwiek w Europie. Te badania seroprewalencji wykonane w innych krajach wskazywały na 10-15%, u nas wtedy już było to prawie 30% osób, które przechorowały. Więc wielkość gospodarstw domowych jest tu dość istotnym czynnikiem. Około 20-40% zakażeń to były zakażenia między członkami jednego gospodarstwa domowego, bo oczywiście nie da się tam wprowadzić za bardzo żadnych restrykcji. Wobec tego to, ile jest osób w gospodarstwie domowym, ma duże znaczenie, a druga jest sprawa też, że zwiększa się ilość osób, które mogą przynieść zakażenie jakby do gospodarstwa domowego. No i badania, takie modelowanie wskazuje na to, że właśnie ten czynnik ma dość istotne znaczenie i tutaj na tym przezroczu jest też znowu dane statystyczne dotyczące właśnie wielkości gospodarstw, gdzie Polska to jest około 2,8 średnio osób w gospodarstwie domowym, ale też jest ważne, że jest dużo tych większych gospodarstw w naszym kraju. No, wobec tego jest to jeden z czynników, który predysponuje nas do szybszego szerzenia się takiej choroby, jaką właśnie jest COVID. No i pewnie konieczności wobec tego agresywniejszych działań, przeciwdziałań. Druga sprawa to jest struktura zatrudnienia. Też posłużyłam się tutaj zapożyczonym przezroczem. Ale o co chodzi? W Polsce całkiem, jak wynika z badań, jest duży potencjał pracy zdalnej. Ale ten potencjał był kompletnie niewykorzystany, za wyjątkiem rzeczywiście bardzo wstępnego okresu lockdownów na wiosnę 2020. Bo tak, jeśli chodzi o lata 2020, to średnio w Unii Europejskiej około 12% osób pracowało w większości z domu. I to był mniej więcej wzrost o 7 punktów procentowych, czyli prawie 2 razy w stosunku do tego, co było obserwowane w okresie przed pandemią. W Polsce, i to jest troszeczkę inaczej, tu jest tak zaznaczone, no pewnie to słabo widać, ale była taka dosyć dziwna sytuacja i odmienna niż w innych krajach Europy, że w 2021 właściwie wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii.
W żadnym właściwie innym kraju to się nie stało. W większości krajów ten wzrost był trwały. Ludzie zaczęli pracować z domu, no i tutaj jak spojrzymy i porównamy do tych statystyk zgonów, które nawet pani profesor Wróblewska pokazywała, te kraje typu, znaczy kraje Bułgaria, Rumunia, Cypr, Węgry są po tej prawej stronie, czyli tam, gdzie bardzo niewielki odsetek populacji był w stanie pracować z domu. Więc to jest też kolejny czynnik, który potencjalnie wpłynął na wyższą zapadalność w naszym kraju. Właściwie można powiedzieć, że u nas głównym sposobem zwalczania pandemii było zamykanie szkół, podczas gdy no, jednak to nie jest jedyne narzędzie, które mieliśmy w zanadrzu. Kolejną taką strategią była strategia testowania, czyli właśnie testowania, izolacji i kwarantanny. Bardzo duży wysiłek był włożony w tą strategię w Polsce, jeśli chodzi o te kwarantannowanie i to rzeczywiście miało jakiś potencjał w momencie, kiedy jest niewiele przypadków i instytucje nie są przeciążone, ale nie chcę tutaj wchodzić dokładnie w to, co jest na tym wykresie, ale chciałam zwrócić uwagę na to okienko, które nam daje ta strategia izolacji i kwarantannowania pomiędzy taką pomarańczową, przerywaną liczbą, gdzie jest brak kwarantanny, a żółtą, gdzie jest ta maksymalna kwarantanna. Okienko jest duże, jeśli rozpoznajemy prawie wszystkich. Jeśli rozpoznajemy 20% przypadków, tak jak to miało miejsce, co wynika z badań seroprewalencji w Polsce, to okienko jest właściwie małe, więc ten cały wysiłek miał znaczenie, ale miał niewielkie znaczenie stosunkowo, jeśli chodzi o zwalczanie epidemii w Polsce. Polska przez większość czasu miała bardzo łagodne restrykcje. U nas dużo się komentowało i było dużo protestów i wiele osób uważało, że restrykcje są za wysokie, ale de facto te restrykcje były u nas naprawdę bardzo łagodne, za wyjątkiem jak już dochodziliśmy do tak zwanej ściany. I właśnie to, że one były wdrażane dopiero jak już było naprawdę źle, czyli jak przepełniały się szpitale, no to też powodowało, że musiały być dużo wyższe wtedy, dlatego że oczywiście jest dość duży odstęp między tym momentem, kiedy ktoś się zakazi, a gdzie ląduje w szpitalu i to jest około 2 tygodni, 10 dni. Wobec tego, no, gdy zaczynamy działać, jak przepełnia się szpital, no to oczywiście mamy jeszcze wzrostową. Tu jest na przykład, jak wyglądała sprawa przed tą falą listopadową 2020, czyli Polska była takim tutaj no jakby wysepką z bardzo niskimi restrykcjami w całej Europie. No i oczywiście kluczowa sprawa później, no to są szczepienia. No już trochę danych na temat szczepień było pokazanych. Podsumowałam tutaj, czy zajrzałam do kolejnych metaanaliz, które zostały wykonane tak na dobrą sprawę na milionach przypadków i widać wyraźnie, że skuteczność szczepień w badaniach klinicznych została dość wyraźnie potwierdzona również w badaniach obserwacyjnych. Ona nie jest 100%. I wydaje się, że w stosunku do tego wirusa nie będzie, prawda? Natomiast ona jest cały czas bardzo wysoka. Co może warto podkreślić, to jest, że rzeczywiście częściowo skuteczność ochrona po około pół roku maleje, natomiast maleje głównie jeśli chodzi o zakażenia. Wydaje się, że nadal utrzymuje się ta protekcja przeciw ciężkiemu przebiegowi, co jest dosyć istotne też z punktu widzenia tej kolejnej fali, której podejrzewam, że jesienią możemy się spodziewać, tak? Niestety osoby niezakażone, niezaszczepione dość, no, jest tu pewne ryzyko, ponieważ nawet protekcja po przechorowaniu, znaczy najlepiej jest mieć protekcję po przechorowaniu i zaszczepieniu razem, tak? No tak to wygląda.
Już kończę. Już kończę. W każdym razie chciałam tutaj zwrócić uwagę na tę mapkę i niestety, jeśli chodzi o ten stan zaszczepienia, no to jest dość wyraźnie widoczna różnica między tak zwaną starą Unią a nową Unią i to jest, widziałam, że przewija się przez wszystkie wykłady dzisiaj. No nadal te różnice istnieją. I rzeczywiście jesteśmy w sytuacji, jesteśmy dość niezaszczepieni. Tak, i mało zabezpieczeni. No więc mówiliśmy o umieralności i tutaj temat był trochę szerszy, kapitał ludzki, więc chciałam tu jeszcze powiedzieć trochę o długotrwałych następstwach COVID-a. Tak. Już, bo nie tylko można umrzeć na COVID, no, jest jeszcze kwestia tego syndromu post-covidowego, na który się składa szereg objawów, głównie takich neurologicznych, psychiatrycznych, zaburzeń koncentracji, pamięci, no, całe spektrum różnych objawów. Już nie chcę może rzeczywiście w to wchodzić, ale dotyczy to dosyć dużej, bo około 30% wszystkich osób, które były chore, doświadcza przez kilka kolejnych miesięcy. To jest oczywiście temat, który będzie dalej badany. Dopiero niedawno WHO ogłosiło definicję tego post-covidowego syndromu. Wobec tego dopiero teraz będzie można to dokładniej zbadać i takie badania porównawcze wykonać. Jest jeszcze oczywiście kolejna rzecz, to są te następstwa do prowadzonych działań przeciwepidemicznych i na przykład właśnie ta kwestia długu zdrowotnego dotycząca no właśnie zmniejszonej liczby rozpoznań czy zawieszenia pewnych działań profilaktycznych, która no w przyszłości zapewne jej skutki będą do zaobserwowania. Mamy też kwestię wpływu na zdrowie psychiczne, ale nie tylko, bo tam pan profesor pokazywał na poprzednim wykładzie wzrost czynników takich ryzyka chorób cywilizacyjnych, spożycia alkoholu, palenie, czy nawet choćby wzrost wagi. Tak? Więc to są rzeczy, które jakby generują też pewien rodzaj długu zdrowotnego. No oczywiście wpływ na edukację i późniejsze zarobki i cała ta kaskada zdarzeń, która również w jakimś sensie później wpływa na stan zdrowia. Słyszeliśmy też dzisiaj na porannych wykładach profesora Sobotki, że to też zmniejszona dzietność, więc tutaj też kapitał ludzki ucierpi. No więc tak pokrótce to było to. No i muszę powiedzieć, że wiele z tych moich wniosków już dzisiaj padło, a niestety dotyczy tego, że no okazało się, no trochę żeśmy, muszę powiedzieć, ponieśli porażkę, jeśli chodzi o zwalczanie pandemii. I myślę, że tutaj jest kwestia właśnie tego budowania zaufania do instytucji publicznych, budowania zaufania do nauki, budowania pewnego rodzaju autorytetu, bo trochę polegliśmy na tym, między innymi jeśli chodzi o szczepienia, że ludzie chętniej słuchali pewnych dezinformacyjnych informacji w internecie niż ekspertów. Wobec tego no tutaj byłaby kwestia również edukacji chyba w sumie od małego, żeby potrafić krytycznie oceniać takie informacje. Dziękuję bardzo i przepraszam za przedłużenie. Dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo pani profesor. No to ostatnie zdania pani profesor były takim swego rodzaju podsumowaniem, że ponosimy porażki, ale wytargowałem 10 minut od pani przewodniczącej, także wybaczcie państwo, że ten koktajl się troszkę opóźni. Te 10 minut mamy na komentarze. Myślę, że nie na pytania, ale jeśli ktoś ma komentarz jakiś, bardzo proszę. Pytać chyba specjalnie nie ma o co. Bardzo proszę, pani dyrektor. A pan niesie drugi.
Ale będzie pani wyposażona. Proszę Państwa, tutaj wiele padło na temat przyczyn zgonów. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy weszła pandemia w 2020 roku, WHO nakazało czy zarekomendowało wszystkim państwom, aby tę pierwszą przyczynę wyjściową tak zwaną zawsze był COVID. Czyli generalnie te przyczyny, które były z reguły na tym trzecim miejscu jako przyczyna wyjściowa, choroby nowotworowe, krążenia i tak dalej, one przesunęły się na pierwszą, drugą przyczynę. COVID był zawsze pierwszy, co na pewno zaburza, jeżeli Państwo analizujecie 2021 i za chwilę 2022, bo też przekazaliśmy już informację sygnalną za pierwszy kwartał, zaburza pewną taką interpretację wyników, więc trzeba o tym pamiętać. My podjęliśmy starania, aby kodować wszystkie 3 przyczyny zgonu. W drugim półroczu po wakacjach będziemy starali się dać taką analizę właśnie 3 przyczyn zgonów. To jest bardzo trudna analiza, ona wymaga takiego podejścia, aby użytkownicy dobrze zinterpretowali wyniki. Niemniej jednak podejmiemy te starania, żeby pokazać, jak ważne jest całościowe, takie holistyczne spojrzenie właśnie na wszystkie przyczyny, które są kodowane na karcie zgonów. To jest ta moja tutaj jeszcze taka uwaga. Proszę Państwa, pani profesor Ditkowska wspomniała o opóźnieniu, jeśli idzie o sprawozdawczość dotyczącą zachorowalności, a w przypadku umieralności to duże ukłony dla pani dyrektor i jej zespołu, którzy naprawdę zrobili ogromny wysiłek, że te dane ukazują się w miarę na bieżąco. Za chwilę, panie profesorze, jest pan profesor Szymborski wcześniej. Proszę. Czy słychać mnie? Tak. Bardzo dziękuję. Pani profesor, panie profesorze, ogromne podziękowania i wyrazy uznania za tak wspaniałą konferencję. Natomiast ta sesja jest wyjątkowa, bo od stycznia trwa 3. Kongres Demograficzny, od stycznia 2021 roku, a jest to pierwsza sesja poświęcona problematyce zdrowia i to tak wspaniale referowana. Bardzo za to dziękuję. Ja jestem lekarzem i moim punktem wyjścia do rozważań na temat zdrowia przed COVID-em, w czasie COVID-u i po nim jest te 200 000 ludzi, które zostały zakwalifikowane jako nadmiarowe zgony. To nie jest statystyka, to są ludzie. Katastrofa zdrowotna dotyczy całego świata i Europy, także Polski, ale coś jednak się stało, że w Polsce tych nadmiarowych zgonów jest więcej, a spadek oczekiwanej długości życia jest jednym z najwyższych w krajach OECD. Ja stawiam tezę, że są 2 główne przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze, zły stan zdrowia społeczeństwa. Społeczeństwo wchodziło w pandemię w stanie recesji zdrowotnej, co Państwo udowodnili. I ta recesja zdrowotna ujawniła się od 2014 roku, ale postępowała od 2002 roku. Te nadmiarowe zgony możemy już zaznaczać od 2002 roku. Badania pokazują, że w 2018 roku zgony w Polsce, którym można było zapobiec nad 100 000 ludzi, to 222. Przy średniej dla Unii Europejskiej 160. To jest ogromna dysproporcja zgonów, którym można zapobiec nie poprzez leki, nie poprzez szpitale czy transplantacje, tylko poprzez prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie promocji zdrowia i w zakresie profilaktyki chorób i zagrożeń. I druga hipotetyczna moja przyczyna to jest system zdrowotny, który wprowadziliśmy
w 1990 roku i utrwaliliśmy w 2004 roku, tłumacząc, że takie są wymogi Unii Europejskiej, co jest nieprawdą. Wśród 15 starych krajów Unii Europejskiej mieliśmy całą paletę możliwości, nie tylko neoliberalne systemy zdrowotne, ale także te systemy w krajach skandynawskich, w których nie odnotowano w ogóle spadków przewidywanej długości życia lub wręcz w kilku krajach nastąpił. Więc jest ta rzeczywistość, którą ja nazywam neoliberalną, która doprowadziła do takiej sytuacji, jaka jest. Ale co jest ważniejsze i mój apel do pana profesora i do pani profesor, by rozważyć nawet dzisiaj, mimo że to już jest pewne opóźnienie, bo pewne dokumenty rządowe zostały niestety przyjęte. Już mówię o zbiorze dokumentów Zdrowa przyszłość, w której zawarte są postulaty do realizacji deinstytucjonalizacji opieki. Mówiliśmy tutaj dzisiaj o słabościach instytucji opiekuńczych, instytucji zdrowotnych także, instytucji, które zajmują się opieką nad osobami niesamodzielnymi. To jest fakt, a my tymczasem deinstytucjonalizujemy opiekę psychiatryczną i opiekę nad osobami starszymi. Do czego to doprowadzi, już wiadomo. Do tego, co jest w Wielkiej Brytanii, gdzie proces deinstytucjonalizacji trwa 20 lat, a badania pokazują, i można to wyczytać w różnych artykułach, że stan opieki długoterminowej jest fatalny. Jeżeli chodzi o opiekę... Myślę, że do dyskusji na ten temat, który pan teraz podnosi, to nie jesteśmy w tej chwili tutaj przygotowani w szerszym gronie. Mój apel, żebyśmy taką oczywiście, dyskusję apel przyjmujemy. Pan profesor Kowalewski, bardzo proszę. Za chwilę. Dziękuję. Jestem emerytowanym nauczycielem akademickim. Nie mam pytań, tylko chciałbym odnieść się do między innymi tych sformułowań, które były w referacie pani profesor Wróblewskiej, pana profesora Zdrojewskiego. Otóż dość często, bo fizycznie czy zdalnie uczestniczyłem w kilku konferencjach w ramach kongresu i tam wśród wypowiedzi między innymi była wypowiedź pani profesor Hrynkiewicz. Wcześniej tą sprawą zajmowała się świętej pamięci pani profesor Balcerzak-Paradowska, mianowicie upowszechnianiu się z upływem wieku ludzkiego kwestii niesamodzielności. Nie będę rozwijał, bo są różne rodzaje niesamodzielności. I teraz, jeśli chodzi o takie spojrzenie medialne, dość często niesamodzielność utożsamia się, czy jest utożsamiana z mnogością przewlekłych chorób, co jest oczywiście, niesamodzielność jest funkcją ilości przewlekłych chorób i wieku, czy też z niepełnosprawnością. Tak samo pani profesor i dzisiaj, i we wcześniejszych swoich publikacjach badała i opisywała sprawę trwania życia w zdrowiu, w niepełnosprawności, korygowaną niepełnosprawnością. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że ważnym zadaniem na przyszłość nieodległą w związku ze starzeniem się społeczeństwa, ze wzrostem liczby i udziału osób sędziwych, obojętne czy to będzie 75 lat czy 85 lat, aby
te trzy zjawiska, które bym określił właściwie nie jako jeźdźców apokalipsy, ale jako amazonki apokalipsy, bo zarówno choroba przewlekła, jak i niepełnosprawność, jak i niesamodzielność to są określenia rodzaju żeńskiego. Więc chodzi o to, pan profesor Zdrojewski użył określenia profilaktyka populacyjna, żeby ona prowadziła do tego, aby te trzy amazonki zbiegały się jak najpóźniej w życiu człowieka, w życiu ludzkim. Dziękuję. Tyle. To oczywiście można rozwijać dalej. Dziękuję. Jeszcze pani profesor Hrynkiewicz, bardzo proszę, pani profesor, mikrofon. Chcę Państwa poinformować, że konferencja dotycząca wpływu systemu ochrony zdrowia na zjawiska i procesy demograficzne była przygotowana na początek marca, 4 marca miała się odbyć z udziałem 3 instytutów onkologii, kardiologii i zdrowia publicznego. Ze względu na pandemię została przełożona na początek października, ponieważ nie mogliśmy to zrobić, a nie chcieliśmy robić zdalnie, bo to jest ważna bardzo konferencja. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, sprawy niezdolności do samodzielnej egzystencji, niesamodzielności ludzi starych były omawiane szczegółowo na konferencji w Białymstoku. Konferencja odbyła się we wrześniu i wkrótce będzie publikacja poświęcona temu zagadnieniu. Dziękuję za udzielenie Dziękuję głosu. bardzo za informację. Proszę Państwa, jeszcze pani profesor Wróblewska? No, Tak, nie mogę odmówić. potwierdzając to, co przed chwilą powiedział pan profesor Kowalski, że jest to rozróżnienie. I to obserwujemy też już w naszych analizach, gdy porównujemy wyniki chociażby dla Polski z krajami skandynawskimi, że tam też te choroby przewlekłe są często już wśród osób, tak, 60-70 i nawet w dużej liczbie, natomiast one nie idą w parze z ograniczeniami w samodzielności. Tak? I to jest to, do czego byśmy też sobie życzyli i te różne wskaźniki nam pomagają też to jakoś zoperacjonalizować i przedstawić. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo dziękuję prelegentom, których udało mi się namówić do przygotowania wystąpień. Myślę, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni merytoryczną wartością tego, co nam zostało przedstawione. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za głosy w dyskusji. Szanowni Państwo, z małym opóźnieniem, ale ja myślę, że usatysfakcjonowani właśnie tą dyskusją chciałam Państwa zaprosić na zapowiadany koktajl. Powiem tak, optymistycznie, na koniec, pomimo bardzo poważnych tutaj zagadnień, które poruszamy, wydaje mi się, że udało nam się zgromadzić przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, poruszamy różne zagadnienia i potrafimy ze sobą rozmawiać dla efektu synergii, dla lepszego poznania i dla lepszej wiedzy, żeby nawiązując do tego, co pan profesor Zdrojewski powiedział, nie ucinać tej gałęzi, na której siedzimy. Bardzo proszę.